Słuchajcie, ale człowiek jest głupi. Naprawdę zaczynam grać w temacie, czyli Twierdza Cieni, bo słuchajcie, 8 odcinków, a jestem dopiero na 9 kroku z 27. Cały czas zaangażowałem się w coś innego. Przysięgam, dzisiaj gram ciekawymi broniami, z ciekawymi modami i przede wszystkim ścieżka właśnie Twierdza Cieni, nic innego. Jedynie co na początku wyskoczę, wykonam rozkazy, tam dosłownie, ale to będą ekspresowe rozkazy. Wykonam rozkazy, żeby zabić sobie tam do rangi w renegatach, żeby nie było to, że tam odłożę misję robię i po prostu to wybiję. Tutaj ładną muzyczkę posłucham i za chwilę zaczynam całą przygodę. Ja już dzisiaj będę mniej gadał, więcej robił. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście zapraszam od razu na czat. Zapraszam do czatu i sobie tam się będziemy dyskutować, ale nie będę już gadał sam do siebie albo komentował pustych zdarzeń. Po prostu, jeżeli będą konkretne pytania, proszę mówić, będę odpowiadał. Mniej więcej tak to będzie wyglądać, dobra? Więc zapraszam na czat, będę się odzywał, jak tylko będą jakieś normalne teksty. Oczywiście witam wszystkich, każdego pojedynczo.
Nie było. Można byłoby się tego spodziewać, prawda? Nie. Dzisiaj nie będę grał. To jest oczywiście nagranie. Będzie sobie lecieć w tle, ponieważ no teraz dużo gram w tą grę. Dlaczego? Bo lubię grać. Polubiłem grać, mam czas i po prostu gram w tą grę. Dzisiaj będę o sobie gadał. Ja dawno nie mówiłem o sobie, nie? No, będę się tu musiał trochę zajmować i czatem drugim i tak dalej, bo to jest multistream znowu. Zaznaczam, jest to jak najbardziej rozrzucone między platformami YouTube, Twitch, Facebook. Więc jeżeli ktoś mnie śledzi, to może mieć mnie na każdej platformie teraz, na której sobie tam życzy. Dlaczego tak? Dlatego tak, że no, granie multistreamingowe jest ok, bawię się tym świetnie, ale pada strasznie dużo pytań, strasznie jakieś takie, wiecie, te czaty są brzydkie. Nie podobają mi się. Ja i tak je obostrzyłem do praktycznie chyba maksimum, jakiego tylko można ociągnąć. Nie dlatego, że jestem próżny, głupi, czy nie chcę mieć oglądalności, ale po prostu paskudnie się dzieje na tych czatach. Pisanie komunikatów, zachowaj net etykietę, albo na przykład pisz, jeżeli masz coś do powiedzenia, albo na przykład coś do pokazania, to się zaprezentuj. Nie, to jest rzucanie grochem o ścianę. Dzisiaj tak o mnie, dlaczego tak? Dlatego tak, że nie powielam też stereotypów. Nie będę tutaj skakał na głowie, nie jestem też szafą grającą, co bardzo często próbujecie wymóc na mnie. A graj pan to, a graj pan, a zrób pan tamto. Nie jestem szafą grającą, no i gram, robię to, co pokazuję. To nie jest jakiś koncert życzeń, czy coś. Tak samo moje filmy na YouTubie. To nie są kanały popularno-naukowe, gdzie mi się wrzuca, proszę sobie zrobić research, proszę tamto, no w ogóle jeden gość mnie rozśmieszył, który napisał mi, że oj chyba ten z naszego ukochanego Gdańska to pan nie jest. To kurwa człowieku, jak ja nie jestem z Gdańska, to ja nie wiem, to się chyba urodziłeś pod ratuszem, wiesz, jeżeli twierdzisz, że nie jestem z Gdańska, bo już bardziej z Gdańska jak ja, to chyba nie można być. Na dupie mam wytatuowane Made in Gdańsk, no nie wiem jak ty pochodzisz z jakichś tam pszczółek, nie? Wielkimi Gdańszczani. Dobra, no co o Gdańsku możecie wiedzieć, tylko tyle, co ja wam przekazuję. Powtarzam, to nie są materiały popularno-naukowe, po prostu nauczyłem się tego chodząc po ulicach po Gdańsku, zresztą będziemy to oglądać. Teraz oglądamy sobie tam moje jakieś tam love story z moich gier, z które sobie od roku czasu uskuteczniam. Czy to jest dobre, czy złe, nie wiem, gram sobie i to pokazuję. Jeżeli komuś to nie pasuje, nie ogląda tego kanału. Tak samo z moimi filmami. Nie pasuje, nie oglądaj. Jest tyle dużo materiałów w internecie, że możesz sobie przeglądać wszystko. A wchodząc do kogoś na czat, wchodząc do kogoś na tak jakby powiedzieć, w jego streaming, jego styl życia, jego to, co chce pokazać, nie wymagajcie na mnie swoich widzimisiu. Albo to się pan tak odzywa, a nie tak. Generalnie powiem wam szczerze, że kiedyś myślałem w ogóle, żeby czatę wyłączyć. Oto budowanie tych społeczeństw, to naprawdę jak przeglądałem tysiące innych profili, setki innych czatów, na których siedziałem, się nie odzywałem, tylko obserwowałem. Słuchajcie, to jest to, czego oczekujecie, te szambo. Naprawdę każdy z was, wchodząc w ten cały biznes, pisanie i tak dalej, myśli, że jest czymś wyjątkowym, błyskotliwym. Często jeżeli przedrze się ktoś do mnie na czat, coś tam pisze, coś tam opowiada, to jeszcze jedna sprawa, będąc streamerem, będąc prowajderem YouTube'a, naprawdę mam dostęp do bardzo szerszych narzędzi niż jako wy to posiadacie jako zwykły użytkownik. Czy wy naprawdę myślicie, że jesteście do końca anonimowi? Często po prostu z boku sprawdzam, że no mówię, no ktoś ma jakieś uwagi, sprawdzę was profil, zobaczę co wy publikujecie, bo zobaczę
co wy prezentujecie sobą. Wiecie co? Prawie w 90% jesteście nikim. Nie ma tam nic o was, nie prezentujecie żadnych materiałów, nie pokazujecie nic, a jeżeli już coś jest, to jest to naprawdę no, skromne i takie no, według mnie wymagające jeszcze obróbki. Nie piję tutaj do tego grona, które jest zacne, coś pracuje nad swoimi materiałami, coś z tym robi, w ogóle no, chce coś pokazać, coś zaprezentować. Nie piję do was, bo od razu zaczniecie się tutaj na mnie kocić, mączkować i tak dalej. Nie, no dlatego mówię, też nie powielam stereotypów. Jestem ubrany tak, jak się ubieram, bo tak lubię. Nie będę się ubierał jak większość streamerów, trzymając mikrofon przed nosem, co też już sobie jaja z tego robiłem, słuchawki na uszach, bo nie możecie w domu streamować, bo jest za głośno pozostałym. Ja wiem, to przeszkadza trochę. Mi nie przeszkadza. Ja mogę tak robić. I tak robię, po prostu nie będę powielał waszych schematów. Tak samo mówię, też nie jestem szafą grającą. To, co robię, robię dla siebie i po prostu tym się dzielę. Tak samo jest z moimi filmami na YouTubie, zdjęciami. Ja je robię praktycznie dla siebie. Później wam to pokazuję. Spodoba się, nie spodoba się. Ja tu nie będę naprawdę kłaniał się, leżał głową na wznak, czy robił tym podobne inne rzeczy, żeby wam się tylko przypodobać i żeby jedno kliknięcie więcej zdobyć. Nie, nie, nie. Naprawdę, w internecie jak zaczynałem się tego całego interesu uczyć, nie? Uczyć, oglądać, porównywać, no naprawdę widziałem to patostreamerkę, która naprawdę aż błaga o te kliknięcia, o te polubienia. Ja mówię zawsze, że jeżeli chcecie mi pomóc, dajcie mi suba, ale dajcie tego cichego suba, bez powiadomień. Po prostu pojawi się czasami ta kropka tam, że o, coś nowego wrzuciłem i możecie zajrzeć lub nie zajrzeć. To zależy od was. Ja tam się nie chcę narzucać, nie będę za wszelką cenę mówił, że o, polubcie mnie, bo to będzie wzbogacać mój kanał. Naprawdę, rzadko kiedy już widzę dziedziny w swoim życiu, żeby mnie jeszcze bardziej wzbogacać. Nie, czasami nawet tego nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że no po prostu taki jest mój zbudowany świat i go pokazuję i się nim dzielę, bo tak w pewnym momencie postanowiłem swojego życia i tak robię. Wychodzę na miasto z kamerą, widzę coś ciekawego, oglądam, mówię. Jeżeli coś na ten temat wiem, powiem, podzielę się. Ewentualnie, jeżeli nie zgadza się to z waszą wiedzą, rzeczywistością, napiszcie komentarz. Pomylił się człowieku, na przykład to, a nie, że od razu gadasz bzdur. Po prostu wiem to, co mówię. Na przykładzie wam też teraz pokażę, na przykład jak gdzieś jadę, o czymś opowiadam, wiem, coś widzę, mogę coś na ten temat powiedzieć i tak właśnie to funkcjonuje. I nie zmuszajcie mnie, nie wymagajcie ode mnie czegoś tam innego. Na przykład ta rozgrywka dzisiaj, która leci, ona tam będzie leciała długie jeszcze godziny. Chyba około 8 albo 9 godzin, nawet może 9,5 godziny z tego co pamiętam. Chyba tak. I pojawiają się tam ludzie, oczywiście wchodzą gdzieś, tak, w międzyczasie wchodzą. I naprawdę uważają, że ura, zjadłem wszystkie rozumy świata. Pan, strzelaj pan, strzelaj. Tu trzeba spust nacisnąć. Nie chcę mi się już teraz plejki odpalać, ale na dzień dzisiejszy, na tą godzinę, jeszcze nie po roku czasu, bo dopiero w lutym będzie rok czasu, kiedy gram w tą grę, Destiny 2, mam wygrane, żeby wam powiedzieć, nie skłamię teraz, ale pójdę w dół i powiem, że 1850 godzin, ale skłamałem, bo jest ich więcej. Chyba na dzień dzisiejszy jest 1920. Jeszcze trochę, 10 dni i dojadę w lutym dojadę. Do tego będzie ponad 2000 godzin. Ile to jest? No weźcie sobie kalkulator, podzielcie, pomnóżcie. Zobaczycie, że to jest przez 5 dni w tygodniu, to jest granie po 8 godzin, czyli jak się chodzi normalnie do pracy, w miarę normalnie do pracy, to jest po prostu 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, to wychodzi taka liczba. To mniej więcej. Wziąć kalkulator, policzyć sobie, podzielić, tak? Od lutego zeszłego roku do dnia dzisiejszego
Mówię, zaokrąglam, bo wtedy wynik to, tak jak pamiętam, może sprzed 3-4 dni, a dla mnie 4 dni to jest około 40 godzin gry. I teraz po czymś takim wchodzi człowiek i mówi mi, a naciśnij spust, albo na przykład czegoś tam nie zrobiłeś. Serio? Tak jak tutaj macie ten taki trik mieczem wywołany, takie kółka latające w kółko. Wszyscy myśleli, że to jest nowy trik przypisany do tego miecza świetnego. Wiecie, że on już był dużo wcześniej, ten trik? No, był. Można było go uruchomić na zwykłym mieczu. Ten miecz, co mam teraz na sobie, jest jak najzwyklejszym mieczem. Można go uruchamiać. Ale nie, dopiero teraz został rozpromowany i wszyscy uważają, że odkryliśmy jajo, a panie wciśnij 3 ataki, później taki ten mocny atak, to wtedy taki biu, kółko będzie latać. Ło! Serio? Na każdym mieczu ten trik możecie odwalić. Tu mnie obudziliście. Później dostaję. O, pan bufa nie przybył. Coś tam, człowiek. Oj, co ty grasz? A może popatrz, poczytaj, jaki trudny content robiliśmy. Dlaczego ten buf tak ucieka nagle? Co? Może tym się zainteresuj. Na przykład włącz sobie na przykład grę z deltą minus 50 albo minus 60 i wybierz taki content, gdzie buffa możesz tylko raz użyć w powietrzu, a jak machniesz ręką, to już tego buffa nie ma. A nie na delcie 15, że możesz z tym buffem sobie biegać i latać łapą w powietrzu. Nie. Czasami jest trochę trudniej. To co teraz oglądacie, to jest tylko i wyłącznie rzecz, którą tłukłem 1,5 godziny, aby ten miecz, który mam przy sobie, żeby pewna perka nabrała dodatkowej cechy, która była mi potrzebna później wieczorem do gry, żeby raz ją użyć. To musiałem 1,5 godziny tutaj, jakby to mówicie, wleciało mi to słowo, bo nie jestem taki komputerowy gracz jak ci inni gracze, że tam używają tego swojego języka, dedowanie, nie, ja mówię po swojemu pat albo leży zdech. Dlaczego? Dlatego, że ja tak robię i robić inaczej nie będę. Tu mówię, dokładnie szlifowałem jedną perkę, jedną charakterystykę do tego miecza i ją musiałem po prostu zrobić około tam chyba 300 razy. Około 300 razy i dopiero ona się uruchamiała i podczas rozgrywki, kiedy było naprawdę bardzo trudne uderzenie, trzeba było ją wykorzystać w przeciągu ułamka sekundy, to było wszystko. A później wchodzę, słyszę, czytam. Naprawdę później jeszcze, tak jak teraz jest multistreaming i mam co tu oglądać dookoła, ponieważ muszę wiedzieć, co się dzieje na Facebooku i na YouTubie, na Twitchu. Jest się za czym tu rozglądać, tak? Podczas streamu też nie zawracam sobie gówna obrazu czatami, a mam ich 3 przynajmniej, bo jeszcze Discord się zaraz obrazi w momencie. Po prostu każde następne ciachnięcie wyzwala. Bo wszystko włączyłem, to znaczy nie, jest włączony Discord jak najbardziej, tylko tam się ludzie pomeldują, później jest często, że czemu się nie odzywasz? No. Kolejna rzecz do kliknięcia, tak? Na kolejne ciosy i w dodatku jest wzmacnia. I tak to funkcjonuje. W tle może mój głos słychać, może ja to jeszcze bardziej słyszę, bo będzie 2 Maćków gadać, a to jest o jednego za dużo. Tak to słuchajcie, tak to wygląda. To się nie zmieni. No, tak będzie po prostu. No, ja sobie będę gadał po swojemu. Dlaczego prowadzę gameplaye? Bo wcześniej starałem się robić to na streamingu z moją obecnością. Czy ona jest tak bardzo potrzebna? Nie wiem. Jesteście przyzwyczajeni do tego, że po prostu tak jest u innych i później wchodzicie do mnie i tak nie za bardzo o co tam mam. Osoby, które mnie oglądają dosyć często piszą do mnie czasami i prywatnie piszą i poza czatami, więc kontakt z nimi mam jak najbardziej. Wiedzą, że jeżeli gram, lubię się skupić na tym, co robię, a nie tak, no, coś tam pieprzę, coś tam robię. Wiadomo, że podczas gry z kolegami to też jest inaczej, bo to służy bardziej rozrywce, więc sobie pogadamy czasami.
o dupie Marynie, o różnych tematach. Nie często mówimy o samym staraniu się w grze, a tym bardziej przy srywkach, bo ponieważ to mi nie robi. Nie zależy mi na tym, żeby udowadniać sobie, kto ma większe jaja. No, naprawdę w tym mierzeniu kutasów to wy w tym internecie to aż przesadzacie. Naprawdę wchodzicie czasami z takim wielkim ego, że idzie się obrzygać. No. A później, jak tylko poddać was tylko troszeczkę weryfikacji, to powiem szczerze, że nawet nie ma co weryfikować czasami. Nie ma o czym po prostu nawet z wami rozmawiać. A dzień dobry, to chcecie błysnąć. Ja rozumiem, że z tego potrzeba. Jak to zrobić? Utwórzcie własny kanał, utwórzcie własne profile i wtedy, jeżeli jesteście tak pełni krytyki do mnie, to zaproście mnie kiedyś do siebie, posłucham, poglądam, zobaczę, o co kaman. Czasami lubię sobie podglądać właśnie takich, co robią też takie ciekawsze trochę kontenty niż gadanie z mikrofonem przed nosem i siedzenie w słuchawkach. No, do tego bezwarunkowo broda, bo bez brody teraz nie idzie. No i te pokoje. Okej. One teraz się nazywają streamerskie. Ja wam powiem, że Taki poranny zasmarkanie parę lat się. temu ja te pokoje nie tak ustrojone poznałem zupełnie. I no tak, one były streamerskie. Ale tam się nie grało. Nie, no może można nazwać to grą, ale to nie była taka gra. Więc niczego nowego nie wymyśliliście. Powielacie w kółko schematy. Nie czepiam się tego, róbcie to. Ale czemu od razu mnie chcecie na tą samą półkę wrzucić z innymi? No, nie pasuje mi to. To oczywiście może się godzinami ciągnąć, patrzę, czy ja mam odpowiednią myszkę, bo znowu nie ten komputer będę klikał. Tyle słowem wstępu. Dlaczego tak właśnie, dlatego tak, dlaczego tak. Ktoś mi napisał, że strasznie ostry jestem. Tak. Ponieważ zauważyłem, że obecne czasy i obecne zachowania międzyspołeczne powodują to, że jeżeli z góry nie narzuci się, jakby to powiedzieć, nie swojego widzimisię, ale pewnych warunków egzystencjonalnych, bytowalnych, to obecnie w społeczeństwie jest przekonanie takie, że po prostu no, kto pierwszy narzuci tam swoje widzimisię, ten wygrywa pokój. Nie tak to jest do końca. Ja naprawdę mogę przyjść do kościoła i podczas końca mszy i zdominować księdza i przejąć mszę. To jest przykład. Przykład. Uwierzcie mi, że ja bardzo dużo używam metafor, bardzo dużo przenośni często, nie mówię wprost. Tak samo jak to był przykład, tak? Nie oznacza, że teraz pójdę i każdemu księdzu rozłożę mszę świętą. No nie, to jest przykład. Ale tak to mniej więcej wygląda. I naprawdę nie zmuszajcie mnie często do pewnych rzeczy. Wchodzicie, jesteście u mnie gościami, zachowujcie się jak goście. Ja przychodząc do Was, zapewniam Was, że zawsze będę zachowywał się jak gość. Ewentualnie, jeżeli coś mi nie będzie pasowało, nic nie powiem, wyjdę. Szafowa. Czapki z głów, panowie. Robicie swoje rzeczy po swojemu, a ja Was prostować nie będę, bo nawet takiego celu w życiu nie mam. Po co mi to? I dlatego mówię, no chodzisz, zachowuj się jak gość. Napisz to, tamto, wam to podoba, mi się nie podoba. Nie od razu z mordą. Wczoraj weszło jakieś towarzystwo porajdowe. A, do pana się nie można rajdować. No, że nie chcę. Pomaga odtwarzać nasze granaty i barierę. Ale jeżeli nie można się do mnie rajdować, to skąd wyście się Bardzo ciekawy znaleźliście u mnie? Cała wycieczka autokarowa. Nie można, czy można? No to tak. Świadka dla nas. Jedno z dwóch. Czasami nie rozumiem. Można się do mnie rajdować, tylko trzeba najpierw napisać. Wtedy wpuszczam rajd, albo nie wpuszczam. Mam 2, 3, 4 osoby zaufane, które mają u mnie rajd otwarty.
Znam ich towarzystwo, znam ich czat, Ostatnie trafienia, proszę, przyznaję kolejne ładunki. wchodzą. A tak, o, To jest rzucić mi swoje ważne. towarzystwo Najważniejsze jest to, na zasadzie rób ta co chce, ta, a może go zgnoicie? przeładowanie i dobycie oraz celowanie precyzyjne Ludzie. swojej broni. Przez sekundy wam bym nie poświęcił. Tutaj za Naprawdę. dodatkowe ładunki przyznaję. Ale Naprawdę, jak się już myślicie, że rozkręci ta wchodzicie broń, i zaczniecie na dzień myśleć dobry już o wszystko ich wiecie, przeładowaniu, już żeście wszystko ogarnęli, kolejnych możecie każdego wybierać granatów pouczać, i zdolności a wasz do dowcip, całej oczywiście, o wartości dowcip. odpowiadającej liczbie ładunków. Naprawdę, No to wchodzicie z bardzo takimi dobrze. komentarzami czasami, z Wiecie, takimi zostanie XD, to. że Tutaj dokończymy. naprawdę uważacie się za tak wesoły i tak dowcipny? Poza domem, poza komputerem, gdzieś tam w społeczeństwie, wśród ludzi, naprawdę jesteście uważani za takich naprawdę ludzi takich naprawdę, że możecie każdego tam zbić z tropu, powiedzieć coś. Nie, nie tak to działa, moi kochani. Jestem w stanie się założyć o niewielką kwotę, na przykład butelkę maty, która kosztuje w Niemczech około euro, że w 90% jesteście osobami stojącymi i oglądającymi własne buty, a żeby się z wami przywitać, trzeba 2 albo 3 razy do was mówić. Tak to jest niestety. Tak? Jestem pewny tego, co mówię. Możecie teraz tu się mi powytrząsać i nie wiadomo co robić, ale tak jest. Dlaczego? Dlatego, że byśmy się spotkali na ulicy, nie ty mnie zaczepisz, a prędzej ja ciebie. Będę miał cokolwiek do powiedzenia, kiedy ty nie będziesz stał i oglądał drzewa. Życie tu zbiorę. No taki jestem człowiekiem. Będziemy. Nie chwalę się, po prostu mówię to, co już poznałem w życiu i czego doznałem. Dobra, czas Czym się przejść poruszam, na jakie schematy znam społeczne. I wierzcie, nie wyssałem tego z palca. To po prostu wiem, bo tego doznaję. Tu, w domu, przed własnym komputerem, Nic ciekawego. kim to ja nie jestem. Zaśniecie tylko drzwiami od domu. Nie macie nic do powiedzenia. Tak jest, o. Miecz właśnie skończyłem. Teraz się taką dodatkową bronią uczę posługiwać. Ona ma taki mały myk, który naprawdę też trzeba wykonać dosłownie w ułamku sekundy, żeby ona pomogła moim statystykom. No, teraz ten ruch trwał za długo, bo mam. Się nie załadowało. Dobra, może tego pistolet. Gdzieś tu mam jakieś liczniki. A, tu jest licznik. Jak na moje zdolności dopiero pół godziny wstępu. Prawie nic. No i ta rozgrywka będzie trwać, długo będzie trwać. 65 to jest dobry wynik. Tak samo mówię, no nie jest to do końca wszystko tak, nie uskarżam się. To nie jest tak. Po prostu też dzisiaj miałem ochotę właśnie włączyć grę, pograć, włączyć multistream, ale mówię nie. Odniosę się, bo po prostu trochę narosło to we mnie i tak jak wodę w toalecie trzeba to spuścić czasami, powiedzieć o tym, mógłbym po prostu nic nie mówić. A przejść w porządku. Ja akurat taki jestem, powiem. Dlaczego? Dlatego, że niepuszczone bąki idą do głowy, nie? I wtedy ma się posrane pomysły. Nie wiecie, tak to działa, nie? Więc jeżeli ma się coś do powiedzenia, powiedzieć. Można w sposób kulturalny? Można. Można być przy tym człowiekiem nie hamem? Można. Mam coś do was? Mówię. Macie coś do mnie? Powiedzcie. Ale niech to ma ręce i nogi. A nie na zasadzie XD, ale frajer. A już nie wspomnę, jak skończyłem na wózku, jakie tam dostałem komentarze. Tam popuściło niektórym zawory. Aż się dziwię, że wy później chodzicie do kościoła gdzieś między ludzi. Tego was w tych kościołach uczą? Może w domu z mlekiem matki to żeście wyssali?
No jeżeli tak, to popracujcie nad swoim życiem, ponieważ później znowu będą pretensje, że nie jesteście przystosowani społecznie. Dlaczego? No dlatego. Przeczytał. Może kiedyś się zastanawiałem, ale to przygotuję specjalny materiał. To przygotuję specjalny materiał, króciutki materiał przygotuję Wam specjalny i właśnie jakie to dostałem komentarze ciekawe. Będę cytował, ale oczywiście bez ników. No, nie zależy mi na tym. Bez ników i Wam pocytuję, co mi napisaliście. Nie Wy jak ogólnie, te osoby, co mi napisaliście. Słuchaj, uszy opadają. Naprawdę. Nie wiedziałem, że można być tak wychamionym, tak społecznie wyobcowanym, żeby osobie, która doznała jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, przeszła z trybu normalnie żyjącego, chociaż i tak nie byłem do końca zdrowy, ale już naprawdę z takiej, powiedzmy, choroby, tylko którą jeszcze idzie ogarnąć, przechodzi się na tryb już taki siedząco wózkowy, takie teksty wpisać. Szok. Nie, ale to nie świadczyło o mnie. Ja sobie przeszedłem na tym spokojnie. Nawet nie musiałem do psychiatry z tym chodzić, ale to świadczy o Was. Dlatego mam te czaty powyłączane. Dlaczego? Mógłbym zostawić je. Piszcie. Ale po prostu nie chcę takim gównem sobie zaśmiecać swojego obrazu tutaj. Tym bardziej skupiać się na tym, coś tam przeczytać, co tam macie do wybełkotania. Więc są obostrzone. Te obostrzenia powodują to, że nie do końca u mnie możesz być na czacie anonimowym, chociaż masz lewe konto, chociaż masz konto anonimowe, pod Windowsem założone, w trybie incognito, włączone jeszcze na przeglądarce Edge i to jeszcze z VPN-em. Ja cię kręcę. Może moja ponad 30-letnia praca w teleinformatyce i to nie takiej związanej ze składaniem komputerów nie da mi szans na to, żebym cokolwiek się dowiedział o Was. Tak ostatnio spojrzałem, mamy 2026 rok, nie? Dostałem taką notatkę z YouTube'a na początku tego roku. Nawet nie wiedziałem, że od 2020, od roku 2006 jestem oficjalnie zarejestrowany na serwisie YouTube. Jestem jego użytkownikiem. Od 2006 roku jestem zarejestrowany, czyli już 20 lat jestem takim jego świadomym użytkownikiem, co zaznaczam, że nie oglądałem YouTube'a i nie poznałem go w roku już 2019 albo 2018, bo on już istniał. Jeszcze nie byliście nawet materiałem genetycznym czasami tam. Więc od 2006 roku, czy od roku, powiedzmy, nawet na złamaniu 1980 chyba 7 poznałem się z YouTube'em. Myście nawet nie byli materiałem genetycznym. Wasi rodzice się nie znali. A wy będziecie mi takie teksty wsadzać. I naprawdę, tryb incognito za VPN-em nie działa. To znaczy nie, działa. Działa. Ale nie dla wszystkich. Zwłaszcza kiedy współpracuję bardziej szerzej z tymi serwisami i no jestem świadomym ich użytkownikiem, tak, więc mógłbym osobiście podziękować tym, co mi tam takie fajne srolki powrzucali. Po co? Ja was nie zmienię, ale żeście sami się pod tym podpisali, nie ja. Mam nadzieję, że w pewnym życiu dojdziecie do takiego etapu, że będziecie musieli być w jakiś sposób współpracować albo być uzależnieni od innych osób w życiu i wtedy takie gówno usłyszycie. Mam nadzieję, nie mam nadziei, jestem prawie pewny, że
Wtedy będziecie potrzebowali pomocy specjalisty, i to wybitnego, bo najczęściej się to tak kończy. Depresja. Teraz jestem nieszczęśliwy. Zresztą wy wszyscy macie teraz depresję. Nieszczęśliwy, bo mu dali kciuk w dół. Bo wyłączy... Nie, ja tą opcję oczywiście mam. Ja daję kciuki w dół, jak coś mi się nie podoba. Wy nie macie tej opcji. Za dużo bardzo Czemu? trudnej siły. Bo robicie się smutni wtedy, jak wam się powie, że coś zrobiliście źle. A przyznawanie medali za samo uczestnictwo, no weszło tak w modę już teraz w Polsce nawet, że nie można powiedzieć, że nie wygrałeś. Musisz się bardziej postarać. Nie, teraz wystarczy, że jesteś. To już Muszę rzucać. ci się należy. Za moich czasów tak nie było, no że teraz tak nie jest. Jak się w robocie nie wykażesz czymś szczególnym, to dostaniesz pensję. Koniec. A nie uznaniowo wszyscy dostają. Czemu mają wszyscy dostawać uznaniową pensję? To jest głupota. Pensja jest dla zaangażowanych, wybitnie wykazujących się pracowników. Już się komuś coś nie podoba. Nie wiem, nie chcę mi się rozwijać czatów, nie będę czytał. No na tym wolnym sobie włączyć czata. Może ktoś ma jakiś problem. Tak, mają problem. Leci tam, gdzie jest skierowany miecz, nie? Nie. Moje konto zostało naruszone. Dostałaś bana, pani Kasiu. Po co było to? Tam jest zwykły czat. Nie trzeba pisać wiadomości prywatnych, zwłaszcza w takim kontekście. To u mnie nie przejdzie, to u mnie nie przejdzie. Dobra. Tyle było w tym temacie. Widzieliście? Się wydaczyło. Widzieliście? Teraz skoczyłem. Wystarczyło, zacząłem tylko o tym gadać i już straszki dostajecie. Jeszcze jeden atak i będzie skończone. Boże, jakie to jest przewidywalne. A tam też jest, a tam też jest ten automoderator rygorystyczny i ban. O. Dinga. Tylko wiecie co, najgorsze jest w tym, że to wielokrotnie tłumaczę, że te właśnie automoderatory zazwyczaj wzięte, nie zazwyczaj, w 100% wzięte właśnie z platform, są to moderatory narzucone przez właścicieli platform i to oni je w jakiś sposób tam konstruują, nie? I to tak działa, że jakby to powiedzieć, to jest półka, której po prostu właściciele platform nie życzą sobie, żeby wyskakiwać ponad tą półkę, nie robić z tego względu jakichś tam niewygodnych rzeczy i bardzo często streamerom się to nie podoba, bo to jest bardzo rygorystyczne i w tym momencie nie używają tego i czaty im się po prostu czaty, streamy się wyhaszają, nie? Są przerwy w tym, są zatrzymywane i jest to no, bardzo niewygodne. Nie, to pasuje. Dlaczego? Nie ja wam blokuję konta, sami sobie to robicie. Później do mnie są z innych kont pisane uwagi w postaci, dlaczego pan mi zablokował konto? Nie zablokowałem ci żadnego konta, zrobiłeś to sam. Dlaczego? Dlatego, że wisi komunikat o tym, że proszę przestrzegać net etykiety i proszę zachowywać się, ponieważ mam włączony rygorystyczny czat. Później dostajecie ostrzeżenia, za ostrzeżeniem
Za ostrzeżeniem otrzymujecie bana, ale nie ode mnie. Dostajecie bana od Uzupełnimy celowanie. właściciela platformy, Ale tutaj Mata można albo tylko innego dodać. i to wtedy z nim gadajcie o odbanowaniu konta. Cel Zazwyczaj to jest tak robione, że w momencie, kiedy żeście coś tam napisali, narozrabiali, to ten fragment czatu jest kopiowany i jest przenoszony do nich, nie do mnie. Ja tylko mam parę broni śliski komunikat. doświecony. Ja mam śliski komunikat i oni mają, Doświeć. jakby to powiedzieć, coś, co według ich tam nie zagrało Ile mamy? i to rozmawiacie z nimi, nie ze mną i im udowadniacie, że było inaczej, a nie tak. Cała sprawa proste. Proste jak drucik. To było, bo Więc- nie jest. Więc dlaczego miałbym tutaj jakoś skręcać, zakręcać, mówić inaczej? No, jest to jak najbardziej przewidywalne, nie? O, 45 minut, ładna przerwa. Chyba tak, lekcyjna przerwa. Będą 3 lekcje. Żartuję. Ale taka pierwsza przerwa się przyda. A mogę to zostawić. Potrzebujemy O, już drugiego. Tu użyłem miecza, tak. Tego użyłem miecza, żeby dostać Przed siebie. tą złotą skrzynkę. Dlatego użyłem tego miecza tylko i wyłącznie po to. I Bo wracać. trzeba było go użyć. Deweloper gry tak to wymyślił. Teraz on jest na modzie i należy go używać. Ja robię To to. jest bardzo taki... Co, przerwa. 10-15 minut, moje zwyczajowo. Przejdźmy na broń boczną. I wracamy dalej do... Poznajmy się, do mła. To było tyle wstępu, nie? Trzeba byłoby teraz coś tutaj przekonwertować, przeobrazkować. Zostawię to oczywiście. Numer leci. Strasznie kopie. Trzeba to na Czy to leci, czy to... Później są ładniejsze obrazki, może przewinę, co? Przeglądarka, włącz interakcję. Tak, lubię. Lubię broń sama. A, pustynia. No, tu jest ładnie. No, to jest ładnie. Niech se leci. Ładnie. Był niegrzeczny, to go kontes poszły. Dobra. Żebyście wiedzieli, co robię. Dziesięć, 15 minut. Jak tego nie zaliczy, to się wkurzę zaraz. Amunicja specjalna. To jest jak najbardziej podstawowa i drugie podstawowe to jest jak najbardziej specjalne. No, tu nie ma. Jest głupie jakieś.
Puszka będziemy bronić. Pomóż Boskowi. Jedź. Duszek te brzydkie rzeczy musi porozmawiać. Dobra. Tutaj jesteście nie fair, to ja też. To zabezpieczy. Już nie. Zabawa. Zespanować prosto w twarz. Trzeba moją minę się wsadzi. Wtedy zapomniałem, że wsadzenie mi na plecy następny. Bossa na plecy. Patrzcie, widzieliście? Tak właśnie. Bossa na plecy nie wsadzi. Zajaja go. A będzie kupięcym chórze śpiewał. Zbliża się do ciebie fala posiłków wroga. Przeładuj i skup się. Który to tak strzela? Myślę, że się schował. Co za firanka.
Nie, w tym sycie coś nie działa. Już nie serio. O, drugie nie działa. Teraz wyrównam się.
Witam Was po przerwie. Tam było sobie wstępu, sobie podezregał dziadek, co mu się podoba, co mu się nie podoba, jak to będzie wyglądać dalej na moich kanałach, na moich filmach. Tu macie mój kanał na YouTubie. Tak wygląda. To pokazać tę stronę? Nie, to. A tutaj jest live. Dlaczego się tak dziwna miniatura jest? Nie wiem. Ściągnąłem ją z reklamy jednego ze sklepów. Była to oficjalna reklama, więc jest jak najbardziej dopuszczalna. I społecznie akceptowalna. Teraz, okej, muszę się posługiwać takim średnim podglądem, ponieważ mój serwer multistreamingowy ma jakieś dziwne opóźnienia i ma jakiś błąd. Tylko wstępem odniosę się do wstępu. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, nikt mądrego jeszcze przez ten czas na czacie nic nie napisał, ani na jednym, ani na drugim, ani na trzecim, ale było już 6 prób wejścia na konto i napisania jakiegoś hokus pokus czary mary. Nawet musiałem jedno konto, to było tak wulgarne, pani Kasi, pozdrawiam, to było tak wulgarne, że od razu dostała bana. Nie na czata, na kanał. Czyli tak jak mówiłem, sami się sabotujecie. I nie do mnie będziecie pisać odwołania. To nie ja wam blokowałem, ponieważ na czacie u góry zaglądam, jest jeszcze stópka, że proszę zachować netetykietę i warunki społecznościowe. I sorry, moderatory są ustawieni w trybie rygorystycznym. Możecie nie pisać, mogę być niepopularny, ale na pewne rzeczy sobie po prostu nie pozwolę. A gości z Azji pozdrawiam. Konta mi nie przejmiecie. Nawet jakbyście naprawdę te wasze komunikaty, że nie będę ich cytował, żebyście nie powielali tych głupich schematów. Też to. Pół Azji mam w ogóle wycięte. Nie zależy mi na tych ludziach, żeby oni oglądali moje streamy. Ja teraz się przełączę na przeglądarkę i zobaczę, czy dalej będę widoczny, czy będę mógł sobie dalej przeklikiwać te wszystkie rzeczy. Mam tutaj około 30 sekund spóźnienia, więc będę sobie klikał między tutaj zakładkami, żeby widzieć, czy to działa. Chyba działa. Główne. Tak, działa w sposób taki, jak ja chcę. Dobra, czyli mamy moją przeglądarkę. I chyba to działa tak, jak powinno działać, bo ostatnio tył mi się wyłączył, przód było widać. Łapami mają, gestykuluję, żebym sygnał sobie daje, czy jest dobrze. Chyba jest dobrze. No, machnij tą łapą. No dobra, macha, jest tak jak jest. To jest mój kanał na YouTubie, ale w ogóle zacznę od przedstawienia się. Jestem Przemysław Nacik-Mazur, pochodzę z Gdańska, od ponad 16 lat na stałe mieszkam w Niemczech, w Hamburgu, zresztą to widać po moich wideo. Zawodowo jakiś czas temu musiałem zawiesić swoją karierę zawodową. Wtedy w ramach jakiejś takiej pracy dalej nad sobą, wymogów stawianych takiemu zdrowiu psychicznemu, zająłem się multimediami. Oczywiście wiedziałem, że one są, wiedziałem, co to jest Facebook, nawet Facebook przez 2 lata miałem zbanowany na twarz, ze względu na to, że komuś powiedziałem otwarcie na forum, co o nim myślę. Nie przeszło. No bana dostałem twardego, tak zwanego na twarz, czyli faceblock.
Możecie wtedy naprawdę na uszach stawać, nie odblokujecie sobie kanału. Uważajcie, żeby was to nie spotkało, pisząc u mnie na czacie różne rzeczy, ponieważ no niektóre rzeczy, które na czacie do mnie pisaliście, to trącają już o niektóre paragrafy, ale żyjcie, róbcie po swojemu. Ja wam przeszkadzać nie będę, chyba że was robot wyrwie, zablokuje, a wtedy gadajcie z nim, nie ze mną. Będziecie im udowadniać, że to mieliście rację, tak wypowiadając się. W sumie tą ramkę z dołu mógłbym zdjąć, ale nie ma sensu. Każdy ma ramkę z tyłu na przeglądarce. Tak, bo czasami będę musiał zeskoczyć na dół, kliknąć co. Dobra, tak jest dobrze. No i tak to wygląda. Widzicie? Dokładnie o tym zacząłem, od tego zacząłem moją tutaj wypowiedź. Ja nie będę powielał schematów, ja nie będę kopiował pewnych schematów zachowań, po prostu mi to nie robi mi to, nie zależy mi na tym. A to, czy ktoś weźmie sobie suba, czy da mi suba, to jest wasze. To jest wasze widzimisię, nie moje. Ja proszę czasami tylko po to, żeby mieć pewne statystyki o suba, takiego mięciutkiego, bez powiadomień, bez parcia na szkło. Klikniecie, wejdziecie. Dobrze, nie wejdziecie, nie klikniecie. Też dobrze. Może najpierw Instagram, co? Bo to jest takie najprostsze, tam jest forma obrazkowa, tam nie ma za dużo co opowiadać, tak? To jest kanał Facebook mój, który się ocalał. Są jeszcze 2 podkonta, które są potrzebne do... O, widzicie, no. Wyłączę to tutaj, bo tutaj ktoś już naprawdę myślał, że konto mi zablokuje. Z przykrością informujemy, że Facebook poległ... Nie. Gdybyście wiedzieli, to nie tak wygląda komunikat z Facebooka od Maty. Nie? Nie ma czegoś takiego jak Active Center. Coś takiego nie istnieje. Ale próbować można. Kto zabroni? Więc to jest podstrona. To jest podstrona oczywiście. Nie, to jest główna strona. Tak, to jest główna strona moja imienna. No tutaj powiedziałem, że się będziemy poruszać metodami obrazkowymi. Podróży, jak zawsze na początku swojej kariery, podróżowałem dużo. To dokładnie jest akurat z wakacji zdjęcie z Hurgady. Z Hurgady? Tak, z Hurgady. To jest lotnisko Hurgady. No, taki namiot. Bardziej twardy namiot. Tada! To jest dla tych, którzy twierdzą, że nie pochodzą z Gdańska. Albo na przykład, że nie wiem, co to jest Gdańsk. To jest molo w Brzeźnie. Tak? Są mocne przesłanki, że jest na zaspie. Nie ma. Nigdy to molo nie powstało na zaspie. Jeżeli chcecie mieć na zaspie molo, to sobie wybudujcie. To jest w Brzeźnie. I żadnych dowodów empirycznych na to nie ma. Od tego zacząłem, jakby to powiedzieć, swój nowy start. Facet pozdrawia wszystkich, król Julian. Trochę inaczej, może trochę bardziej utemperowany jestem. Podejrzliwy jak zawsze. To już jest właśnie pierwsze próby z nowymi aparatami, nowymi obiektywami, gdzie tutaj już musiałem zacząć robić pewną jakość, pewien styl. Tutaj widać, że jeszcze zdjęcie jest przechylone. Jeszcze nie do końca umiałem korzystać z aktywnych stabilizatorów obrazu. No, jest trochę takie przekrzywione, ale jest. To jest koło mnie domu. A ja mieszkam mniej więcej w centrum Hamburga. Hamburg jest bardzo zielony. Wydawałoby się, że Gdańsk jest zielonym miastem. Nie. Hamburg jest bardzo zielonym miastem. Skwerów, parków, tutaj jest multum. I są naprawdę zadbane. Są widać traktorki jeżdżące, tego. No kret swoje zawsze wypracuje. No tutaj na jednej z terapii
to jest a propos ograniczania cukru, ale za bardzo dobre wyniki, cukrzykowe dostałem taki prezent. Jest to oczywiście słodkie, ale jest to na tym cukrze fair, który jest naprawdę tak mocno ten. Tu widać, dalej pracuję nad swoimi zdjęciami, foto, uczę się. Powielałem tu, tak, powielałem zdjęcia z Facebooka. Wielu streamerów, multistreamerów ma podobne zdjęcie. No, co by tu wiele gadać. No. Nie, coś. To jeszcze jest okres maseczkowy. Maseczka w łapie. Teoretycznie powinieneś mieć tą maseczkę w windzie założoną, ale było pusto. Było pusto i dziękuję za tego. Też Cię pozdrawiam, Edyto. Maseczka powinna być na twarzy, nie była, bo zdjęcie sobie robiłem. Dalej ćwiczę z aparatem. Jeszcze taki. No dobra, bez komentarza. Aha. Tu był właśnie. Wcześniej miałem pilot, który miał bardzo dużo przycisków. I wymieniłem telewizor. I to jest zrobione przeze mnie zdjęcie. To jest mój pilot. I jedyne co narzekałem, brakowało mi na nim przycisków. Później się okazało, że cała magia przycisków leży w menu rozsuwalnym tego telewizora i w tym kółeczku. A mi po prostu przycisków na początku brakowało. Social media. To właśnie jest obrazek, kiedy się zaczynałem uruchamiać. I no oczywiście tak wyglądały moje dotychczas ciągle praca, przygotowywane notatki, przygotowywane materiały. To nie jest to, że czasami lecę tak, jakby to powiedzieć, na spontanie. Niektóre rzeczy są przygotowywane, ale jedyne, co Wam muszę obiecać, to na przykład te researche, czyli te przygotowanie się, rozpoznanie do jakiegoś tam materiału wideo, u mnie nie mają sensu, dlatego że jak zaraz empirycznie Wam pokażę, dowodem na to będzie to, że miałem ochotę przejechać się do innego miasta, nagrać sobie po prostu inne miasto poza Hamburgiem i wsiadłem po prostu do pierwszego lepszego pociągu, który miał jechać na południe. Że tutaj te regionalne pociągi, to z przodu i z końca on wygląda tak samo, to wsiadłem na koniec tego pociągu i pojechałem na północ. Dopiero jak pociąg ruszył i zaczęły się wyświetlać komunikaty, okazało się, że jadę w przeciwną stronę niż zamierzoną. Więc nie do końca wszystko jest takim spontanem, więc coś tam, jakieś notatki robię. Ten zeszyt jest taki gruby, słuchajcie. Tak bardzo często robię. To była jedna z pierwszych gier, którą zacząłem grać, no do pewnego poziomu fajna, później nagle jak się dostała w ręce obecnych właścicieli, zrobili z nią, co zrobili zresztą ze swoich produktów. Filozofia trochę mojego życia. Ja oczywiście jestem na tej ścieżce po prawej stronie. To znaczy, cholera. Tam, gdzie jest mało ludzi. Tak? Tu foliarz, faszyści, łans, wierzyciele, pożądanie za narracją mediów. To jest ta prawa strona, ja jestem z tej. No dobra, to jest ta lewa strona moja, jest z prawej strony. To jestem ja. Tutaj. Może nie tutaj, może tam dalej. Tak to niestety wygląda. Bez polityki. Aha, poczekajcie, co to było? Aha. Już wiem, bo to był nawet komunikat, że Google w pewnym momencie, jak zaczęło AI wprowadzać na swoje podwórko, to zaczęły z ich wyszukiwarką dziać się bardzo dziwne rzeczy. Zobaczcie, że tutaj mam napisane Google i wpisałem spacer. Potrzebowałem do jakiegoś materiału jakieś tam foto, jakieś tło
spacer, wyniki są dziwne, no, muszę pogrzebać w ustawieniach swojej przeglądarki, no. Niestety, no tak to było, że po wyszukiwaniu w Google spacer dostałem zdjęcie inhalatorów. No, dziś dzień mnie to dziwi, nie chwal się. Oczywiście jest to zdjęcie mojej koleżanki tutaj. Chciałem pokazać obraz nowoczesnej matki, jak to wygląda, ponieważ zobaczyłem, zrobiłem szybko zdjęcie, później się długo wahałem. Oczywiście dzidzia jest zamazana, ale sama pani pozwoliła na publikację tego zdjęcia. Nie jest to nic tutaj naprawdę takiego, że co by miał coś, ale no mniej więcej no tak wygląda współczesna mama. Tak przynajmniej ja to widziałem. To jest obraz korytarza, gdzieś przechodziłem i okno zainterferowało światło. Je rozszczepiło i zrobiła taką piękną smugę na ścianie właśnie. Znacie to z lekcji fizyki? Pryzmatem się rozszczepia tak światło na takie właśnie warstwy. Na krótsze, dłuższe fale i otrzymujemy właśnie taki obraz takiego piękne. Zupełnie przypadkowo. Przychodziłem, tylko okiem rzuciłem, mówię, o kurczę. I pstryknąłem. Na klatka schodowa. Gdzieś to wchodziłem, gdzieś na klatce schodowej to zobaczyłem. Aha, to też świetna przygoda. Kupiłem trymer do nosa, do wycinania wosku w nosie. Za 8 euro. Taki specjalny, bo te, które są tak powszechnie dostępne, powszechnie dostępne, to nie pasują mi. Kiedyś używałem taki z taką okrągłą główką, on świetnie działa i po prostu no, był problem kupienie, ale kupiłem. Teraz słuchajcie, zamówiłem go, było, że zostanie dostarczony tam w przeciągu tygodnia. Dobra. Ale później dostałem Travel Track, czyli tą listę podróży. O dziwo zaznaczam, że nie płaciłem za przesyłkę. I słuchajcie, właśnie kupiłem trymer do nosa, nie wiedziałem, że pół świata będzie to zaangażowane. Przepraszam, ale słuchajcie, jaką on wycieczkę odbył z Chin. Centrum Chiny są, tak, Chiny. Z Chin. Później gdzieś tam podróżował dalej po Chinach, po bardzo malowniczych. Tutaj jest początek tego travelu, nie? On później jeszcze był w Tajlandii, później był jeszcze chyba gdzieś tam w Europie, w Brukseli. Słuchajcie, zazdrościłem temu trimmerowi. Za takie pieniądze on zwiedził pół świata. Faktem, że szedł 2 tygodnie, ale doszedł, działa, jest, ale co on zwiedził, to chyba jest ciąg dalszy, tak? Aha, mój trymer dalej zwiedza świat. No. Pojechał do Hongkongu, między innymi, później odwiedził Maniland odwiedził bardzo często, zresztą on tam chyba parę razy wracał, nie wiem dlaczego, bardzo mu się musiał tam podobać. Mam bardzo ciekawą grupę facebookową, nie? Pierogi, pozdrawiam. Kiełbasa też do mnie pisze bardzo często. Ona jest w ogóle, ma taki bardzo ten wyosobliwowany taki humor, taka, wiecie, twarda jest kiełbasa. Kiełbasa ma 5300 obserwujących. No kurwa, ja w życiu nie dojdę do takiego wyniku. Tylko pozazdrościć kiełbasie. Nie dziwię się. O co mi tu chodziło? Przeglądam zdjęcia z Facebooka, te, które miałem wrzucone. A, prace ogrodowe też mnie A, blachy dachowe też są moim oglądaczem. No, sorry. Blachy dachowe. Mam takiego użytkownika. Mam prace ogrodowe też użytkownika. Pozdrawiam prace ogrodowe. Aha, to był czas multimixów, tak? Thermomixów, nie multi. Thermomixów, nie? Na czym koszt? Aha, mój Thermomix kosztował około 25 euro. Funkcje, mieszanie, podgotowanie. Nie wiedziałem, do czego ten Thermomix kosztuje, nie? Ponadto mój Thermomix posiada Wi-Fi z 5G, Bluetooth 5.0, przeglądarki wszelkiego rodzaju i tak dalej.
ale też mój Thermomix ma dostęp do Facebooka, Toka, WhatsAppa, Messengera, robi zdjęcia w jakości 2-4K. No słuchajcie, dodatkowo na moim Thermomixie można było obejrzeć na przykład HBO, Disney+, posiadał translator, kalkulator posiadał, nie? To jest właśnie mój Thermomix, nie? No. Ciepły, podgrzewa, w lacie miksuje. Pełna klasa. To mi się zdjęcie spodobało, dlatego że gdyby ci państwo, zresztą bardzo sympatyczna dziewuszka, on też wariat, gdyby mieli dziecko, to myślę, że ono by tak wyglądało. Nie ja to zrobiłem. To było chyba to było chyba na święta, tak, to była na święta nakładka na HBO chyba kanał. No, kanał chyba HBO tak zestawił, no okej. Coś im tam przyświecało, jakiś pomysł, nie, ale tak myślę, żeby ich dziecko wyglądało. Tu właśnie zaczynałem się przekonywać coraz bardziej do tego, czekajcie, w gębie mi zasycha. Tak, konkurencja, Minecraft. Tu się zaczynałem coraz bardziej przekonywać do tego, że no coś tam zacznę pstrykać. Poza tym strasznie nie lubiłem siebie w obiektywie. Nigdy wcześniej tak się nie fotografowałem, wręcz wolałem stać po drugiej stronie aparatu. Tutaj musiałem się przekonać, żeby to robić, że trzeba zrobić na odwrót, nie? I zacząłem to robić. Przekonywać się, nie to, że się uważam, że jestem piękny czy przystojny, nie, no po prostu musiałem zacząć akceptować siebie po drugiej stronie obiektywu i to była praca nad tym, nie? Dla fanów kin, co jest nie tak z tym promosem? To jest obce. Ostatni odcinek. Okej. Potwierdzenia sieciowe to też była informacja do tych wszystkich pseudofachowców, którzy twierdzili, że znają wszystkie odpowiedzi na poradnikach. Powiedziałem, weźcie mi ten komunikat, wyjaśnijcie, poświadczenie sieciowe. Mm. Rozpracowanie tego, tak jak tutaj pisze, że zajęło mi 41 godzin, ale to rozwaliłem. Ale ani support Microsoftu, ani mądre głowy z tych stron poradzających komputerowo, tacy byli mądrzy, tak mi się przemądrzali, a tu koleżanka Beata, pozdrawiam gorąco, centrum Brzeźna, same centrum Brzeźnia, przystanek Pętla, co, tu słońce mnie to chyba zmusiło do zrobienia tego zdjęcia, no. I to w grudniu. Trawa zielona, ale ludzie poubierani. Znowu przekrzywione zdjęcie. Jeszcze się uczyłem robić. W lewą stronę leci. Przekrzywione jest. Dom książąt, pałacyk książąt pomorskich Brzeźnie. Też perełka. O tym są filmy. Tak w nocy wygląda. Bomba. Jak przeszedł lifting, to zrobili porządek z parkiem dookoła i tak go hokus pokus czarmarę odpiernicili. Bomba. Fajnie to wygląda. A, to jest to. A nie, stąd nie przesunę. Czy przesunę? Przesunę czy nie przesunę tu tego zdjęcia? Przesunę, patrzcie. A, mogę przesuwać. Patrzcie, widzicie? To w centrum Brzeźna stoi. Mówiłem, że grudzień, że choinki. No, choinki stoją. Trochę słońca. Strasznie narzekałem, marudziłem, że nie ma słońca. Nie było tam słońca. Okropny budynek. Pato deweloperka Warszawa. Nie pozdrawiam was. To jest okrutna rzecz. Cokolwiek w tym miejscu mogłoby stać, ale nie to.
Musiałem przerobić ten obrazek, dlatego że on pokazywał ten proces od tyłu. A tu wyrąbisty gość, no mam coś do tych ludzi z brodą, pewnie, że mam. Tu wyrąbisty gość tego, nawet kiedyś powiedziałem taki wierszyk, nie będę go teraz mówił, ponieważ... Ale odwracając ten obrazek, no jeżeli zapuszczacie brodę, no to myślicie, że nie, jesteście tym samym człowiekiem. Tylko, że macie teraz brodę. Influencerski... to też bida, to z internetu. Influencerki wcześniej. Teraz rozpłakane dzidzie, Boże. Król Artur. Coś mnie tu się podobało. Bardzo duży księżyc był. Zima. Rok temu. No bo mówię, bo to już rok czasu trwa, kiedy zacząłem to robić i tych materiałów się zaczął gromadzić. Oczywiście wcześniej też robiłem zdjęcia, ale to nie są zdjęcia do publikacji, nie są do prezentowania wam. To, co teraz widzicie, to są rzeczy, którymi się postanowiłem dzielić i mówię, wychodzę na ulicę, robię kaczki. Zobaczyłem kaczki, zrobiłem zdjęcie kaczek. Co wiem o kaczkach? Ten z tym zielono, nie znam tego kolora, jestem facetem. Dla mnie to ma zielący, błyszczący łeb. To jest facet, a panie to są te takie bardziej szare, ciemne. To są kaczki. Tamten jest pan kaczek, to są panie kaczki. Wiem, co tutaj mi się podobało, ale to ten aparat jeszcze tego nie oddał. To był taki początek tych zimnych okresów. I zobaczcie, to drzewo, wcześniej była woda, były kropelki, nagle przyszedł mróz i te kropelki pozamarzały i porobiły się takie, jakby specjalnie ktoś to drzewo ubrał w takie kropelki lodowe. I je tu widać. Gołym okiem był efekt niesamowity, bo padało jeszcze słońce i one świeciły wręcz. Wyglądało, jakby ktoś specjalnie to drzewo ubrał w takie kropelki. Nie wiem, co mi tu przyświecało. Opera, już wiem. To jest widok z mojej kuchni na Elbphilharmonię w Hamburgu. Ona została specjalnie tak skonstruowana, te okna, że one odbijają takie bardzo żywe barwy światła, tak powiedzmy jak HDR. W dodatku ona ma przedstawiać falę, dach, tak, i ona jest takim wycinkiem fali. I do tego te też specjalnie skonstruowane szyby powodują to, że one odbijają światło w postaci takiego HDR przejaskrawianego i bardzo często w Hamburgu jest brak słońca, jest szaro-ciemno, a one powodują, że to jest taki kolor płynącej wody, nie? Ale tutaj dosłownie to trwało 36 sekund, bo słońce mocno już zachodzi za horyzont, ale wtedy pada taka smuga pomarańczowego światła na tą filharmonię i to jest tylko z tej strony widziane. Od strony miasta, tam, gdzie stoi wieża i reszta Hamburga, centrum, tego nie widzą, bo oni widzą ciemną stronę. To widać tylko od tej strony, od wyspy Wilhelmsburg, na której mieszkam. Od tej strony tylko widać ten efekt. Bomba, słuchajcie. Całe szare, ciemne miasto, a tu nagle taki pomarańczowo oświetlony klot stoi. Naprawdę efekt piorunujący. No. Tylko mówię, on trwa bardzo krótko, bo ten strumień tego światła pomarańczowego, on trwa niecałe pół minuty. To już cyfrowo. Ja przerobiony zaczynałem się już bawić właśnie w to, jak się zaprezentować, pokazać, dołącz do zespołu. Nie powinien robić tego filmu. Nie powinien robić tego filmu. O co tu chodziło? Pokoloruj obrazek, tak? No tak, wiem o co chodziło, że wszystko jest biało-czarne, no. Ale ja pokolorowałem obrazek. Pamiętajcie, żółtego śniegu nie wolno jeść. Czemu? No bo się nie je żółtego śniegu. Eskimosi o tym dobrze wiedzą.
Co tu wiele dodać? Przejdę dalej. O, tak jest mniej więcej. Yy, Chciałem zamówić tą koszulkę, ale wtedy jeszcze dla mnie za dużo kosztowała. Rocznik 72. Moje życie. Moje sprawy, moje klimaty. Nie twój biznes, nie wtrącaj się. Naprawdę, to nie jest twój problem. I taki mam styl. Dokładnie to opisuję. Dlatego nie jestem foliarzem i nawet nie będę powielał schematów dotyczących streamu, multistreamu, a tym bardziej takiego pseudo-podcastu, nie? To jakaś kolejna nagroda. Dobry. Tutaj kolejna praca nad... Jeszcze się musi zrenderować. To jest Harburg. Harburg, nie Hamburg. To jest Harburg. Harburg ratusz. Czy on będzie na obrazku? Bardzo ładny mam. O, nie będzie. Uczyłem się. O, tutaj jest. Obciąłem go trochę, widzicie? Podstawowy błąd fotografujących. Mam zrobiony chodnik, a obiektu nie widać całego. Tego też się właśnie trzeba było, tego się uczyłem, widzicie? Ja myślałem, że dobrze wykonałem zdjęcie, że prosto trzymałem aparat, nie? Ale to właśnie jest błąd, bo jak trzymasz prosto aparat, to twoje oko się nauczyło nie rejestrować chodnika, że mnie interesuje tylko obiekt, nie? Trzeba trochę aparat do góry podnieść, żeby zasłonić ten chodnik, wyciąć go, a zrobić zdjęcie obiektu, nie? Podstawowy błąd. Bardzo ładny mamy. Gdańsk, zresztą gdańskie Starówka przypomina gdańskie budynki. No w tym samym stylu Hamburg powstawał i Gdańsk. No już dalej nie będziemy łączować. Rodzi mnie. Tam próbowałem różne kanały. Tutaj jedna z moich grafik wspierających się z AI. Mocna wyszła. To jest przerobione zdjęcie wychodząc ode mnie z placu. Z klatki mojej, jakby to powiedzieć, z bramy samochodu, jak się wychodzi, ale jest całkowicie właśnie przerobione to zdjęcie, nie? Tu mój kolega artysta, pozdrawiam go gorąco. Rainer, pozdrawiam cię gorąco, to jest jego wystawa, była tutaj. Robi gość takie rzeczy. Niesamowite. To jest ukryte w bramie. Tam na zewnątrz jest ulica, samochody, a to jest brama. Wchodzi się do niego, do jego atelier, podwórza i nie całe jest jego oczywiście, ale no mniej więcej takie rzeczy robi. Niesamowite, nie? Dalej mamy jakieś tam grafiki uliczne. O, to jest odwrócone. Od strony, tam byłem od strony głównej ulicy, teraz jest widać to od strony podwórka. Ja bym tą rybę odwrócił, ale to on tak zaprojektował, że ryba płynie w tamtą stronę. No, mamy bardzo ładne budownictwo w Polsce. Tu mamy wyprasowany falowiec w Brzeźnie. Z zaspy falowiec. Wyprasowali, ten jest prosty. Takie kombajny kiedyś u nas budowali wypoczynkowe. O, a to jest nasz falowiec, nie dla przypomnienia, na zaspie, tylko że tamten był wyprostowany. Był po prasowaniu. Ta pani uważa się za influencerkę, która wcina te kartofle z ogniska. No, a napisałem, że no ciesz się, że masz kartofle, bo naprawdę bardzo wiele osób głodujących podczas wojny nie ma kartofli. No, ty miałaś kartofle, ona sobie taką fotę kliknęła i jaka to ona jest biedna. To jest zdjęcie tej samej pani zrobione 3 miesiące wcześniej. Jak wspólnie gotują jakieś tam czerwone coś dla całej wsi, jak u nich jest na bogato. Nie, liczy się klikactwo. O, mięsa nie ma we wsi. Co oni tam mają? Podróbę z temu chyba. O, to się nazywa naręcze kwiatów. Panią też przeprosiłem, pozwoliła na publikację tego zdjęcia. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest naręcze kwiatów, to jest naręcze kwiatów.
Gwiezdne Wojny. Też mi szkoda tego człowieka, tego aktora. Dlaczego on się zgodził na tą rolę w tym filmie? Tak jak napisałem, to coś nigdy nie powinno tu się znaleźć, tym bardziej nazywa się Star Wars. No, nie wiem, czy nie oglądałem, widziałem tylko zajawki, ale powiedziałem, moje oczy tego nie obejrzą, nie mogą, po prostu bym dostał oczokretynizmu. To jest moja zabawa taka przerobiona. Gdzie jest Waldo? No, to takie ciekawe rzeczy można na ulicy spotkać, właśnie street art, nie? I po prostu wystarczy w górę spojrzeć, bo tak jak idzie się, patrzy się na wprost, to tego nie widać, a to jest dosłownie nad głowami, nie? Dlatego, że chciałem założyć grupę, dostałem bana. Mój kolega fryzjer, pozdrawiam go gorąco. O! I nagle konto zostało przywrócone. Nasz system oflagował twoje konto przez przypadek. Przepraszamy. Jej, że tydzień nikt się do mnie nie mógł dzwonić. Dobra, przeprosiny przyjęte. Kiełbasa gorąco nas pozdrawia. Dalej kiełbasa nas pozdrawia. HDR-y. Pamiętam, zacząłem się uczyć HDR-a i to już jest... Tak, tak. To jest HDR zdjęcie w Trawemünde. Trawemünde. No, takie Świnoujście. Tylko, że trochę bardziej na zachód, nie? O, tu już się wydarzy, zaczynam się uczyć pierwszych zdjęć perspektywistycznych z wykorzystaniem właśnie linii prostych. To znaczy ta linia jest prosta, nie? Ale na zdjęciu ona będzie wyglądała tak, nie? To jest linia prosta, nie? Chociaż ten budynek dalej mi się wygląda, że mi leci w lewą stronę, ale to właśnie okolice mojego tutaj domostwa. Jak ktoś powiedział, o, taka wiocha, ten Wilhelmsburg, to okej. Jak u was jest syf, to jest syf? Nie. Ktoś coś zobaczył, malutki fragmencik przy kiepskim oświetleniu i od razu rzuca taką opinię. Po prostu nie widział wszystkiego. To samo robicie na czatach, kiedy do mnie wchodzicie i zaczynacie mi srolić. Wtedy właśnie cześć, pozdrawiam Natalia. Wtedy właśnie tak to wygląda, bo odwiedzając mnie, ktoś zobaczył kawałeczek mojej ulicy i od razu wydał tak kiepską opinię o moim osiedlu, a to jest moje osiedle. Ja je tak widzę. Hello, hello. Będę jeszcze długo gadał, więc jak macie czas, możecie posłuchać. Swoje zdjęcia będę oglądał, bo ludzie mają straszny kłopot z przeglądaniem moich mediów, a bardzo szybko wydają kiepskie opinie na mój... Chociaż nie zależy mi na tym, ale po prostu robię to, ponieważ ten film zostanie i będę miał materiał, do którego zawsze będę mógł was odesłać. Kim jestem, co sobą reprezentuję, dlaczego tak wyglądam, a nie inaczej, dlaczego tak streamuję, a nie inaczej, ponieważ nie jestem foliarzem i robię to po swojemu. Dlaczego? Dlatego, że tak uznałem za słuszne i tak będę robił. Zresztą w życiu dużo swoich rzeczy tak robiłem. To jest... To jest kill. Ja. Tutaj właśnie walczyłem z paragrafem, a to już na bieżąco wchodził ten paragraf dotyczący robienia fotografii w miejscach publicznych i umieszczania ludzi, wizerunków ich tam, tak? Zaznaczam, nie znam tych ludzi, nigdy mnie nie interesowali, tym bardziej to, że tam są. Ja robię zdjęcie otoczenia, a to, że przebywamy w wspólnej przestrzeni publicznej, nie oznacza to, że ja do każdej z tej osoby muszę podejść i się zapytać, czy ona mi pozwoli publikować zdjęcie. Jest na odwrót. Jeżeli zobaczysz siebie na moich materiałach, możesz się do mnie zwrócić o wygumkowanie cię. Obecna technologia pozwala praktycznie nawet z filmu
mogę całą postać usunąć. Nie zamazać, usunąć mogę postać z filmu. Więc nie stanowi, a na zdjęciu zupełnie. Dlatego powtarzam, to prawo działa, ale nie tak jak ludzie myślą, że mi nie wolno robić. Mi wolno robić. I jeżeli dopiero w momencie, kiedy opublikuję zdjęcie lub film, można mieć do mnie pretensje. Dopóki tego nie zrobię, jest to mój prywatny materiał i sorry, nie macie do tego ani B, ani C. A to jest kill. To jest miejsce na. To jest miejsce. To jest miejsce na południe od Hamburga, gdzie się miałem udać, a udałem się na północ. No taki. A ja po prostu takim jestem facetem. No. Pojechał na południe, wylądował w Kiel. No, to powszechnie znana rozrywka. Świetne rzeczy. Zobaczcie, ci starsi ludzie potrafią koegzystować z młodymi ludźmi, bawiąc się, spędzając wspólnie czas. Powiem, że w Polsce tego nie widziałem. Lub nie patrzałem zbyt starannie. Ale można. A widzicie? Tam był młody człowiek, gra ze starszym panem, tu się przyglądają. Ten też obserwuje. Często podczas takich rzeczy oni zaczynają ze sobą rozmawiać i rozmawiają, co zaś, skąd są, takie, wiecie, niezobowiązujące tematy. Ta maszyna mnie zdziwiła. To była legalna oferta w jakiejś stronie, na jakiejś stronie. Nie czepiam się, że to jest maszyna, takie domowe akwarium do hodowania szybkoroślinek, ziół, zaznaczam, do kuchni, do miam, oregano czy jakieś inne, tyle znam ziół z kuchni, szczypiorek, pietruszka, zielona, to co rośnie do góry, nie? Ale no jest to do hodowli ziół, tak, domowa szklarnia na wypasie, wyposażona, ma sens, ale po co te zielone okulary do tego? Rozumiem, filtr, rurka krzywa, jakiś czasomierz tam włącza, wyłącza, nawet nożyczki, krateczka separacyjna, no powiedzmy, co to jest, temperaturę wewnątrz podaje, jakiś wentylator, no oczywiście to wszystko ma sens. Ale po co do tego zielone okulary? Jakoś nie umiałem tego skleić do przodu. Aha, w pewnym momencie przypomniałem sobie, że mam jakieś konto, na które pełne informacje spływają na Wirtualnej Polsce. Chciałem odwiedzić Wirtualną Polskę i wiecie co? Nie znalazłem serwisu Wirtualna Polska. 3 razy wpisuję adres palca i kasuję. Dlaczego? Bo mi się taka strona otwiera. Wiecie co? Dopiero za 3. czy 4. razem ja się przyjrzałem. Ja mówię, to jest strona Wirtualnej Polski. Tak wygląda. To jest serwis. Poszliście chyba mocno nie tak. O, to jest kolejne zdjęcie tej opery. Tylko że tym razem nie sama opera odbija, a budynek za, jej ściana odbija. Powtarzam, to jest tylko widziane z mojej strony, ze strony wyspy. Tego nie widać od strony miasta, tego obrazu. Bo po prostu będąc na mieście, widzicie stronę południową i nie widać tych refleksów ściany, nie? Ale dokładnie to trwa, słuchajcie, 30-40 sekund ten motyw trwa. Hit i znika. To jest kill, ale kurde, super. Super uliczki. W ogóle, słuchajcie, no nie, to jest Stade, tak. Stade, zresztą mam napisane. Mały klejnot, dlaczego? Taka fajna rzecz przed Hamburgiem, to znaczy mówię przed Hamburgiem, wpływając od strony Elby, od Morza Północnego, po Elbie, to jest miasteczko przed Hamburgiem, nie? To jest Stade i później jest dopiero Hamburg. Słuchajcie, perełka miasto. Nie dość, że jest tak, architektonicznie jest pierwsze piętro, jest parter, pierwsze piętro, nie jest wyżej budowane, jest bardzo ciepłe, małe, kompaktowe, kościół ładny, to rynek ten, ale słuchajcie, nie wiem, czy było to zamierzeniem architektów, czy to wynikało z lenistwa, zresztą co będziemy sobie zaraz w skrótach na wideo oglądać,
E, Nie wiem, czy to lenistwo budowlańców, czy architekci tak założyli. Słuchajcie, tam są krzywe domy. Tam nie ma prostowania tych domów do powierzchni, do ulicy, a jest tam naprawdę z góry na dół, z góry na dół. I te domy są tak krzywo ustawiane na tym wszystkim. Ja nie wiem, no w tych chałupach są proste ściany, ale zobaczcie, ta ściana wali się na stronę ulicy. Te domy są pochylone do tyłu, nie? Jak idziesz już wzdłuż tych domów, to one nie są tak wypoziomowane, one są na oko zbudowane. No słuchajcie, jaja, no. Pierwszy raz coś takiego widziałem, jeszcze się nie wyrenderowało, jeszcze nie. Jesteśmy online na moim Facebooku, oglądacie, więc to zawsze chwilę trwa, nie? Muszę sobie patrzeć, czy to wygląda. To jest dźwig węglowy, tak jest nazwany, bo on po prostu z barek podnosił węgiel, nie? To jest dźwig. Tam barki przypływały, tu widać ten kanał. Dosyć wysoki, ponieważ Morze Północne pracuje, bo mocno pracuje góra-dół, nie? Bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne miasto. No naprawdę. I zobaczcie, że to nie jest wina aparatu, ani mojego obiektywu. Naprawdę te domy są budowane. Nie wiem według czego oni je budowali. Gruntu, nie wiem czy dom miał pasować do ulicy, czy na odwrót, czy ulica do domu. One są krzywe, no. Bomba, no. A, a. Tutaj słyszałem bardzo dużo, że Niemcy ingerują w polskie wybory. Słuchajcie, wiecie ile szukałem tego zdjęcia AFP, żeby pokazać, że Niemcy wiedzą o wyborach w Polsce, bo nikt nie wiedział. Polityka, nie? U mnie na osiedlu no tu już się zacząłem, patrzcie, już się czegoś nauczyłem, widzicie? Nie zrobiłem zdjęcia chodnika pod stopami, tylko tu już jest ulica. Jeszcze się renderuje? Jeszcze się renderuje. Ale to jest właśnie, to jest właśnie z tych zdjęć 3D, widzicie? To jest no, 3D, to jest symulacja 3D, nie? Ale widzicie? Bomba to chodzi, co? To jest trudno pokazać te zdjęcia, bo trzeba mieć długie kąty, długą taką perspektywę i wtedy widać, jak pracuje to 3D. Bo jeżeli by było zbyt płasko, tło by było blisko, to tego nie widać, nie? Ale tu widać, jak to działa. No bomba. To mi się podobało. Ale nie wiem, uciekli od tego. Nie będę komentował. No, wiecie o co chodzi. Elektryczne parkingi. Słuchajcie, zabrali ten parking przy ulicy, mieściły tu się spokojnie 4 auta osobowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak przerobili to nagle z 4 miejsc parkingowych, z którymi są w Hamburgu straszne kłopoty zresztą, przerobili to na 2 miejsca parkingowe dla elektryków. Wiecie, że tutaj wspólnie z ludźmi, którzy obok mają kwiaciarni, dalej jest kiosk, w którym kupuję papierosy. Nie, zostawiam, że okej. Papierosy i kiosk, tutaj kwiaciarnia jest znajomy. Słuchajcie, po wybudowaniu tego, po instalacji tego, zastanawialiśmy się, kiedy zaczną tu przyjeżdżać samochody elektryczne tankować. No przyjechał jakiś jeden, nie z naszej dzielnicy. To był znajomy, ktoś przyjechał. Tragedia. Land... Aha, tu też się musi nafisiować, bo to jest to zdjęcie 3D, ale tu gorzej wyszło. O właśnie, Landusbrücken. Tutaj zacząłem moim obiektywom, moim aparatom rzucać wyzwanie właśnie robienia zdjęć pod słońce. I nie dość, że chciałem wymóc, ale to już był wieczór, nie? To już był wieczór i to już tutaj ludzie nie wyszli, ale właśnie przy obecnej technologii fotografowania można zrobić tak, że pomimo robienia zdjęć pod słońce dostaniecie widoczne twarze, nie? Ale to mówię, to jest specjalna technika fotografowania jest potrzebna, nie? To jest oczywiście Brzeźno. Znowu wróciliśmy do Brzeźnia, Gdańsk Brzeźno.
Już liście są na drzewach. Przyjechałem, już jest słońce, jest jasno, są kolory i jest liście na drzewach. Jeszcze się nie wyrobiła. Ta budka czerwona z biletami, słuchajcie, studia trzeba skończyć, żeby w niej bilet kupić. No jaja, no wszyscy, którzy przy niej stali, to jaja, słuchajcie. No widać, że ta technika tutaj 3D, no, panorama nie jest do końca tak. Nie wiem, może to były moje palce. Tam jest plaża, tam jest plaża. W lewo to jest kierunek do, powiedzmy, do Gdańska, do Wrzeszcza, w prawo tam do Nowego Portu. Dobra, już będę dalej przeskakiwał, bo to ja mogę godzinami opowiadać, co fotografuję, co robię zdjęcia, ponieważ, sorry, przerwa. Małżeństwo tureckie jedzie, nowożeńcy. I mają to w zwyczaju po prostu. Centrum Wrzeszcza, jeszcze się rundę. Godzinami mógłbym wam opowiadać. Tam na rogu, tam po prawej stronie, za słupkiem znaku, stoi białe auto. Jak jest słupek znaku nakaz jazdy prosto, to za tym słupkiem stoi po prawej stronie auto białe i za tym autem jest bar mleczny, Żaczek był. Słuchajcie, jakie pyszne tam jest jedzenie, a jakie ceny mieli. No powiedzmy, jak ja wyjeżdżałem z Polski, no to 10 zł, to co tam było? Paczka fajek? Nawet nie może. Za mało. Ale za dychę można było tam zjeść tani, no oczywiście nie wyszukany, ale powiedzmy coś w rosół na pierwsze, na drugie można było zjeść kartofle z kotletami mielonymi i do tego jakiś kompot do popicia za 10 zł. Bar Żaczek. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje bar mleczny Żaczek, bo to były bary mleczne, nie? Bo to były bary. Cześć, pozdrawiam Was wszystkich gorąco. To były bary mleczne, bomba, słuchajcie, w centrum Wrzeszcza, no, zresztą w prawą stronę na dół zaczynają się już tereny Politechniki Gdańskiej, Bursy, dlatego miał tu sens ten bar, nie? I na pewno studenci korzystali z niego, ja też korzystałem, pycha żarcie i cena zwala z nóg. Takich barów mlecznych z Gdańska chyba zostały 2 lub 3. Wiem, że chyba już ten przestał istnieć i ten w Brzeźnie też przestanie istnieć. No niestety nie dają im szansy. No za tak Gdańska to nie będę tutaj się rozkliwiał na tym. Molo w Sopocie. Też nie będę tutaj na tym dalej się truł. Przejdziemy. Pozdrawiam gorąco. Moja klasa 4D to była chyba, czy 7D. 7, 8, nie pamiętam, 37 lat temu. Jak widzicie, Maciek już robił zdjęcia, już fotografował, dlatego mnie nie ma na zdjęciu. Ja jestem po tej drugiej stronie. No, bardzo gorąco powtarzam, pozdrawiam, 7, 8D. Maciek już robił zdjęcia. Cholera, głupi byłem. No, dalej głupi byłem, dalej robię zdjęcia. To są często takie imprezki, eventy u mnie na placu. To są właśnie integracja. To nie jest multikulti, to jest akurat grupa tych, co grają na tych bębenkach, nie? Grają różną muzykę, taką skoczną, tego, no trudno czasami nazwać to muzyką, zresztą wideo jest tego. A tutaj się stawiłem za panią Iwoną. Tu zgadkę zrobiła jedna firma z moich fotosów. Ja tam zresztą nie będę im udowadniał, kto pierwszy zaczął je publikować. Tematy wygenerowane dzięki właśnie sztucznej inteligencji, mojej pracy z grą, którą już wtedy zaczynałem coraz więcej obcinać się właśnie, czyli z Destiny, a to było Destiny łącznie z URL, z podróżą robioną. No, pozdrawiam gorąco. Mati, Tomas i tak dalej. Nie pamiętam. Ale plaża była garbiona, to chyba Trawemünde. Aha, Mucha. Mucha ma swoją historię. Dlaczego? To, co widzicie tutaj na tym zdjęciu, to metalowe, to jest po prostu brzeg windy. I to się stało przy mnie. I to była naprawdę wyjątkowo leniwa mucha. Tak leniwej muchy to ja na oczy nigdy w życiu nie widziałem. Wiecie czemu? Ona se latała. Ja wszedłem do windy,
stanęłem i mucha w jakiś sposób przyleciała do mnie, za mną do tej windy, nie, może nie za mną, chciała wlecieć może do windy i usiadła tutaj na tej ściance brzegu windy, gdzie się drzwi domykają. I wiecie co? Ona usiadła, siedziała, drzwi się zamknęły i ją sprasowały. Nie się drzwi otworzyły. Co ciekawe, tak u nas dokładnie sprzątają, że po 2 tygodniach ta mucha dalej była tam przyczepiona. No, tak jak piszę, że tak leniwej muchy nie widziałem. Siedziała na framudze drzwi od windy. Drzwi ją zabiły, no. Po prostu drzwi się zamykały i ją zabiły. Leniwa mucha? Hello, mamo. E? Nie wiem, z tej odległości nie widzę. Mamo? Nie wiem, nie przypominam sobie. A, to kolejne coś tam. Chyba się chodziło o gra światła. Jakieś tam nagrody, bo się jak człowiek się uruchamia, to dostaje kupę nagród, nie? No cóż, lot do Gdańska. Moje dziwaczne pytanie. Co kurka, tam jest napisane kurka, co kurka stanie w kolejce do gate'a na lotnisku? Co daje? Po co stoicie w tych kolejkach? No macie zdrowe nogi. Brzeźno. Pozdrawiam. Ach, aż czuję ten zapach tej plaży, tej wody. Gdańsk, z tego, no już będziemy szli. A, to już są całkowicie ostatnie. O, no niestety, no niestety. Stało się i jest. Nie będę komentował, trudno. Ale jestem pozytywnie nastawiony, jak widać, pomimo jakichś kolejnych przeszkód, dalej realizuję swoją misję. Tu już będzie część Instagrama. A, z Instagrama musiałem na Facebooka przerzucić parę zdjęć, ponieważ ludzie nie do końca ogarniają Instagram, nie wiedzieli jaka jest kolejność zdjęć i myśleli, że ja nurkuję po wypadku. To znaczy, to może będzie w czerwcu, jeżeli dojdzie ten pomysł do końca z telewizją NDR, ale to było dużo wcześniej. Ja nie nurkowałem przed wypadkiem. Jeszcze. Zaznaczam jeszcze. Pomysł jest i się realizuje powoli. To jest przeróbka starego, bardzo starego zdjęcia. Nie będę strzelał datami, ale to może było na przełomie 8., 1., 2. klasy średniej. A to już jest cyfrowa wersja tego zdjęcia. Co ta jajka ma z tymi zębami? Każdemu zdjęcia z dęby podoba. Dobrze, że kolega pusty ma zamkniętą buzię, bo jemu też bez zdjęcia dorobiło. Pani obok mnie, no nie, to nie są jej zęby, ona nigdy w życiu się nie śmiała jak koń. Też słyszałem. To zdjęcie jest dla bardzo ważnych. Coś z tym zdjęciem jest bardzo nie tak, ale to jest dla bardzo uważne. Okej, to tam z polityki wynikało. Nie narzekam na koloryt pigmentowy tutaj na mojej dzielni. Mam bardzo zróżnicowanych znajomych, ale no niestety to jedno zdjęcie mnie zaskoczyło. Mustafa Boja. Nie znam typa. Nie wiem, jak on się dostał do osób, które mogę znać. Panie Mustafa, nie wiem, czy to jest zdjęcie z mamą, czy to jest pana zdjęcie z synem. Trudno mi jest powiedzieć. A, kiełbasa. Kiełbasa mnie co roku pozdrawia. W dniu, w którym żeśmy się poznali, bardzo mnie gorąco pozdrawia. Ja ją zapraszam na odwiedziny. Nie chcę przychodzić. Cholera jasna. Będzie trzeba po nią pojechać. Ale tu niam wygląda. No oczywiście
Dla tych, którzy grają w Destiny 2, wiedzą po lewej stronie, co to jest obrazek, co oznacza. Twierdzili, że to jest Destiny 2 taki wymyśliło plakat. Nie, nie wymyśliło tego plakatu. W 1977 roku, kiedy była premiera pierwszych Gwiezdnych Wojen, taki był oryginalny plakat do tego filmu. Chyba ktoś coś skopiował, co? Tak na pierwszy rzut oka. Tak mi się wydaje. Hmm. Ktoś coś skopiował. Twierdzą, że nie. A to moje osiągnięcie. Dobra, wróciliśmy. Dobra, króciutka przerwa, bo starszy pan, wchodzimy na Instagrama. Starszy pan musi siusiu. Dlaczego? No bo dużo pije. A dlaczego dużo pije? Bo mam cały czas sucho w ustach ze względu na leki. Tutaj zjedziemy na sam dół. Od samego dołu. Czy tu można się od samego dołu? Nie, no to bardzo krótko, bo tak, można od samego dołu się poruszać. To zaraz opowiem o tym. Mógłbym podłożyć jakąś muzykę, oczywiście, ale uwierzcie mi, nie chcę, żeby ten stream był blokowany, a z tym jest straszny problem. To znaczy, streama bezpośrednio mi nie zablokują, ale zablokują mi na przykład później, żeby w archiwum można było oglądać albo Wooda na Twitchu, albo na YouTubie dostanie czerwoną flagę i zanim nie przeklikam, nie udowadnię, że to jest muzyka wolna od praw autorskich, to będzie zablokowane. A nie chce mi się tego klikać, bo muszę o tym pamiętać, żeby to z powrotem odkliknąć. No, po prostu nie chce mi się. No. Więc wrzucam środowisko bardziej znane tego pana, co idzie siusiać. Fajna chatka, co? Zaraz opowiem o niej. A nie, chatkę muszę zostawić. O, sorry. Ja muszę zniknąć. Mikrofon wyłączyć. Po raz nie wyłączyłem mikrofonu. Dobrze, że się obcięłem. Ha,
Dobra, jedziemy dalej z tym przeglądaniem tego mojej tożsamości. Dlaczego? Dlatego, że to będzie trochę długo trwało. Jestem trochę złośliwy. Yy, mm, Mam na myśli po prostu zaprezentowanie się, żeby po prostu później do tego materiału odsyłać Was wszystkich, tak? Później podsumuję to paroma tekstami, które otrzymałem. Wracam do przeglądarki. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie uszkodzi. Chyba nie. Pomacham znowu, żeby widzieć, że to działa tak jak powinno, bo tam byłem na strumieniu OBS. No machaj łapą. No, dobra. No, prawie 15-20 sekund opóźnienia jest między prawdą, live'em, a tym, co widzicie, nie? Domek w lesie. Kupiłem ten domek w lesie, chyba tylko na złość sobie. No, za namową innych osób. Gdybym to miał robić kolejny raz w życiu nie podjąłbym takiego kroku. Dlaczego? Dlatego, że trafia się tam ewentualnie na weekendy, a urlopy spędzaliśmy gdzie indziej. To było tylko na weekend. Kupę kasy to kosztuje. Żeby ten dom uruchomić, żeby on mógł funkcjonować, żeby te drzewa wyglądały, żeby to mogło działać, słuchajcie, żeby go na sezon uruchomić, to jest kupa kasy wsadzona. Każdy sezon. Ten dach to jest z gontu, ten dach się nazywa z gontu, go trzeba co roku na wiosnę zabezpieczyć, pomalować taką specjalną farbę. Jest tu naprawdę strasznie wysoko. To jest wysokość w bloku mieszkalnym, tutaj ten balkon u góry to jest wysokość drugiego, prawie sufitu trzeciego piętra, więc domek jest wysoki. Jeszcze jest ułożony na skarpie, więc z dolnej części tu wspiąć się na ten dach to trzeba odważnego gościa. No nie wszystkie drabiny starczają. Robili to nie za darmo, a trzeba co roku to pokryć taką specjalną farbą, to poza tym przygotować tą całą trawę nieszczęsną tu wokół tego domku. Słuchajcie, no kosztuje to masę kasy, a po prostu nagle przejeżdżając drugi czy trzeci rok w to samo miejsce w kółko, człowiek już zna każdy kamień. W okolicy rowerem lub samochodem już nie ma gdzie jechać. Po prostu znacie tam wszystko. No. W pewnym momencie bardzo, bardzo strasznie zaczął irytować i drażnić mnie ten domek. No, zresztą pozostałych tam zainteresowanych też. Pomyłka, bardzo wielka pomyłka. Nie komentuję, kupujcie domki w lesie, jeżeli macie na to ochotę. Ja w życiu już tego nie zrobię. Psia. Była moja psia. To jest Fox Terrier. Fox Terrier. White Horse. Trudne. White Terrier jaki był. Ale to była suczka. Jaki ona miała temperament. To było tak kochane zwierzątko. Ona kochała wszystko i wszystkich. A małe dzieci, o Jezus. To był szatan. Ej, ona miała 4 biegi. Ale 4 biegi zawsze do przodu i bardzo szybko. Nie wiem gdzie. Coś podejrzewam, że mam kiepski humor. Chyba było obiecane słońce. To jest obiecane. Dobra, stare czasy. Piwo jeszcze piłem, tak. Było. Fajki palę dalej. Trudno. Jakiś nauk pozostawiłem. Alkoholu już nie tykam bardzo długo. Żadnego. Nawet na Sylwestra szampana. Nic. Żeglarstwo. Nie, posiadam 2 patenty żeglarskie i motorowodny jeden. Zresztą jestem człowiek żaba. Z wodnych patentów mam praktycznie wszystko. Łącznie z nurkowaniem, gdzie nurkowanie mam 3/4 gwiazdkę chyba mam zawieszoną, nie wiem czemu, tam nie doszło do jakiejś tam, no instruktorem generalnie jestem i ratownikiem wodnym, starszym ratownikiem wodnym z uprawnieniami, pełnymi uprawnieniami morskimi i śródlądowymi i też jestem ratownikiem medycznym. Gdyby kogoś to interesowało, uratowałem parę z żyć istnień ludzkich, dokładnie 8, z tak zwanego stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Mam na swoim koncie 8 osób, które żyją dzięki tylko mojej wiedzy i moim sprawnym rękom.
Nie miałem nigdy małego Fiata, chciałem mieć, miałem dużego Fiata, miałem Poloneza, ale w życiu nie miałem małego Fiata. Jeździłem małymi Fiatami, no jak widać, no jestem trochę dużym człowiekiem, facetem wysokim, bo 1,82 m, w kłębie mam, w barach mam, bardzo szeroko, w małym Fiacie wyglądałem śmiesznie. Nigdy nie, ale fajnie się jeździło. To generalnie jak w nim w środku podskoczyłem, to ten mały Fiat też podskakiwał. O, komu się żaglówka wywróciła, nie każdy jest dobrym marynarzem. No taki niepisany obowiązek jest, że jeżeli jesteś w pobliżu, to należy udzielić pomocy i taką żaglóweczkę odwrócić. No, z kolegą dalej tam, to jest chyba ten osiedle, tak, to jest tam na Kaszubach, bardzo długie drzewo, takie duże, grube ścięte i ten dom do góry nogami wybudowany. Gdzieś, nie wiem gdzie. Czemu ja nie pisałem opisów? Kreta. No tak, Kreta. No, to bardzo znane zdjęcie. No, praktycznie jeżeli z Grecji, z wysp macie w pocztówki zdjęcia, to jest to zdjęcie. Malediwy. To jakiś obrządek był chyba, ceremonia taka ślubna. Pięknie tam zachodzi słońce, ale tam słońce zachodzi tak. Jest noc. Bo to jest prawie na równiku, nie? Tam nie ma czegoś takiego, że szaro, szaro, ciemno. Nie, tam jest i jest noc. Raz miałem taką przygodę, że właśnie podczas zachodu słońca poszedłem do kibelka, wyszedłem z kibelka, była już noc. Malediwy. No, Malediwy, powiedzmy. Nie, jest. Kolejne jakieś wyspy. A, to już widać stonowany pan, spokojniejszy się robił. Pewna przygoda w moim życiu, nie rozmawiamy o tym. Kolega Sławek, pozdrawiam gorąco. Jak widać na kejcie nie tylko się pływa po wodzie, jeżeli są odpowiednie warunki, można śmigać po polach, gdzie leży po prostu śnieg. Słuchajcie, ekstremum bajka. Dlaczego? Kejty są mega kolorowe i teraz sobie wyobraźcie, zima, wszędzie tylko biało, tak blablabla. A tu nagle jedziecie i widzicie w powietrzu kolorowe, piękne kejty letnie, fruwają, jeżdżą. Żeśmy całą obwodnicę Gdańska zatrzymali. Było nas tam 4 lub 5. I to było chyba pierwszy czy drugi raz, żeśmy zaczęli to próbować. Szło fajnie. Nie ukrywam, no zabawa przednia, ale co? Jeździliśmy dosyć blisko obwodnicy, bo dosłownie z tego miejsca, gdzie jesteśmy, może jakieś 500-600 metrów właśnie w stronę nosa kolegi Sławka, już była obwodnica. Jak oni to zaczęli, zatrzymał się jeden samochód, drugi autokar się zatrzymał, słuchajcie, obwodnica stanęła. Zaczęli ludzie zdjęcia nam robić i tak dalej, no baja. Heh. No cóż, ja tu będę komentował. Jeżeli jestem nerdem, spróbujcie kiedyś ze mną się tak po nerdowsku wejść do wody, coś zrobić. W wodzie mi nikt krzywdy nie zrobi, nawet rekin. Możecie się spróbować z tym nerdem. Ten nerd nie wiem jak to opisywać. Po prawej stronie ten wyższy nerd to ja. Po lewej stronie mojej, tak, po lewej mojej stronie to drugi nerd, kolega, też były piłkarz, sportowiec, pan Sławek, gorąco go pozdrawiam, też ma swoją stronę, bardzo wielu oglądających, jest bardzo aktywnym człowiekiem, pomimo pewnych kłopotów z sercem, dalej pływa w zimę. To jest ten człowiek, który w grudniu, jak usłyszał tylko, że jest odpowiedni wiatr, wziął kejta i popłynął po Zatoce Puckiej poszedł popływać, tylko miał jeden problem. Nie wszędzie puścił lód. Musiał skate'em zasuwać na środek zatoki, żeby tam się zwodować i tam pływać między krami dosłownie. Robił to facet. Jesteśmy nerdami. Jeżeli to są w waszym wydaniu nerdy, to ciekawe, co wy robicie. Chciałbym obejrzeć właśnie nerdowskie życie, a macie tam lipę na tych profilach. Malediwy. To była strona Płaszczki, tak, bo ta wyspa miała, to są atole takie. Jedna strona południowa, na której był nasz water bungalow,
była taką bardziej przyjazną stroną, mniej, jakby to powiedzieć, tam ryby były zwykłe, kolorowe, można było z rurką nurkować, ale też ta wyspa miała południową, to już jest południowa część, bardziej tu pływały te manty agresywne i małe rekiny tu dopływały. I tutaj się już ludzie tak rzadko kiedy kąpali, nawet były ostrzeżenia, żeby tu nie wchodzić do wody, bo głodna ryba może ugryźć w nogę i tak dalej, ale tu się w nocy manty karmiło. Ten nerd umie zejść pod wodę i to bardzo głęboko, a nawet kogoś uratować spod wody, wiecie? Ten nerd potrafi to. Mam nadzieję, że wasze nienerdowskie życie właśnie jest takie, że potraficie takie rzeczy robić. Nie. Nurkowanie na jakąkolwiek głębokość nigdy nie stanowiło żadnego problemu. No. O, zaskoczenie. Jednym z centrów handlowych bardzo, bardzo długo, na Harburgu, zaznaczam, nie w Hamburgu, tylko Harburgu, nie było choinek. I nagle jednej zimy jadę, patrzę, choinkę sobie wystawili. Powiem, że właściciele tego centrum handlowego, no, nie są jakoś bardzo blisko utożsamiani z choinkami. Nie wiem, czy siła reklamy, czy siła naporu. Nagle choinka się pojawiła chyba po 5 czy 6 latach. Nur, żadnych stroików, nagle przepiękna choinka. Rzeźno, welcome tu. To chyba kolejna już zima. Zdjęcie już opisywane, zapraszam do mojego zespołu. Zdjęcie, które mi pewien bank ukradł do swoich fotosów. Tak, ukradli mi zdjęcie. Powiedz też, cześć, panie X, a wy macie te niki. XDP, nie przeczytam tego, ok? Zmień sobie nick na taki normalny, który dałoby się czytać, ok? Nie, no możesz tym nickiem się dalej posługiwać, o. Nowa jakość, zacząłem wprowadzać, na tym też było bardzo wiele filmów. Zapraszam do zapoznania się. To nie jest fan klub, to nie jest religia. Co jeszcze mi powiedzieli o tym? To też nie jest przepis na zdrowe życie. To jest po prostu użycie bardzo nowych narzędzi AI, tych co mamy obecnie nawet w telefonach, do polepszenia, jakby powiedzieć, polepszenia jakości swojego życia i pewnego mentalnego myślenia o swoim otoczeniu, wpływaniu na niego, nie przejmowaniu się bardzo wieloma rzeczami, przede wszystkim opinią ludzi. Ja to jeszcze robię, ponieważ jeszcze wierzę w was. Wierzę w to, że tli gdzieś się tam normalność wśród was, tylko tą normalność trzeba powalczyć, trzeba ją wydobyć i wtedy będzie fajnie. Często stajecie za barkadą jakichś takich właśnie głupich rzeczy, dlatego mam strasznie ograniczone czaty. Między innymi, no. Już mogę wam powiedzieć, że około 13 osób wyleciało z 4 czatów, które mam obecnie uruchomionych do tego streamingu. Sami sobie to robicie. Lecz rodzą się nowe przyjaźnie. O, to mnie zafascynowało właśnie w Destiny 2. Ta grafika z tą muzyką. Nigdy nie byłem za... Przypominają, że jedność jest Nigdy nie naszą byłem jakoś tak największą siłą. bezpośrednio zaangażowany w gry. Wiedziałem, że one istnieją. Budowałem serwerownie i sieci Miasto komputerowe będzie dla grajcowni Lecz pierwszych, rodzą nie? się nowe przyjaźnie. I to było jakoś tak poza mną, no po prostu nie starczało mi czasu na granie. I w pewnym momencie, jak weszłem właśnie w świat gier, dużo przeglądałem, które chciałbym się interesować, był Cyberpunk nadal mam zainstalowany, GTA 5, nawet Fortnite mam zainteresowany, i jakieś tam osiągnięcia miałem, ale nigdy mnie tak nie wciągnęło jak właśnie Destiny 2, Miasto będzie jak poznałem tą grę od podszewki. O, to jest kolejna taka alternatywa, po prostu kiepska jakość jest. Wtedy jeszcze nie potrafiłem tego wydobyć. Właśnie Podróż, Journali, przepiękna sprawa, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale muzyka z tej gry, bo to jest taka pseudo-gra, to nie jest gra w postaci, jakbyście sobie to wyobrażali. Muzyka z tej gry dostała Oscara. To jest piękna. I właśnie o taką postacią się poruszacie, poznajecie ten świat, on jest dosłownie niewielki. W sumie na upartego 45 minut możecie całą grę przejść od punktu A do Z do końca
Są eventy, można tam robić to w różny sposób. Ale słuchajcie, obrazy i muzyka w tej grze robi tak, dech zapiera. Nie, no. Oczywiście to akurat mogę streamować, bo to jest remix i oczywiście ten pan udzielił mi zgody na udostępnianie jego materiałów w internecie, więc pozdrawiam, Marek, robisz mega robotę. No, robisz jest mega. Rudy są fajne. Dobrabiałem materiały, oczywiście nie streamuję nigdy tak, tylko jestem na słuchawkach tylko po to, żeby sąsiadów nie wkurzać, bo jak wiecie, jak się montuje materiał, to trzeba milion razy powracać do tej samej sceny, docinać, przecinać, ale wkurzam sąsiadów wtedy. Dlatego jestem na słuchawkach. Nie jestem taki łoś, który każe słuchać swojej muzyki sąsiadom naokoło. O, szanuję też to. Zresztą mam bardzo cichy dom. Tutaj byłem jeszcze w grze, którą uważałem, że jest fajna, później mi przeszło. Kolejny obraz, który mi Ściga was kradli. teoretycznie prokuratura, ale To jakieś komentarze były. A tutaj już właśnie pierwsze kroki z Destiny i to jeszcze były, chyba na PC-cie było. To jeszcze było na PC-cie. Dopiero później się przesiadał na playkę, bo jednak inne wymogi do streamu, komputer inaczej pracował. Nie. Po prostu moja decyzja. Miałem doświadczenie i od strony PC-ta i od strony playki. Uznałem, że na playce będę się lepiej bawił. A tu proszę, Fortnite. Tak, żeby nie był gołosłowny. Ja się Fortnite'em umiem bawić, nie uciekniecie mi. Ping, 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 ping. Dziękuję. Królewski strzał. Tylko nerdy tak umiem strzelać. Rwalnie złączona z naszym wrogiem, No i oczywiście świat też że nieuchrony nie prowadzi do naprawdę mocno brał. Czyż nie widzisz? Jakie I w ogóle jak wszystko wciągnie się w historię Destiny, jest co tam oglądać, jest co czytać. To już będę przelatywał, bo nie będę was męczył Destiny. Materiały po 80 godzin macie w materiałach na żywo. To chyba jakiś boss główny, który zasłużył na to, że jest. A to w kolorowym świecie tego bladego serca, nie? Tak, tam się ładnie streamuje. A tu jest kolejna opowieść. Narracja wprowadzająca do tego całego Ale gdy tego. świadek Tutaj zaoferował kolejna, mi to wieczny już żywot, po tu wojnie z z tobą. świadkiem. Jest tego trochę. wielki zamęt GTA 5, żeby nie było, że gram tylko ciosy, nie? Ja też miałem tam GTA... Chyba całą fabułę zrobiłem GTA 5, tak do końca myślę. Później już te fabularne wątki... Tak. No samochodziarz jest to jak na świecie. Fajna rozrywka. gówno nic nie uratowali. Put me light. No jeszcze na nogach. Omawianie problemu zielonych. Tyle mogę powiedzieć o tej właśnie polityce zielonej. Ten gość. A, to dalej. Ciągniemy. I co? Jeden strzał spod krat. Nawet nie było widać. Strzeliłem tam, gdzie dźwięk przyszedł. Skąd przyszedł. Dziękuję, do widzenia. Nie ma o czym gadać. A to właśnie moje materiały dotyczące, to był wstęp do materiałów AI. Dotyczące, no niestety, słabo się to przyjęło. Słaba była oglądalność. Oczywiście każdy chce to AI, każdy chce o tym gadać, robić, ale tego nie potraficie. Nie wiecie, co to jest AI. You are a real boy. At least as real as I've ever made one.
Tu były dwa elementy AI skrajne pokazane. To nowa jakość, właśnie ten mój wstępniak, który jest u mnie na stronie, mówi właśnie o tej nowej jakości. Tam jest trochę materiałów. Musicie sobie to zatrzymać i czytać, jeżeli Was to zainteresuje. Można u mnie znaleźć więcej rzeczy dotyczących właśnie nowej jakości, na czym to polega i z czym to się je. No tu przepiękne obrazy z Destiny 2. To jest podczas gra, to jest normalnie gameplay. Tak wygląda gameplay. To nie jest intro, tak jak właśnie można się na bardzo wielu stronach, grach przejechać, że o, widzicie, takie kurde fajne obrazy, muzyka, a to były tylko taki, wiecie, ulepszenie do gry, a sam gameplay gówno wart. To jest oryginalna gra, w środku tak gracie. Dlatego tak mi ta gra To już są moje materiały wideo dotyczące, coraz bardziej do YouTube'a się zbliżamy. Który po prostu łamie zasady dotychczasowe. Nie na zasadzie, że po prostu będę przychodził na czerwonym świetle. Zaraz o tym powiem. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Nowa jakość, polegająca na tym, No że właśnie, dotychczas wtedy to, mnie co już zazwyczaj doświadczyło było takie pewne takie rzeczy teoretyczne, związane z YouTube'em, powiedzmy, że zacząłem o tym wszystko opowiadać, że wszystko nie co będę jest, łamał zasad, wartościowa, ale wykształcona, jest praca. nie muszę się ze wszystkim zgadzać. Dalej Destiny 2. Nowa jakość. Na pytanie, czy udzielałem wywiadu w Białym Domu? Tak, udzielałem wywiadu w Białym Domu. Każdy nerd to robi. O 5 rano, czy o 6. A tu taką kołysankę miałem przygotować. Przygotowałem, podobała się. Nawet na jakiś konkurs pojechała. To są oryginalnie moje zdjęcia. To są moje zdjęcia, moje wideo. Hej, witajcie. Oto wideo, materiał udostępniony przez mojego kolegę Ali. To zależy od Was. Zapraszam na materiał. A powiedz o dronów, od latania dronami. Dostałem ostrzeżenie od Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że jest pilotem dronów i to dobrym i ma na imię Ali. To nie ja wyciągnąłem. To nagrywał w Sylwestra. Nie tego, to poprzednie Sylwestra. Nad Hamburgiem. Jeżeli Wam się spodoba, byście chcieli więcej jego pracy zobaczyć, zapraszam o opis w komentarzach. Jeżeli takie się znajdą, udostępnię więcej materiałów lub... Hej, witajcie. Jeszcze raz zaznaczam. Więc jeżeli się decydujecie dalej na takie twierdzimy, słowa, że jestem chociaż nerdem, muszę powiedzieć, że u moich znajomych nie z chciałbym Polski, poznać wasze życie, nie nerdowskie. To są wszystko moje materiały. No to już ostatnie wakacje i ostatni pełen problem. Jeszcze tego lata. To jest seria, której nie zakończyłem. Dosłownie chyba zostały mi tam 2 filmy. Zwykły szary dzień. O tak wyglądacie. Ale moje dni tak wyglądają. Opowieści, takie tam przechadzki po morzu. Udzielanie, robienie, kręcenie filmów. Łamanie pewnych barier, wchodzenie tam, gdzie nie powinno wchodzić. To znaczy nie wolno, tam wolno wchodzić, tylko no ja nie powinienem tego robić. Katedra w Oliwie. No, z kolegą żeglowanie. Takie nerdowskie życie, słuchajcie. Tak, każdy nerd tak robi. Tłumy ich spotykam na placach, w miejscach. No niestety. I dupa się zesrała. Co niektórzy mi życzyli bardzo fajnych życzenia fajne mi robili. A tu tłumaczyłem, że mam nogi chory, a nie głowę. Niektórzy tak do tego podchodzili. Okej, to już chyba tak, to ostatnio już tam
Jakieś laurki dostałem, dobra. To był Instagram. To dlatego przeglądam, bo to jest powszechnie dostępne. Mogę to robić. To są moje materiały. Ja się udostępniam. Teraz jesteśmy na YouTubie. Jest tu tego. Oczywiście cały materiał na żywo. Ja go ograniczam. Teraz jesteśmy tutaj na żywo. Ciekawe, co się stanie, jak ja to kliknę. Ja się udostępniam. Bardzo się pozdrawiam. Jesteśmy na YouTubie. Jest tu tego. Oczywiście cały materiał na żywo. Ja go ograniczam. Śmieszne to jest to, co? Tutaj na żywo. Można... Ciekawe, co się stanie, jak ja to kliknę. Oj, zaraz powstanie. Lustro takie powstanie. Albo jest ograniczenie, chyba. Mam chyba 3 albo 4 zrobi takie kopie. A nie, już robi kolejne. Już robi kolejne. Lustro takie powstanie. Znana scena z Gwiezdnych Nowych Wojen, kiedy to dziewuszka wpadła do tej jaskini, nie? I ona tam z takim swoim echem rozmawia. Widzicie? Zaczynam się mnożyć tam. Tam będzie się mnożyło. Dobra. Nie na trykach, nie na bajerach. Na żywo ograniczam do 20 paru zawsze materiałów. Z tego względu, że no, nie chcę się narażać ani YouTube'owi, ani Twitchowi i po prostu no, wiem, ile ważą takie właśnie filmy po 6 godzin, 5 godzin, tu mamy 7 godzin, 9 godzin, 11 godzin jest tu jeden odcinek, proszę. 11. Wiem, ile ten materiał waży i po prostu mógłbym więcej zachować, ale no, chcę być w porządku. Są pewne niepisane umowy, więc stare wylatują, wchodzą w to miejsce nowe. To dotyczy też Twitcha. Dlatego nie ma zostawionych łudów dużo starszych, ponieważ no, nie chcę im nadwyrężać, jakby to się powiedzieć, znajomości. Shorty, które no, zaskoczyły mnie ilością wyświetleń, to są po 1000, po 1500. Jest ich sporo, można przeglądać. Zresztą długo nie potrafiłem wejść w technikę shortu. Nie wiedziałem, jak się z nią zmierzyć. Te formaty rozjeżdżały mi się cały czas. Jeszcze jedna kamerka. Jeden ze starszych Zaraz ją shortów. zobaczymy. To jest oczywiście ta kamerka, która mniej powinna pracować. To Nie jest umiałem, właśnie nie umiałem budować shortów. I mówię, jakieś nowe, fajne rzeczy tam wyszły w niej, będzie trzeba tam pozaglądać do tego oprogramowania. Nie wiem, czy widzicie właśnie z tym sztucznym oprogramowaniem, jak sobie to chińskie działa. Bo ja widziałem właśnie to co mam teraz. Jak to zawsze. No moja fobia, Truman Show. Zjawisko Truman Show. Zapoznajcie się z nim. No proszę, pod nogi. Poczekajcie, muszę wyskoczyć stąd na chwilę Pokażę wam zjawisko. i wyłączyć Ci opisy. młodzi ludzie, ci, co właśnie wsiedli. Muszę wskoczyć na swoją stronę główną, włączyć jakieś wideo muszę włączyć, żeby było bezpieczne, to pieski, coś bezpiecznego, wiadomości. A, tutaj mamy, dobra. Pośladki, manipulacji najlepsza jest pani. To napisy To są wyłączyć. bracia Piotr i Grzegorz. I kłócą się z sąsiadem tak, że w ruch idą się. Siekierę zada. Mama tych panów dłubie w ziemi. Pani weźmie tą motyką coś porobi, bo my do odcinka Dobra, nie, bo mi potrzebujemy, po prostu ale... napisy wchodziły niepotrzebnie. To już jest mój kanał. Wracamy do shortów. Będziemy przez nie lecieć. Nie będę wszystkich komentował i opisywał. No to masa czasu by zajęło. Aha, tam na efekcie Truman Show skończyłem. O, bardzo ciekawa rzecz. Jedziemy, może pogramy. No proszę, pod nogi wchodzić, kurwa. Ja muszę chyba dać głośniej tutaj teraz. No to... Ci młodzi ludzie, ci, co właśnie wsiedli. Teraz zobaczcie. Pusto w chuj. Tam, żeby było, bo Drugą gra była stronę. dosyć głośna, Pusto. materiału short. Ja przechodzę, Przycięte to nie, dźwiękowo, to ponieważ kurwa trzeba mi na nogi wskoczyć. YouTube tak
Co za życie. Ogranicza pewne warstwy. Ja. Nie ma A czegoś później takiego, mówią, że mam można fobię. Nie mam zainstalować rdzeń Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy. Wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. renderowane te materiały. Żadne Tylko, że pusto. przeze mnie muszą A być mi musimy renderowane, ponownie bo przyjechać. w czystej postaci filmu Jeszcze nie da foki się strzelali. Co za ludzie. wrzucić do YouTube'a na przeglądarki. Jedziemy. Nie wiem, jak to Nie zawsze. renderowane, a same Sprzedamy, dupę sadzamy, jedziemy, może pogramy. O, proszę, pod nogi wchodzić, kurwa. Całe metro, patrz, pokażę wam zjawisko. strasznie na coś. Ci młodzi ludzie, o, ci, co właśnie Tak, wsiedli, przejechali mi po palcu. To obroty jajki są wygenerowane, ale drugie są fajne. I się włączyło. Ściga was teoretycznie prokuratura albo FBI. Jesteście na podsłuchu. I on To kosztuje muszę to włączyć. A do tyłu idziemy. ściga was teoretycznie nie wiem, jak to za... I jeszcze jedna kamerka. Wyłącznie ograniczenie. Zaraz ją zobaczymy. Takich materiałów. Nie rozumieć czasami działania tego YouTube'a. To już są materiały wygenerowane sztucznie, po prostu nie chciałbym się nad nim siedzieć tyle. Na pewnej aplikacji mam taki system, który mi pozwala shorty robić krótko, które ja tu miałem przygotowane materiały. No powiedzmy, no tutaj zaczniemy. Od koza ucieka, bo to już chyba wtedy potrafiłem robić dobrze. Koza. Ona tak patrzy. I ganią kozę. Koza ucieka. Idzie, no. Drzwiami bardzo szeroko. I teraz kozy. Koza się chowa. Koza bazuje. Znowu będą za kozą. Wiem, że to jest reklama buty. Ale koza miała zły dzień. To jest żart. Simona, wiem, że jesteś wesoła dziewczyna i masz dystans do siebie, potraktuj to jako po prostu żart. Ej, czy wy też tak macie, że jak jest tydzień zjazdowy, to już za nic się nie chce nic gotować w domu, jeść w domu? Dokładnie o tym samym pomyślałem. Tylko że moi koledzy raczej się stołują w takich miejscach, w takim. Najczęściej po zachodzie słońca, ale to nie jest reguła generalnie. O, czy w takim miejscu? O, Dwa ostatnie. Pozdroń woda. Kopłoczka nie przejdzie to obojętnie, tak jak ja. no nie Też mi się mogłem tego tak klikacie zostawić. na pączki. Nosiłaś, Iwonka, przeróżne warkocze, kucyki, koki. W takim razie rzucam ci event, wyzwanie. Zrób to, please. Jak obejrzycie, to zrozumiecie, o co mi to rozkazy chodzi. były jasne. Stary. No dobra. Komentarze, opowieści. Dlaczego to pokazuję? Będę to pokazywał, bo chcę mieć długi materiał o tym właśnie, jakim to jestem nerdem. A to już znacie, bo ten rysunek jest przerabiany, zależy od jakiego formatu. Poziomo, Cały misterny plan też w pizdu. Raz, dwa, Jeszcze trzy, róbcie to, odpoczywajcie. 4, 5, 6, 7, 8, nie. Cześć, mam na imię to Weronika. nie, Pozdrawiam to nie Ciebie, pomaga. Weroniko, ale masz w opisie Kasia. Zensren, Przeczytałem Kasia, nie działa. ale cieszę się. Jeżeli siedzisz Pozdrawiam, dupą Weronika. przy Bardzo misce ładnie ryżu w świątyni przez cały dzień i nic innego nie robisz, może to wtedy pomaga, ale tak, to jest Co było o tym fake wpis, shui? fotomontaż, yoga, miejsce, oni zen. siedzą, mają te od jazdy. maja, włącznie tego roku,
Robię sobie twój głośniej. rachunek za prąd wyniesie 72 euro. A, to po i tych 58 zielonych zmianach. groszy. Dobra, uciekajcie. Nie wy, to następnych złapię. Ja sobie te 10 euro odzyskam. Dokładnie. Nie robiąc nic nikomu, znowu mamy zatarg. Znowu Zielony Ład narusza moją sferę ekonomiczną, która jest tak bardzo cieniutka. Muzyczka. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy. Wątpliwości budzi tylko stan mej Słyszycie tę głowy. piosenkę? Ja tę piosenkę już wykorzystywałem ponad rok temu, a ona teraz robi przebój. W pizdu i wylądował. A tu materiał dla Niemców, bo strasznie nie umieli używać translatorów. Dla nich specjalnie przygotowywałem translatory. Użyte są wiele języków, niemiecki, angielski, turecki, brytyjski, jest pełna gama języków, a oni nie potrafili włączyć, kurde. Oni mówią, Maciek, mówisz tylko po polsku, mów po niemiecku. Jeszcze jest po niemiecku, tylko sobie kliknijcie. Mam nagrać im film, jak się włącza napisy. Przełącz na automatyczne odtwarzanie. Jest niemiecki, który macie napisy po niemiecku. No niestety, to już tutaj. Moja porażka. Słuchajcie, podzielę z wami się jedną tutaj informacją. Wesoła rzecz, no, miałem wizytę u lekarza, taką zwykłą, kontrolną. No i ze względu na to, że ostatnio, jak wiecie sobie, pozwoliłem na to, żeby prawie 6 godzin być na nogach i ostatnio bardzo dużo siedziałem, pracowałem przy komputerze, no te pionowe sprawy spowodują to, że mi strasznie puchną nogi, zwłaszcza prawa bardzo mocno puchnie i do tego strasznie boli. Na co opowiedziałem to pani doktor, ona mówi, to pokaż to. Ja mówię, no dobra, ja mówię, spodnie, skarpetki zdjąłem. Ona tak patrzy, ona mówi, ale ci noga spuchła. Ja mówię, no. Ja mówię sobie, tak myślę, no brakuje jeszcze, żeby powiedziała, że muszę iść do lekarza. I wiecie co? Ona powiedziała, że muszę iść do lekarza. Ja tak na nią spojrzałem, a że ona dobrze wie, że nie jest jedyną osobą w tym pokoju z dyplomem, no to się zaczęła śmiać, no ja też się zacząłem śmiać, no. Przyszedłem do lekarza, żeby lekarz mi powiedział, że ja mam iść do lekarza. To jest medycyna. Level hard. Poszedłem do lekarza, ale że mam iść do lekarza. A nie wyzwanie, przylecieli pomóc. A? Musieli mnie zabrać helikopterem. Słuchajcie, podzielę z wami się jedną tutaj informacją. Wesoła rzecz, no, miałem wizytę u lekarza. Widziałem po prostu, że są taką zwykłą, kontrolną. No i ze względu na to, że ostatnio, jak wiecie sobie, pozwoliłem na to, żeby prawie 6 godzin być na nogach i ostatnio bardzo dużo siedziałem, pracowałem przy komputerze, no te pionowe sprawy powodują to, że mi strasznie puchną nogi, zwłaszcza prawa bardzo mocno puchnie i do tego strasznie boli. Na co opowiedziałem to pani doktor, ona mówi, to pokaż to. Ja mówię, no dobra, ja mówię, spodnie, skarpetki zdjąłem. Ona tak patrzy, ona mówi, ale ci noga spuchła. Ja mówię, no. Ja mówię sobie, tak myślę, no brakuje jeszcze, żeby powiedziała, że muszę iść do lekarza. I wiecie co? Ona powiedziała, że muszę iść do lekarza. Ja tak na nią spojrzałem, a że ona dobrze wie, że nie jest jedyną osobą w tym pokoju z dyplomem, no to się zaczęła śmiać, no ja też się zacząłem śmiać, no. Jeszcze autofokus. Macie prawo odmówić obsługi takich klientów, a po polsku wziąć za mordę i wywalić z knajpy. Nie. Ja bym tak zrobił. Wisi mi to, jedna kola. Na razie pozdrawiam gorąco, cześć. To też jest Więc te materiał, 10% mogliście sobie już odpuścić, ale rozumiem, marketing muszę kazał. z tym walczyć, bo często jak nie widzą z Dzięki, kamerą, cześć. robią dziwne rzeczy. Tak, teraz dzisiaj pozdrawiam. Współpraca jest taka. Nie można się na tej firmie Takie coś zawieść, w powietrzu robią wszystko dziwnego na coś takim wisiało. poziomie. Często nie płacić za swoje posiłki, często właśnie wykorzystywać właśnie tą No całą właśnie, to, co robią sytuację YouTuberzy. z tym związaną. Syf I jest taki, to z którym bardzo nie chcę być niesmaczne. nawet mierzyć, a dostaje etykietkę YouTubera.
get out. Są to knajpy tak zwane rodzinne, dziedziczone z ojca na syna, często może nawet i z dziadka ojca na syna, tak? Miejcie do siebie szacunek. Nie tędy droga. To jest pomyłka, to jest straszna pomyłka. Przede wszystkim firmy marketingowe, żeście dali niezłej dupy, żeście wynieśli na ołtarze nie Cały materiał macie prawo zapraszam, jest tam odmówić obsługi takich opowiadał klientów, a właśnie po polsku o wziąć za mordę i wykorzystywaniu wyrwali sklep. pseudo-streamerów właśnie w swojej pozycji, Ja bym tak zrobił. gdzie publiką ich jest Musimy naprawdę to nie jednak towarzystwo na poziomie wydającą kasę, a to są razie dzieciaki pozdrawiam od gorąco, Coca-Coli cześć. 4 słomę. Więc te 10% mogliście sobie już odpuścić, ale rozumiem. Leci. Szkoda, że to nie mają co odtwarzać. Może jest. Mogę prosić do nas teraz. Pozwolę. Ten materiał nie to pogodzenie. Jest to trwa dokładnie 96 sekund i na podstawie cytatu mogę to inne wyświetlić, ponieważ jest to muzyka o mieście. Witam. Jak widzicie za mną mega I to jest w mojej bunkier. okolicy ten Jest potężny mega bunkier bunkier. postawiony. Wybudowany w Oni okresie próbowali go wysadzić w powietrze, międzywojennym, prawie pół powiększony osiedla i zniszczyli. Nie uzbrojony wysadzili w go. okresie Stoi tak na dzisiejszego. międzywojennym. Nie. Dobra, W czasie II podniosę wojny żołnierza, światowej żeby nabrał tutaj tego kształtu. Kamera nie robi. Takich bunkrów jest w Hamburgu 3 albo 4. 4 na pewno są. Jest dość strategicznym miejscu, ponieważ w linii prostej stąd, jakieś między 5 a 7 km stąd, są stocznie hamburskie. Wiadomo, że no oczywiście w okresie II wojny światowej były tam budowane uboty. No więc przy tak częstych nalotach ten bunkier miał jak najbardziej sens. Dlaczego go nagrywam i mówię? Naoczny świadek, który widział, jak decyzją miasta chcieli go rozebrać w okresie powiedzmy po 80 roku, wpadli na pomysł, że po prostu wyburzą go metodą wybuchową, no, Światła wysadzą jeszcze go w odpuścić. powietrze. No, przygotowali się do tego dosyć starannie, Ile mamy wyznaczyli tego dzień streamu? i wybuchli. Tak wybuchli, że okna w promieniu 5 km we wszystkich domach Zrobię jeszcze powypadały. do pełnej godziny, 5, pomęczę was za karę. Witam. Jak widzicie za mną mega bunkier. Jest mega bunkier postawiony. Myślę, że tak Wybudowany każdy streamer robi. Ma ten taki nerdem, jestem nerdem. To jest O, moja podłogę podłoga, położyłem. Dziura którą mi sam wyszła. położyłem. I teraz wyszła taka tutaj, zobaczcie, szpara. Szpara. Wielka szpara mi tu wyszła. Tu, A naprawdę nie było. Tu Dopiero jak jeszcze postawiłem duża resztę szpara. mebelków, Po zasięgnięciu bardzo wielu Tylko konsultacji i fachowych opinii w internecie postanowiłem to sam naprawić. Przy moim skromnym budżecie i moich możliwościach już naprawiłem. A okazuje się, że najprostsze rozwiązania są najbardziej doskonałe. nie ma szpary. Szpary nie ma. O! Tadam! Temat nie dla idiotów chyba zostanie u mnie głównym tematem. A i przede wszystkim. Tadam! Samolot dopiero zaparkował, zaznaczam. Lotnisko. Nawet jeszcze do niego kabli nie podłączyli. No, Sobie włosy i on już robi hokus pokus czarny. opowieści o Harburgu. Zawsze mamy coś nowego. Niektóre będę przewijał, bo to są oczywiście już materiały związane z graniem. To podczas gry po prostu mam możliwość taką zrobienia fotów i po prostu To jest jedyne, co wykorzystać. można już tu moje poszaleć pożegnanie przy z tą tych grą jest. zakupach. Co mi tam zeszło? Jezus. Też już tam. Elektro ESO, deska. No to teraz jestem eko.
To jest jedyne, co Aj, można... sorry. Puszcz na tym myszce jest ustawiony na maksa. Potrzebne było mi to do No to teraz jestem grafiki. eko. O, to znam. Będzie potrzebne. Pozwoliła mi drugi raz wyjść z domu. Ale wiecie co, powiem wam, że tak bardzo jak z tej rolki, to naprawdę bardzo się cieszę. Powiem wam, że ten licznik faktycznie świecił, ale on nic prócz tego nie robił. Kurwa, czym ja przyjechałem? Spalinówką? Tam to turystyczne, elektryczne? Fuj, działa bardzo pozwolili dobrze. mi To elektryczną prywatne, deską turystyczne? wjechać na B, tą to górkę. nie jest. Tu nie wolno wpuścić do parku. Bo to była Kupiłem prywatna spalinową deska. deskę elektryczną. Pierwsza chyba na rynku, bo to miejsce, w którym byliśmy, to jest kłamstwo. Papa. Tak na oko jestem prawie całkiem zdrowy. Wątpliwości budzi tylko stan mej głowy. Generalnie turyści to widzą. Ale wszyscy tą zasadę złamali. Obejrzałem chyba 78 materiałów na temat wyborów, które się ostatnio w Polsce odbyły. Czekamy na drugą turę. I wszyscy mieli jakąś opinię na ten temat. Mój krótki podróż. A Kiel, wylądowałem w Kielu Co ja zamiast robię? na południu Dzisiaj- Niemiec. Czekajcie. Który po prostu łamie zasady dotychczasowe. Nie na zasadzie, że polityka sposób, albo tak. pogoda. Czasami pozostawić głos z poprzedniego. Co ja robię? Dzisiaj robię coś takiego, że sprawdzam moc mojego biletu, tego Deutsche Ticket, tak? Więc nie wiem, gdzie dojadę, gdzie siadę się napić matę. Matę, może pączka zjem. Dobra, to ze wszystkich kierunków, które wybraliśmy kierunek północ, Kiel, a nie południe. Taki po prostu już jestem. W Kiel, w porcie jestem. Słuchajcie, tutaj są bardzo śliczne żaglóweczki stare. Dobra, Osłony zapraszam do muzeum. oglądania. Ciekawy Kolor materiał. bałtycki się zrobił, do którego jestem bardziej przyzwyczajony. Nawet ten zapach tej wody jest inny. Tak, człowiek z nadmorza czuje zapachy morza. To pachnie po morsku, a nie tam jak w Hamburgu. Ta żółta rzeka, Yangtze chyba się nazywa. I tak żeście się zgodzili na taką potencjalnie olbrzymą inwigilację, który po prostu łamie zasady dotychczasowe. Nie na zasadzie, że po prostu będę przychodził na czerwonym świetle. Zaraz o tym powiem. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwy. Nowa jakość, polegająca na tym, że dotychczas to, co zazwyczaj było takie teoretycznie, powiedzmy, że wszystko gra. Wszystko jest okej. Ładna dziewczyna, wykształcona, jest praca. Czego by tu się czepiać? Odetnij tą kotwicę. Idź w swoją stronę. Wpadłoby wam do głowy, żeby ubrać się elegancko, wziąć sobie krzesełko, wejść w bardzo ładne miejsce i nagrać taki film? Nie. Że zacząłem w życiu robić to, co dawno chciałem i to mi sprawia przyjemność. I z tego powodu jestem zadowolony. I to jest nagle problem. Tytuł będzie głupi. Ja wyglądam jak na pogrzebie. Tak, jestem idiotą i bardzo silnie pracuję nad tym, aby jakość idioty doprowadzić do perfekcji. I tak, jestem pierdolnięty, ale jestem szczęśliwy. Człowiek wygląda jak idiota? Właśnie, ale szczęśliwy idiota. Tego właśnie nie rozumiecie. Bardzo wiele mogliśmy. Muszę sobie to obejrzeć. Pozdrawiam was. Szczęśliwy idiot. To jest facet. A to jest... Już tłumaczę pewne zjawiska społeczne. Widzicie? Nawet linie lotnicze tańczą Jeruzalem.
Pierdolę. Uwierzcie to, co widzicie, te chodzenie sobie latem sprawiało bardzo straszny ból. Uwierzcie mi, że tabletki przeciwbólowe będą tych materiałów innego. Ja chodzę i się uśmiecham i się nie za to przeprosiłem, bo ludzie myśleli, że nie wszystko jest w porządku. Naprawdę to moje chodzenie już się wiązało naprawdę z wielkim bólem. No i teraz to mam takie konsekwencje. Zresztą starają się ignorować tę chorobę, żyć normalnie tak jak to robiłem. Odbiło mi się Widzicie? Tak, ciekawy materiał. Jak nie wyłączać komputera? Witam. Cel podróży to Finkenwerder. Finkenwerder sobie wygooglajcie na mapie. No. A to chyba Gdańsk, który się już nie W pamiętam. ten sposób to ja dojdę do Gdańska. Normalnie. Witam. Tym razem witam Was już z polskiej... Ale jesteśmy nad morzem. Nerdy mają takie właśnie, shorty mają nerdy porobione. Wszystkie nerdy takie shorty robią. To są wszystko moje materiały. A wy nerdy? Nie, wy nie jesteście nerdy. Ja jestem nerdem. No właśnie, to co teraz A wy widzicie, nie nerdy. za Nie jakieś 2 nerdy, wy tygodnie jesteście zamieni kochane się ludzie. w to. Macie takie materiały? Ja się świetnie swoim życiem. Do widzenia. Było fajnie. Marek i Wacek. Duet pianistów. Bardzo fajny. Dobrym. W niedzielę już jesteśmy. Żyjemy sobie, ja mam czas. Rozwiązania zawsze szukaj po prawej stronie. No, skąd się to wzięło? Ostatnio O, grałem zimno z mi kolegą wyskoczyło. w grę, w którą Ja tego gram nie i lubię lubię. w nią grać. i Jedna będę grał. dziewucha mnie tym zaraziła. I Pamiętam, kolega która. Naprowadził mnie Nie kolejny pozdrawiam raz cię. na zagadki. Twoje imię jest na Oczywiście A. w tej zagadce było mnóstwo innych zagadek, Kończy się ale też na A. pierwszą rzeczą, którą było trzeba rozwiązać przede wszystkim było pójście w lewo lub w prawo. No i oczywiście mówię, idziemy w prawo. No oczywiście facet trochę zdziwiony, mówi, ty stary, ale to już drugi raz typujesz od razu rozwiązanie, że dlaczego w prawo? Ja mówię, słuchaj, bo jest taka teoria, to nie jest teoria w ogóle, to jest stwierdzone przez amerykańskich naukowców, że należąc do dużej większości, około ponad 90% praworęcznych ludzi, wszystko będziemy mieli po prawej stronie. Będziemy na przykład mieli po prawej stronie długopisy, szklanki, łyżki, takie rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne do... No to prezentacja jakaś potrzebowała. No też to skończyłem. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku. Jest tego trochę. O. Też właśnie pomyłka w Ladies and samochodach. gentlemen, welcome to the live of Legends. Lebac. Utwory przyplatają mi się dwa szaty. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. Żeby nie zobaczyć wyglądał. Gdyby coś nie ubrałem się specjalną na tą okazję, powiem, że jeszcze 16 lat temu, jak jeździłem do Hamburga, a do Hamburga mój styl życia zmienił się. Tak ubrany chodziłem na co dzień. To był mój codzienny styl do wyjścia z domu. Idziemy dalej. I do pracy, Ladies and tak, gentlemen, nawet poza welcome to no the nie, live po zakupy do lasu of to Legends. ubierałem specjalnie, ale Lebac. to był mój styl na co dzień. Harley Davidson. Dzięki Harley Davidson. Bardzo fajne.
Mówili, bo to dupa, co ty tam wyprawiasz. Nie wiem, dokąd prowadzi ta ścieżka, ale wiele osób tam poszło. Też poszedłem. Jeszcze raz zaznaczam, jeżeli już się zdecydujecie dać mi suba, chociaż tu muszę mówię o tych powiedzieć, że subach. u moich Przypominam, znajomych że czasami proszę o suby, nie z Polski, ale zaznaczam, żeby to były te dawanie mięciutkie suby, te subskrypcji tylko jest takie, bardzo że spontaniczne żeby i was nie zaliczyło do moich nie nastarcza statystyk na żadnego koncie. problemu. Im też A zawsze informuję, nie proszę o słuchajcie, suby z powiadomieniami. bez dzwoneczka. Nie muszę wam No, dupy sub zawracać. mi Po sam prostu starczy, bo jak zaliczy coś się do wrzucę, kolejki dostaniecie moich, tam tylko taką oglądających, kropeczkę. Jeżeli a na te telefonach, powiadomienia to po prostu nie taką będą wam niebieską, dupy czy tam zawracać, jak czerwoną. będę wrzucał nowe Na materiały. komputerze Jeżeli nic nie będziecie przyjdzie chcieli, praktycznie. wejdziecie na kanał, obejrzycie, A nie, tak to kropeczka po przyjdzie prostu nie taka będzie tego. niebieska, ale bez powiadomień. No, jeszcze raz zaznaczę. Mięciutko. Witam. A tu dwie Wizyta wersje u lekarza, filmu były normalna nagrywane. sprawa. Dostałem następne zlecenie do innej praktyki, żeby się skonsultować. Przyjechałem, ale coś poszło nie tak chyba. Według wskazanego adresu trafiłem w takie miejsce. Kościół i cmentarz. Kliniki lekarskie wysłali mi pod ten adres, a tam kościół i cmentarz. Ja mówię, kurde, coś mi sugerują? Zaczynam się martwić, że coś poszło chyba nie tak. Podszedł taki duży pan i się zapytał tylko mnie, A tu z repermanem wycieczka. Też ciekawa. zakończenie słonecznego dnia na plaży, taki jak był dzisiaj. Tam sobie ogłaszam No, niestety, to nowy już- jakość, czyli nowy start. Trzeba coś zacząć robić. Temat już się znalazł. Jakby to powiedzieć, troszeczkę zmienię Uwierzcie mi, że ton, to się stało na ponieważ przestrzeni ja już Przełom ze względu na koniec te lata, rzeczy wrzesień, traumatyczne, październik. które przeszedłem w ostatnim tygodniu, troszeczkę Mamy wpłynęły na teraz mnie, a bez pomocy jakichś połowę specjalistów stycznia, za a ja bardzo w ciągu na razie nie mam do 3-4 nich miesięcy dostępu. Musiałem się musiałem sobie z nimi przeskoczyć sam z tego poradzić trybu, co i widzieliście postanowiłem, że wcześniej, jeszcze będę na bardziej nogach i ostry, tak dalej, będę bardziej tryb jakiś taki wózkowy. już mniej ugodowy, jakiś, Po będę bardziej 3 operacjach, które jakby to uratowały mi powiedzieć, życie. Ja tym dostałem właśnie są bardzo ciekawy, tacy ludzie, którzy przychodzą od i was czegoś cały czas informacje. chcą, roszczeniowi. O, tak, teraz będę Na roszczeniowy. czatach pewne Właśnie. rzeczy właśnie. No Tam aż. sobie ogłaszam nowy Wstyd mi jest tutaj je jakość, cytować, czyli ale nowy start. kiedyś to zrobię. Anonimowo oczywiście. Trzeba coś zacząć robić. Zrobię to, przeczytam wam o tym, Temat jak już co się potrafi znalazł. wychodzić z was czasami. Jakby to powiedzieć, Tam troszeczkę jak zmienię jeszcze chodziłem, ton, byłem już ponieważ chorym człowiekiem, ja zaznaczam. już ze względu Ale na robiłem te to rzeczy na przekór traumatyczne, właśnie które przeszedłem w jakimś swoim ostatnim tygodniu, ułomnością i tak dalej, troszeczkę podpierałem się wpłynęły na bardzo mnie, silnymi tabletkami a bez przeciwbólowymi, pomocy żeby móc jakichś chodzić. specjalistów za bardzo na razie nie mam do nich dostępu. Musiałem się sobie O, złudnemu tutaj, wizerunkowi, który sobą reprezentowałem, ponieważ kiedy mówiłem, że jestem ciężko chory, naprawdę byłem ciężko chory. Może to tak nie wyglądało. Starałem się zawsze być dosyć czysto ubrany. Nie mówię, że elegancko, ale czysto ubrany. Zawsze ogolony, uczesany, uśmiechający się. Prawda? Przecież to tak bardzo łatwo robić. Jak się czujesz? Dobrze się czuję, dziękuję. Oby nie gorzej. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. To było na co dzień. I za to was przepraszam, bo powinienem wyglądać jak naprawdę wymięta szmata, to wtedy może faktycznie by ktoś zauważył, że faktycznie może ten człowiek jest chory. Ale no, nie chciałem, jakby to powiedzieć, utrwalać stereotypów. Złudnemu wizerunkowi, który sobą reprezentowałem, ponieważ kiedy mówiłem, że jestem ciężko chory, naprawdę byłem ciężko chory. Może to tak nie wyglądało. Starałem się zawsze być Musiałem do szpitala trafić, dosyć przejść 3 czysto operacje, ubrany. Nie mówię, że elegancko, ale czysto ubrany. które ratowały zawsze mi ogolony, wtedy uczesany, moje zdrowie i życie, bo byłem uśmiechający się. bardzo mocno zarażony Prawda? sepsą i Przecież byłem to tak prawie bardzo na łatwo skraju. robić. Jak się czujesz? Dobrze się czuję, dziękuję. Oby nie gorzej. A ludzie widzieli trochę inaczej. Właśnie. Ale tak robią wszystkie nerdy. Ale doszedłem do wniosku do tego, że no, w życiu się potknięcia zdarzają i zawsze można się na ten pysk wypieprzyć. Ale ważna sprawa jest to, że jak wstaniemy i co z nas zostanie po tym właśnie, jak upadniemy, bo upaść każdy Parę potrafi, razy ale się już ujebałem na wstać ryju w życiu. i Ale ja ciągle dalej dalej coś robię robić, swoje. dalej być, to tak już
trudno, prawda? Ale doszedłem do wniosku do tego, Filmuję, że no, gram w życiu dalej, się potknięcia mam zdarzają i zawsze fajne można się nowe na ten pysk towarzystwo. wypieprzyć. Ale ważna dobrze sprawa się jest to, rozumiemy, że dobrze jak wstaniemy, nie pracujemy. i co z nas zostanie po tym Po właśnie, prostu jak upadniemy, postanowiłem po bo ostatnich upaść komentarzach. każdy potrafi, ale już To na wstać czacie, po stawkach. i Trochę się dalej coś przedstawić. robić, dalej Tak być, naprawdę to tak jestem, już bo tam w trudno, gameplayu to prawda? mnie nie Ale doszedłem widać. do wniosku do Często tego, ludzie że chodzą no, tak, w widzą życiu się tą potknięcia grę zdarzają i słychać i zawsze można się na ten pysk wypieprzyć. Ale Słychać ważna mnie sprawa i jest tutaj to, właśnie że jest taka niespodzianka. jak wstaniemy, ale doszedłem do wniosku Specjalnie do tego, przeleciałem Ladies and od gentlemen, starych materiałów, a welcome to uwierzcie the mi, że to live są materiały of praktycznie legends. z 2 lat, nie Lebach. z całego mojego życia. Zobaczyliście tylko taki malutki wycinek mojego życia. Zobaczcie, ile miałem do pokazania. Nie wiem, jak to zawsze. Wy mnie nerdem dokładnie było nazywacie. ich 3. Chciałbym zobaczyć wasze nienerdowskie życie. A tak serio, naprawdę, to jest 100% to jest prawda. 3 kolesi, skrzynka piwa, weszli tam na górę i wypili tą skrzynkę piwa. Znam ich osobiście. To nie jest żaden kit. Znam tych Jest- facetów. Obmywa nogi, moczy ręce, Oczywiście dzięki przed ramię, znajomości z klatkę ratownikami i tak dalej piersiową, mogłem taki materiał przemywa nagrać. twarz. Potrzego ratownika w życiu do Przemywa wody, który twarz pokazał, i to jak się należy była zamaczać. katastrofa, tak? Więc mówię, mamy tu w Polsce, no to, Tylko idę gadam teraz o w stronę alkoholu właśnie nad tego wodą, mola, tam bardzo jak on działa na króciutko, słońcu, y, na co tu to już uważać. sposób na odrobienie o tym namoczeniu ud, Jest tego trochę do klatki piersiowej, oglądania, co? przemycie twarzy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, Worry. be happy. Don't worry, be Wiecie, że to wideo jest In wygenerowanie every całkowicie life we have z some ze zdjęcia? trouble, but when Zdjęcie you mi worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. In every life. No, to Czy po prostu nas zmuszają do gry zespołowej? Tak, zmuszają. to rok tylko 2025. Więc towarzystwo nienerdowskie. Pokażcie, co potraficie, pokażcie, co macie. Nie do przesady na to. Powiedzmy. Będę przesadził jeszcze długo, tak jak zieloni zaszli za skórą, tak teraz wyszli za skórą. Będę jechał po podsumowanie mojej pracy, mojej muzyki, gry. Dobra. To już chyba wszystko. A to już jest z ostatnich nowych filmów najnowszych. Ten O, tu też mi się przesadził koleś. bliżej. Bo mówię, że to O, taki ten budynek. obiekt, który macie Ja, teraz w to jest kadrze barokowy, proszę to się do jest filmów dyrekcja przygotować. PKP. Mam to w dupie. Główna Tak dyrekcja ja mówię o PKP tym, co jest Północ, dzisiaj, co widzę na oczy. z wierzchu, A wiem, kto okej, odbudował ten taki budynek, trochę monolit wiem, kto tam komunistyczny, pracuje, ale o słuchajcie, tym w mówię. środku. A nie W środku bawię baja. się w Po historię prostu Gdańska. samo Jakby wejście, miały hol naprawdę główny, ochotę, to dopiero by dek w piersiach. tutaj kręcił, Nie wiem, a czy będzie z otwarty, boku czy bym siadł, wziął wpuszczą. komórkę i zaczął wam czytać Zajrzeć chcę. Może informacje się YouTube'owe przejadę czy tam googlowskie, w które bym tam czwartek z kimś, posiadał, no. bo Po mam parę co rzeczy będę do głupot? obejrzenia, Mówię ale wam, szybko, co mam, co nie widzę, będę co za dużo o, bo to chrzanił, ale to barokowe. jest właśnie ten Nie obiekt, robi mi to, że to Inne barokowe. obiekty, które mi się uda bliżej. Wyszedłem, I przewietrzyć. tak o swoim mieście wiem dużo więcej niż wy o waszym, panie Przydółki. 3 dni w domu non stop to trochę łeb wali. Ten szczanic z pszczółek. Trochę się przewietrzyć, ale śnieżek pada, jest fajnie. O, śnieżek pada. Zeszłej nocy napadało jeszcze więcej tych białych. Przeklinam. Wyszedłem, przewietrzyć. Całe łapy mam w pęcherzach od łopaty. Jestem pewien, że pług śnieżny czeka już za rogiem, żeby wyjechać, jak tylko skończę odśnieżać drogę dojazdową. Skurwysyn. Samochód jest pogrzebany pod wielką górą białego gówna. Wesołych, pierdolonych świąt. Jeszcze
Oczywiście ten cały plac tutaj związany. Dobra, to już Tu są coś najnowsze budują, nie materiały. wiem, może Wracam do dalszą swojego część. kanału. Tu Co tam jeszcze można znaleźć? No oprócz materiałów, które mówiłem, tutaj jest tego masa. O, to jest obcinane. Naprawdę, uwierzcie mi, że to jest obcinane, bo przez to, że moje filmy są teraz strasznie długie, bo niektóre mają od 6, 10, 11 godzin, jest między nami a między YouTube'em no, niepisana umowa, żeby nie przesadzać w takiej całkowitej masie tych wideo. Okej. Ja mam wykupione pakiety Prime, mógłbym mocniej przeciążać konto, ale z własnego doświadczenia wiem, że tak 3/4 masy, którą można osiągnąć, to jest dużo. Nie należy przeginać strony. Podcasty to jest bardzo mało, 48 odcinków. Tam tutaj Łapał. były modlitwy, kościół trochę Tak, bo to ze względu na świętą niektóre są Brygidę, która wspólne jest w pobliżu i wsparcie podcastów i tak. kościoła. Jeździłem takim wózkiem. Protesty ale jak najbardziej tam było. zrozumiałe w tamtym momencie i tak. Playlista to jest moja, wrzucam tam utwory, które są tam z MCD powiązane, one praktycznie tworzą, jakby to powiedzieć, muzykę, którą można puszczać w internecie. Ja tam nie robię. Już, po co mają mi wieszać streamy? No? A mogą to robić i robią. To znaczy nie ludzie, tam są boty. Tu są praktycznie filmy, które umieściłem przez te niecałe 2 lata w YouTubie. Ta praca to jest niecałe 2 lata tutaj, co wszystko widzicie. Ile jest tego? Nie liczyłem. Nie wiem, czy są jakieś statystyki. Nie wiem, od pierwszych takich materiałów, które umieściłem 8 lat temu. 8 lat temu już umieściłem pierwsze filmy, a na YouTube jestem obecny od ponad 20 lat, zarejestrowany, a YouTube'em już się dużo wcześniej interesowałem. Więc gdzie nerdy jesteś? Ja nerd, ten. Jury, podróż. Mega. Jaka tam jest muzyka, jakie obrazy są, co tak z jakości zjechałeś? O, nie ma wyższej jakości. Czy on będzie wyskakał po następnych filmach? Nie, nie będzie skakał po następnych filmach. Ale mógłbym stworzyć z tego playlistę, wtedy playlistę on by sam odtwarzał. Na czym by tutaj się skupić? Jakiś film puszczę wam, a ja pójdę się załatwić. Stary któryś film, bo tam na pewno nie zaglądacie. Gdańsk któryś. Tak, żeby chwilę poleciał. Ciekawy film o życiu. Na coś narzekałem. Oglądamy. Nowa jakość. Ja znikam, będę za chwilę. Co ten magiczny przycisk? Polski sklepie, chyba podążasz w nie tą stronę, co trzeba. Ale się dzisiaj nagrałem filmów, miałem coś innego robić, będzie coś innego. Dobra, bajka. Ciao, cześć, na razie. Już tłumaczę, co nagrywam. To jest taka ulica, to jest taka uliczka tutaj na Harburgu, która była kiedyś takim miejscem, no powiedzmy centrowym. Tutaj po prawej, tu po prawej była taka jeszcze galeria, nie zniknęła, City Galeria. Po lewej też była druga galeria handlowa. Było bardzo dużo sklepów, Deichmann tu był między innymi. Było dużo taniej niż w centrum. Było naprawdę ogrom było tych sklepów tutaj. Do wyboru, do koloru, oferty, angeboty, słuchajcie, przeceny. Naprawdę, można było się tu obkupić i tak dalej. Nawet pozostawały tutaj nazwy, nie będę już przybliżał, łapy mnie bolą. I po dobrych sklepach, które tu były, markowych i tak dalej, ludzie strasznie wywołują im szok kamery, więc przełączam się.
Już tłumaczę, o co chodzi. Kiedyś tu można było zrobić naprawdę fajne zakupy. Nie było mi tu dłuższy czas, rok, może ponad dłużej, ze względu na to, że dużą część zakupów dokonywałem online. Nie lubiłem łazić między ludźmi i po prostu tłoków. Lubiłem tłoków. Ale co mi się od razu rzuciło w głowy, tam dalej, już nie będę tego nagrywał, bo właściciele tych sklepów to są Turcy, przeważnie mają przewrażliwieni są na nagrywanie, bo wiadomo, jeżeli ktoś nie jest transparentny, ktoś ma coś do ukrycia, to będzie bał się kamer, będzie bał się zdjęć, będzie bał się fotografiki. Normalne. Tak jak ludzie, którzy twierdzą, o pieniądzach też będzie temat. Właśnie wpadł mi do głowy o pieniądzach, właśnie transakcjach bezgotówkowych, że tylko gotówka, bo to będą nas obce. Słuchaj, jeżeli dokonujesz normalnych zakupów, normalnych rzeczy, to transakcje bezgotówkowe w dzisiejszych czasach to nie jest żadna katastrofa. Człowieku, czy ty pójdziesz kupić pomidory, czy ty pójdziesz kupić chleb, czy pójdziesz, zapłacisz kartą u fryzjera, nikt cię z tego tytułu nie będzie śledził. To jest paranoja. To jest paranoja na miarę dzisiejszych czasów. Do brzegu. Sklepy kiedyś tutaj, w których można było się obkupić, co mówiłem troszeczkę wcześniej i tak dalej, są poprzejmowane teraz przez tureckie interesy. Jakie interesy? Warzywniaki. Jeden na drugim warzywniaku. Nie wiem po co. 3 warzywniaki pod rząd. Nie wiem po co. Po drugiej stronie ciuchy. Nie ciuchy, szmaty. Szmaty tureckie, szmaty z tych ich jakichś transportów, takich second hand. Za mną jest second hand. Dumnie sobie szyld wywalili, ale do tego jeszcze dodali motto, logo. Human, people to people of the planet. Ludzie na ludzi na planecie. No dobra. Przetwarzanie ciuchów w drugi raz ma sens. I to jest ok, ale kiedyś na takiej ulicy tego tutaj nie było. I powtarzam, to się zamieniło na turecki targ, gdzie jest wszechobecna improwizacja i słynąca z tureckiego takiego sposobu myślenia, nie cwaniactwo, ale wszystko najtańszym kosztem, tak? U nas nawet w sklepie, w kiosku tak mówił, że kolega, nie przetłumaczę tego dokładnie teraz po niemiecku, ale mówił, że to jest takie myślenie po turecku, myślenie takie, wiecie, jakoś on to nazwał, nieważne, ale to było w tym sensie, tak? Więc całkowita improwizacja, po kosztach wszystko i takie tak zwane wracam z powrotem, słowa mi zabrakło. Prowizorka, właśnie, prowizorka. Z czego byli polscy fachowcy kiedyś słynni właśnie z prowizorek, które trzymały ponoć lepiej niż oryginał. Tak teraz właśnie oni z tym przyszli tutaj i właśnie ta prowizorka na każdym kroku. Słuchajcie, to jest aż do obrzydzenia. Tak, wygryźli niemieckie interesy. Dlaczego wygryźli niemieckie interesy? Nie dlatego, że są konkurencyjni. Oj nie. To, że pracują za darmo, to jest ich sprawa. Że pracują święte, piątek i niedziela, ciągle to jest ich sprawa. Ja się w to nie wpieprzam. Co? Kredyty. Dla nich są kredyty na warunkach preferencyjnych i mogą na rozkręcenie tych pseudobiznesów brać naprawdę bardzo konkurencyjne kredyty, których Niemcy nie dostaną. Później spłata, odwlekanie tych kredytów może się ciągnąć w nieskończoność. Więc dla Niemców praktycznie oni nie są konkurencją, oni zabijają niemiecki rynek i niemieckich przedsiębiorców, dlatego że są na preferencyjnych warunkach. Czego już tutaj dowodem jest właśnie wykwit tych tureckich interesów, które niby są fajne, ale one są fajne dla nich. Ja tu przychodziłem po inną jakość, nie na turecki bazar. To jest spora różnica, prawda? Jadę kupić do siebie t-shirty. Chciałem głupie 2-3 t-shirty kupić. Nie kupię to. Do zobaczenia w domu, naprawdę. Łapy już mnie bolą trzymania tej kamery. Miałem dzisiaj robić zupełnie coś innego. Zrobiło się zupełnie coś innego, ale wyjdzie ciekawy materiał na zasadzie wyjdź z domu, coś się wydarzy. No się wydarzyło.
śmiesznych rzeczy, parę takich innych. Czemu ja patrzę w tą stronę? Ja tak głupi facet. Jedziemy do domu, pogram sobie. Tak jak nigdy tego nie lubiłem i krytykowałem to ja sobie pogram. Tutaj mi to... Szkodziłem sobie skórkę i... dobra, to wydnę. Tak więc wracamy do domu. Znowu jesteśmy w metrze. Nie znowu, po prostu jesteśmy w metrze, nie? No, chociaż... To jeszcze jakiś standard trzyma, nie? Na razie. Kontynuuję. To, co przerwaliśmy tam na ulicy, kontynuuję. Po wejściu do domu od razu sprawdziłem dwie rzeczy. Dwie rzeczy sprawdziłem. Po pierwsze, cenę kiełbasy podwawelskiej. Jest to około, już Wam mówię, w zależności od źródła, w zależności od źródła, akurat trafiłem na Ceneo, to jest za 520 gramów, czyli za pół kilo, powiedzmy, 25 zł, czyli za kilogram rozumiem, że to jest 50 zł, tak? 50 zł. Jeżeli weźmiemy 50 zł na 4, to mamy 12,50, 12,50 euro, tak? Drugą sprawą, którą natychmiast sprawdziłem, jest palenie papierosów, a wada wzroku lub wzrok jako taki, prawda? Oczywiście na pierwszym miejscu dostajemy sztampę, że to jest oczywiście niezdrowe, nie to, nie tamto i owamto. Okej, zgadzam się, palenie jest niezdrowe, dlatego nie palcie, jest to bardzo niezdrowe. Ja palę, bo jestem stary i głupi i mogę. Ale wracając do tematu, okazuje się, że to jest jednak tak nie do końca prawda z tym paleniem papierosów i z utratą, ponieważ papierosy ogólnie wpływają na wszystko źle. Ale dodam, że cukier. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Sól, wszystkie inne dodatki. Nawet jeżeli będziecie pić za dużo herbaty, to wam zaszkodzi, tak? Więc nie przesadzajmy, nie idźmy w to ekstremum, bo ja nie jestem z tych palaczy, który odpala papierosa od papierosa i palę 3 paczki dziennie. Nie, jestem daleki od tego. Co dalej doczytałem, ponieważ tutaj byłem w temacie i palenie papierosów i na przykład rak płuc. Słuchajcie, jeżeli człowiek trafi na szczerego lekarza i tak dalej, to się dowiemy, że te palenie papierosów i rak płuc to jest tylko 3%. Teraz w tych materiałach doszukałem się, bo zależało mi na tym, jak to te palenie papierosów i wada wzroku lub pogarszający się wzrok się mają. Mają się nijak. Mogą wpłynąć, ale to nie ma żadnego bezpośredniego przełożenia na wadę wzroku. Więc od razu mówię, panie przepraszam, wtrącam tutaj, panie przepraszam bardzo, ale niestety wśród facetów też są idioci i barany, ale niestety jeżeli się trafia na głupie babsko, to ja powiem, że niestety trafiłem na głupie babsko. Po prostu od razu była niechętna do współpracy, robiła fochy, odesłała mnie do optyka. Kiedy jej wytłumaczyłem, że to optyk mnie przysłał tutaj do lekarza od badania wzroku, żeby mu napisał, jakie on ma zrobić okulary. Bo optyk jest od robienia okularów, od szlifowania szkła, a nie od badania wzroku. Nie chciało już mi się tej tępej babie tego tłumaczyć. Praktycznie machnąłem ręką, ona dalej tam termin. No i oczywiście pada pytanie, czy pan pali? Równie dobrze mogłaby się zapytać, czy się onanizuje. Też ponoć od tego można oślepnąć. Odpowiedziałem, że palę oczywiście i co? Chociaż miałem nie mówić, że pali się. Nie mówi się u lekarza, że się pali, że się pije alkoholu. Nie. Nie mówi się. Brońcie, Panie Boże.
I już baba mnie uruchomiła. No niestety, poszło to jak huragan. Sami widzieliście na materiałach z wideo, że już po prostu wtedy człowiek jest taki negatywnie nastawiony do wszystkiego i tak dalej. No i wracając do papierosów. No oczywiście jeszcze też wtrącę do papierosów. Kupowałem wczoraj papierosy, no i niestety sprzedawca prawie otrzymał w łeb paczką papierosów. Dlaczego? Ponieważ ma papierosy, podaje mi, ale w jaki sposób on to zrobił? Pierdolnął mi papierosami o ladę. Wziąłem te papierosy i też mu pierdolnąłem. Patrzy się zdziwiony. Ja mówię, poproszę nową paczkę. No to już wtedy paczkę wziął z półeczki i podał mi do ręki. Powiedziałem mu dziękuję, zapłaciłem, wyszedłem. Dobrze, że mu nie pokazałem znak pokoju na końcu. Cześć stary. O co chodzi? Palący wiedzą. Takie rzucanie paczką powoduje to, że się kruszą papierosy w środku. Prostym przykładem jest to, jak w lato się nosi w kieszeni paczkę fajek tu czy tu, chodzi się, tego wyciąga, później na dnie jest całe pokruszone papierosy są, od tego, że się nimi trąca cały czas i tak dalej. I sprzedawca, jak mi od razu tak rzuca fajki, ja mówię, chłopie, sorry, jak jajka byś sprzedawał, też byś tak podawał? Okej, to jest moja opinia, ale możecie się z tym nie zgodzić. Oczywiście usłyszę tutaj szereg komentarzy typu palenie jest niezdrowe, palenie to, palenie tamto. Przemyślałem to. Mam na to sposób. Ciekawostka. Mam event. Tak jak Nowa Jakość proponuje zawsze rozwiązania, tak tutaj też mam pewien event. Jaki? Prosty. Jeżeli się znajdą takie komentarze a propos palenia, niezdrowności tego dla mnie i tak dalej, powiem coś takiego, że też już powoli zaczynają mi chorować oczy. Się robią chore. Potrzebuję okulary. Ale potrzebuję lepsze okulary, po to idę do okulisty, żeby mnie przebadał, bo mi są potrzebne inne okulary tu patrzeć, a inne okulary o tam na was patrzeć, żeby to wszystko było ostro, nie? Więc będą potrzebne mi okulary progresywne. Mocniejsze, słabsze, tak? Okej, jest do tego potrzebny okulista. Pan od szlifowania szkieł się na tym nie zna. Tego mi nie zrobi. On zrobi takie szkła, ale musi mieć na to receptę, wzór i tak dalej. Od tego jest właśnie ten okulista. Dlatego już mnie baba wkurwiła w momencie, kiedy kazała mi wracać do optyka. Nie lubię takiego zachowania, kiedy jeden mówi idź tam, drugi mówi idź tam. I co, mam się usiąść, zesrać na środku? Nie, po prostu trzeba zmienić. Dlatego mówię, baba już mnie uruchomiła. W tym momencie, powtarzam jeszcze raz, jeżeli masz wybór z jednego, to nie jest to żaden wybór. To jest konieczność. To nie jest wybór. Dopiero kiedy mamy z dwóch, to jest wybór. Najlepiej mieć z 3, 4. Dlaczego? To rodzi zdrową konkurencję. Dobra, przyciszyłem faceta trochę, nie za bardzo, żeby tak to nie uciekło, chociaż troszkę tam głośniej. Będziemy dalej oglądać materiały. Musi być lepsza. One muszą między Pozdrawiam sobą Facebook konkurować. oczywiście. Cena może być niższa, prawda? Facebook I tak się pozdrawiam. dokładnie Niestety stało. transmisja na Olałem tą babę, Facebooku na wsiadłem w Starywie metro, nie weszła. przejechałem 2 raptem, stację dalej Na i moim tak dalej, oryginalnym kanale wchodzi, weszła, jest. Hamburga. Tam Jak oczywiście najbardziej takie pozdrawiam zakładów, Facebook. optycznych, Co tu się łącznie dzieje? z lekarzami Ze względu i na z pewne gabinetami lekarskim, układy, komentarze, najważniejsze teksty, jest 5. postanowiłem Jeden przejrzeć popatrzyłem, swoją zdecydowałem materiały, się na ten, który zgromadzone znam, na YouTubie, ponieważ na moja Twitchu. mama z niego Ja korzystała. mogę też na Facebooku, było Wszedłem, Instagram. przedstawiłem sytuację, oczywiście Sprawdzam, nie jakim ma jestem już nerdem. żadnego problemu. Proszę, na piątek jest wizyta. Przypominam, godzina, że materiał, który w będzie pół do tu 10, oglądany, już gromadzony, pani przyjmie to i jest tak materiał dalej. Mówię, że później niecałe będzie 2 lata ma. jakiś tam kwestia Nawet bym zakupu powiedział, że tych może okularów. rok, Proszę się nie półtorej, martwić, wszystko. mniej więcej. Ale że tak jest, to po prostu muszę się przejechać po tym wszystkim. Z tyłu jest oczywiście materiał z YouTube'a. Zaraz się tam przyłączę. Będzie zrobione. Dlaczego? Zaraz się tam przyłączę, Ponieważ oni żebym tam są sobie mógł to na prowizji dokładniej od sprzedaży robić. okularów, Schodzę z dużego a nie brawka. strzelania fochów na To recepcji. było na siusiu. Więc jeżeli mamy wybór, możemy pójść gdzie indziej. To było na idźcie. siusiu. Nie należy się skazywać Ja na sobie jedną wrócę do mojej idiotkę, tutaj która od biblioteki. wejścia robi wam fochy. Zwracam do swojej biblioteki, takiej skromnej parę. No oczywiście to jest mój kanał. Na żywo tutaj jestem, nie będę tego włączał, powielał.
Tutaj jest generalnie prezentacja, nie? Wchodzę nowej jakości, nie? Tak, mówię to, co przypominam. Pozdrawiam gorąco Kolonię. Wpadę tam kiedyś na pewno z kamerą. Ładne miasto. Dzień dobry, Hania. Lecę dalej po materiałach nerdowskich. Jak to na nerda przystało, trzeba pokazać się. O, bardzo ładny film. Ten sobie puszczę na ładnej jakości. To jest 12 minut. Ja go, to oczywiście przerwę w pewnym momencie, bo to wpadnijcie na kanał, obejrzycie. To jest z ostatniego zasypania śniegiem, nie? Ja już jestem uwiązany na wózku, ale firma DJI, No, po prostu druga wartość. którą niestety musiałem obronić i obroniłem. Będę bronił z tego względu, może być nawet i chińska, ale jeżeli robią dobrą robotę, ja się pod tym podpisuję. Dlaczego? Dla mnie jest nieważne, skąd pochodzisz, jak wyglądasz, w jakim mówisz języku, ale jeżeli robisz dobrą robotę, wkładasz w to serce, a oni to robią, naprawdę, bo zajęli się mną w jakimś tam sposób, dostałem od nich urządzenia, materiały, które no Jezus w życiu bym nie wpadł na to, żebym mógł dostać. Współpracuję z nim, podpowiedziałem im na przykład o przekrzywionym kijku do selfie, bo mieli patrzeć jak prosto, ja im podpowiedział, że jest potrzebny. Tak, przechylony do przodu. Oczywiście, nie minęło 2 miesiące. Klik i działa. Dostałem właśnie prototyp. Powiedzieli, żebym sprawdził, czy działa. Już go mają w ofercie. Muszę uważać, bo jestem na pomoście. Jak Przekrzywiony patyczek. No to parę euro, Jest ale super działa. Więc Jeszcze mnie czymś słuchajcie, zaskoczyli, moi to będzie misicy, widać na wideo niedługo. To jest właśnie firma problem DJI. Będę mówił streamingu, o ich obronie. konkretnie streamingu, Tutaj właśnie o ich urządzeniu Pocket, to z którego wyglądało, też no. korzystam. Działa. A polscy 5 streamerzy minut i- podchwycili, aha, jaki wstawię to obrazki, Pocket jest tak, do dupy. żebyście I wszyscy filmacie, pojechali nie po tym, że obrazek Pocket jest do narysować. dupy. Nie jest do dupy. Pocket jest dokładnie tym urządzeniem, za które je uważamy. Jest dokładnie robi to, co ma w instrukcji. I w dodatku, no, Pocket nie wyprzedza ani nie będzie konkurował z aparatami najwyższej jakości. Na pewno Pocket jest czymś, dokładnie czym się nazywa. Pocket, kieszonka, jakimś kieszonkowym rozwiązaniem. Do tego służy i tak ma działać. Tam jeden gość bardzo się marszczył na temat tego, że Pocket, bateryjka słaba. Człowieku, kup sobie 3 bateryjki, będziesz miał na dłużej. Co jeszcze? Kup sobie powerbank. Wsadź sobie to do plecaka, masz nieograniczony temat nagrywania. To taki, od razu wpadłem na ten pomysł komentując. Ja tego nie wymyślałem, komentując, tak? Poza tym gość paluchem jeździł po obiektywie, to jest Support śmieszny był facet dla mnie. wdzięczny. Ja też jestem wdzięczny. Nie wiem, jaka supportowi. szkoła go tego Mieszczę to u nauczyła, siebie żeby na paluchem serwerze. dotykać Oczywiście nie mój obiektyw. film, Tego się nie to róbcie zrobią, tego. nie? Nie dotykajcie obiektywów Prosili, że palcem, jeżeli tak? mogę, to na No chyba, że kanale, macie żebym na nim osłonę, tą zrobił. taką Teraz co? Idę po magiczny UHF, klik i taką autentycznie to działa, bladą, ona nic patrzcie. nie robi, to jest praktycznie szkło, trochę Nagrywanko ze filtruje. statywu idzie Światło sobie, te, nagrywanko idzie ze statywu. a ja niewidzialne mówię, dla nas, robi, Klik i działa. no, Podziwo. Pocket nie miał ponoć autowyzwalacza, ma. To trzeba pomyśleć, jak go uruchomić. Nowa jakaś. Zapoznajcie się z tym. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, jest to mój styl myślenia. Jeżeli tam to przeczytacie, to wtedy nie będzie głupich komentarzy. Będziecie wiedzieli, po co to robię, dlaczego. Dlaczego akurat w taki sposób, a nie foliuję, nie powtarzam rzeczy narracji związanych właśnie z innymi streamerami, z innymi youtuberami. Zresztą zaraz jeszcze chwilę z wami posiedzę, pomęczę was 4 czy tam 5 godzin będzie streamu, bo tak robią nerdy. Cały czas gadam, zaznaczam. Aż sobie piciu przyniosłem. Zresztą napiję się. Jest to jak najbardziej napój bezalkoholowy, przygotowany przez mojego druida Panoramixa. Jest to wyciąg z gumi jagód. Nie skacze się po tym, ale po prostu jest to woda gazowana z sokiem. Wcześniej miałem o smaku imbirowym, to jest taka mocno cytryna kwaśna. Lubię. Ale gęba mi zasyka. No i co jeszcze?
To jest w Hamburgu. Ta właśnie zima puszczowa, no, piękna. I zostało to zrealizowane też dzięki jakiejś tam łaskawości firmy DJI. No, polecam. Bardzo fajny materiał. No, długie lata Hamburg nie wyglądał takiej zimy. Wyjątkowe zdjęcia. O, tam po prawej siedzę na wózku. Niestety już tak do końca nie będę w nim siedział, ale no, ze względu na bardzo wiele rzeczy związanych z moim stanem zdrowia, no, muszę z niego korzystać. Nie, po prostu chodząc na nogach robię sobie krzywdę. A to może doprowadzić znowu do sepsy. A lekarz w szpitalu mi powiedział, że no, drugiej sepsy nie przeżyje. Zwłaszcza tak, jak mnie zaatakowała. No. Przyjechałem w bardzo ciężkim, o własnych siłach przyjechałem do szpitala, o własnych siłach. Zresztą się dziwili, jak ja dojechałem do szpitala. Ale no już po operacjach, po tym wszystkim, ten króciutki okres rekonwalescencji, no powiedzieli mi, że no, drugi raz sepsy nie przeżyję. Na pewno nie w ten sposób. Więc no muszę się oszczędzać. Dlatego ten wózek, przyznam wam się naprawdę, że w to miejsce, tu gdzie siedzę teraz po lewej stronie, tego dopchałem, bo wózkiem tym, to jest lekki wózek. To jest do poruszania się po domu, po szpitalu. Nie ma szans, żeby z nim przejechać po tym. Ja go tam dopchałem. Dopchałem i siedziałem już. To jest moja dzielnica. Zaraz będzie widać resztę Hamburga. Po lewej bunkier na Harburgu, gdy wybuchły na wyspie Wilhelmsburg, elektrownia, Vattenfall, no i zaraz będzie całe miasto, centrum Hamburga, tam głębi Philharmonia, cały, nie jestem w stanie wszystkiego wyliczyć, cały Hamburg. Port, terminale, strefa przemysłowa Hamburga. Powiem wam, że to jest dopiero 3. lub 4. raz, jak użyłem drona na zewnątrz. Bo pierwsze 2 razy uczyłem się, praktycznie tam nic nie nagrywałem, tylko uczyłem się włączać kamerę. A to był naprawdę mój 3. lub 4. raz, kiedy świadomie wyciągnąłem drona, żeby coś na zewnątrz nagrać. Widać, że ta technologia już jest tak posunięta, że gość, który miał pierwszy raz drona w ręku, może nagrywać takie rzeczy, takie sceny. Pozwoliłem sobie nawet na takie odważniejsze ujęcia. Ładne, co? Zapraszam do mnie na kanał, tego jest tam więcej. Chciałeś posłuchać o tych okularach? Zapraszam Ciebie na mój kanał. Jest o okularach. Zaraz Ci pokażę, który to jest odcinek. Bo ja dzisiaj nie skupiam się tylko na okularach, na jednym temacie. Jadę po prostu, jakby to powiedzieć, mój nerdowski świat wam pokazuję, jak on wygląda. Jak to robią nerdy. Jak zostałem nazwane. Już Ci pokazuję ten odcinek. Zaraz Ci go pokażę. O okularach było, jak widać, to tylko parę odcinków jest, to tam nie ma wiele do przeglądania.
Tutaj było o okularach. To jest ciekawy film o życiu. Ciekawy film o życiu. Wyzwanie, event. Druga część tutaj. Tutaj jest o okularach. Tutaj właśnie opowiadam o Powiem wam, nie spytano mnie się, czy jestem cukrzykiem, nie spytano mnie się, o czy okularach właśnie związanych tam. Jak ja je pan zamówiłem, chce okulary, jak je trzeba zrobiłem. panu pomóc, trzeba okulista, żeby Tutaj masz sprawdzić, cały oni powiedzą odcinek. jakie, powiedzą cenę, Ciekawy powiedzą film w o jaki życiu. sposób je sfinansować. Druga część Tada, event. proste. Wracając do Dobra, ja tu wrócę do autoprezentacji dalej sobie. Co by pokazać? Od czego ja zacząłem? Zacząłem od... Jeszcze wam zwrócę uwagę na moje miniatury. Naprawdę to jest mistrzostwo świata. Ja mam najlepsze miniatury na YouTubie. Wszystko to jest od A do Z, to jest moja praca. Tutaj nie ma żadnych wklejek. Wszystko jest moją pracą. Tutaj chyba była ta wersja uruchomieniowa. No tu wcześniej to były takie króciutkie próby tylko, no. Tutaj uczyłem się używać autofiltrów. Zaczynamy jak to działa? Nowy upgrade. To jeszcze w Gdańsku. To nie jeszcze w Gdańsku, po prostu krótki pobyt w Gdańsku, odwiedziny u mamy. Ja kolegę spotkałem, Morsa. Właśnie pierwszy. Dobrze, niech się Widać pierwszą kamerę miałem z przodu brudną. Patrzę, jakiś goły facet zasuwa. Patrzę, a to mój kumpel, mój przyjaciel. Jak jeździliśmy razem na wycieczki, to śmiali się, zakładali się, że to jest mój brat bliźniak. Nie bliźniak, no... Mój brat, że to jest mój brat. Bardzo wiele osób na tym poległo, ponieważ do tego stopnia, że raz musieliśmy pokazać paszporty. Czekajcie, ja sobie dorobię trochę tutaj żółtego światła. Kolegę już może znacie z internetu. Pozdrów. Przerywamy. O, zimę, proszę, mój kolega. Tam, jak tu wrzucić żółte światło? Tylko muszę szybko sobie podgląd włączyć, bo nie chcę już przesterowywać całego sprzętu. Może się trochę rozjaśni. O, wystarczy. Dobra. Bo słoneczko już mi uciekło. Może jeszcze trochę. Bo widzę na podglądzie, że się bardzo ciemno zrobiło. No dobra, niech będzie. Autofokus jakoś to wyrówna. O, dobra. No, dobra. Trochę prześwietlony jestem tu z tej strony, ale dobra. Nie przygotowywałem się, że tak długo będę. Liczyłem, że skończę z tym przed jeszcze zachodem słońca, ale już słońceczko zachodzi. Wracam do filmów. To tam był właśnie ten odcinek, co ci pokazałem, ten event. Właśnie tak zaczynałem, właśnie od takich krótkich materiałów, bardzo krótkich, na temat właśnie wyjazdów do Gdańska, moich wakacji, spostrzeżeń na temat ten. Tutaj właśnie postanowiłem wziąć się na to naprawdę na serio, za tą całą robotę. Stworzyłem sobie intro, stworzyłem sobie właśnie te wszystkie Dzień dobry. materiały. Witam Was ponownie w tak zwanym komentarzu prim. Muszę go powtórzyć. YouTube mi się strasznie obraził na muzyczkę, którą Wycięli mi tam jeden sobie film, bo 6 sekund sobie pojechałem z zarezerwowałem. jakąś zespołu muzyką tam Electric i Light mnie Music. wystrzelił w kosmos. No strasznie ich to zabolało. Tu przegląd jakiś prasówek. Lidl wydał pilny komunikat. Nie spożywać potencjalnie. Bo takie na robią zdrowie. przeglądy materiałów. Wiele osób to robi. Po prostu w zimę nie ma gdzie wychodzić. Potencjalne skutki dla Brzydkie zdrowia. kolory, nie miałem Doda, jeszcze co takiego się stało? sprzętu, Dodanie a bez teraz przewosiu. umiem się Trudno. tymi filtrami bawić. Ukraińcy Potrafię podali, ile chcą naprawdę zarabiać w z Polsce, brzydkiej tak? pogody Oni ładną podali? zrobić. Mhm. No szkoda, że Putin o playlisty z Trumpie. tego nie zrobiłem, bo mógłbym po prostu przewijać się playlistą. Nie wpadłem na ten pomysł. Będę musiał to uporządkować. To było mniej więcej to. No już będę kończył. W pół do 6 już.
Ile mi tam godzin wyszło? No pokaż się. 3 godziny 47 minut. No zrobimy z tego pełne 4 godziny i będzie święty spokój. Będę miał materiał nie do nerdowskiego odsyłania, jak to nerdy się bawią w swoim świecie. No to tam komentarze. Nie będę tu mówił jakość. A tu intro nowej jakości. Obejrzcie sobie, jak to kiedyś Na widziałem. koniec obiecałem zadać pytanie. Pytanie jak Będzie brzmiało? Czy jestem zajebisty? A, jestem zajebisty. Jestem zajebisty. Tak. Zgadzam się z tym facetem. Tak, to był początek. No, zupełnie. I to miało miejsce, słuchajcie, w 2024 w listopadzie może. No, w październiku, we wrześniu zacząłem nagrywać pierwsze filmy. Ten cały materiał, który oglądacie, to jest właśnie niecałe 1,5 roku. Takiego nerdowskiego życia. Tutaj opowiadam o tych wszystkich, oczywiście, z czym to mam jeść i tak dalej. Zgadzam się z tym Założenia, facetem. jakby to powiedzieć, manifest mojego kanału, do którego się nikomu nie chce zajrzeć. A tam jest jasno napisane, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. Jakby się człowiekowi chciało zajrzeć, to by wiedział. To materiały, które tu widzicie, to YouTube mi podrzuca. To nie są moje materiały. No i oczywiście tu moje takie te właśnie przyszło lato i zacząłem już bardziej odważniej kręcić. Tutaj są materiały dotyczące na przykład samego mojego Lenzburga. Tutaj dokładnie. Hity, co tam, później co tu było? Jakieś tam pierwsze streamowania. Film, który ratuje życie, też warto obejrzeć, słuchajcie. Rzecz, która weszła w telefony i tak mało było rozreklamowana, nie? Zupełnie innym tłem, nową kamerę, doświadczenie. Ja prowadziłem akcje ratunkowe, wiem jak się zachować, wiem jak zachować tu się dowiedziałem, myślenie że jestem trzeźwą głowę. ratownikiem, Bardzo tylko ważną wodnym. rzeczą, bardzo ważną rzeczą na dzisiejsze czasy, teraz Ileś osób jest to, może mi żeby podziękować za uratowanie wiedzieć, życia. co zrobić z telefonem w momencie, kiedy potrzebujecie natychmiast reakcji telefonicznej, tu jakieś pogotowia takie policji, doświadczenia wezwania pomocy, podobne. po prostu wezwania pomocy. Słuchajcie, telefon, Nie sadzę jesteście, tutaj. ulica, numer i tak dalej. Jeżeli jesteście Mówię na o drodze, zachowaniach to podczas jaka to akcji jest droga, ratunkowej, skąd, które dokąd prowadzi, trzeba ewentualnie wiedzieć, zasłówka którymi trzeba się przeczytać, kierować z tego względu, że przeczytać kilometr, który tam jest podany. wiem, Oni sobie jak zresztą działa poradzą, tak? ludzki mózg, Bardzo jak krótko, szybko działają ludzie przedstawić podczas, sytuację, jaką podczas wy widzicie. Nie bądźcie nagle strefy lekarzami, zagrożenia. specjalistami, sami ocencie. Ja jestem nauczony, Facet leży, nie jest nauczono fioletowy. zachowywać się, działać Na według przykład pewnych schematów. płynie Dlaczego? dużo krwi, Ponieważ nie wiem wtedy ile to jest działają. dużo, płynie z tego człowieka krew. Głowa nie działa, zdrowy rozsądek może Yy, gdzieś pójść w drugą Kolejna stronę. rzecz, i kiedy ludzie już stoją jak używacie tej roboty. pomocy, też bardzo ważną rzeczą, A naprawdę której trzeba nie uczą, słuchać którą kogoś, kto was ma o nikt tym nie jakieś przeszkoli. blade pojęcie, Jeżeli jesteście bo w wtedy to grupie ratuje ludzi, życie. udzielacie pomocy leżącemu, Bo właśnie wasza bardzo pierwsza ważną rzeczą reakcja jest to, że jeżeli może chwytacie już za stanowić o tym, czy telefon, ktoś przeżyje, czy nie. dajmy na to, udzielacie Zanim dojedzie jakiejś pierwszej ratownik, pomocy zanim tej osobie, dojedą, albo chcecie, żeby dojadą ktoś wezwał pomoc, ratownicy, może nie być za krzyczcie późno. do tłumu, wezwijcie karetkę, zróbcie... Tłum To będzie jest stał. mega ważne. Co musicie Tu, zrobić? o czym mówię, też mega Ręcznie ważne. dać komuś telefon i powiedzieć, Właśnie. ty zadzwoń na pogotowie. Albo jeżeli nie taka sytuacja, to po prostu zabezpieczacie poszkodowanego i mówicie, ty człowieku, wzywasz pogotowie, przedstaw się, powiedz gdzie jesteś, powiedz co się dzieje. Tak wydana instrukcja, jasne polecenie w tak stresującej sytuacji uruchamia w człowieku trochę inne mechanizmy i ten człowiek zrobi to. Zadzwoni natychmiast. Bo jeżeli Wierzcie mi. będziecie A krzyczeć do tłumu, niech ktoś wezwie pogotowie, nikt nie wezwie. Będzie z tym straszny problem. O czym jeszcze tu chciałbym wam pokazać? Ładny jakiś film. Powiem wam szczerze, że dużo z nich tak już nie pamiętam. Muszę
jechać na pamięć trochę. O, Bóg się śmieje. To jest materiał oczywiście całkowicie, tutaj jedyny materiał, z którego skorzystałem ekstra, to był na dole ta ikonka Nowego Jorku, oczywiście jeszcze nie byłem w Nowym Jorku. Miał być shot, rolka, gówno nie będzie rolka. Dlaczego? Dlatego wam opowiem zaraz. Będzie zwykły film. Dlatego, że to, co chcę powiedzieć, to się w dupie nie mieści. Słuchajcie, tak jak w temacie filmu mam, że jeżeli chcecie rozśmieszyć Pana Boga, to powiedzcie Mu o swoich planach. Mądrze gada facet. Już wam opowiadam, co się dzieje. Zaplanowałem sobie wyjście na zewnątrz, nagranie pewnego materiału. Zresztą część tego materiału widać za mną. Jeszcze raz powtarzam, żebyście nie byli zaskoczeni, czy tam na Facebooku, czy na YouTubie, czy Twitchu. Dzisiaj to jest totalnie autopromocja, tak? Nie zdziwcie się. To odcinek dzisiaj jest autopromocja, poznajmy się, znowu porozmawiajmy, dlatego że no po prostu mój content nie jest do końca przez Was zrozumiały, ponieważ nie spełnia standardów streamingowo-youtuberowych, nie? Więc no, chciałbym Wam to wytłumaczyć, na czym to polega. A ja nie będę tego robił naprawdę pod publikę, nie mam tego mikrofona, przez to słuchawek, nie mam słuchawki, leżą tam, ale to kiedy ja odsłuchuję swoje materiały, muzykę czy coś, dosyć głośno i żeby nie wkurzać sąsiadów, są głośno. Przyjechał. Mam do nas. Jestem ciekawy, czy zobaczycie różnicę. Przyjechał. Jutro, jak wyjdzie słoneczko, bo dzisiaj się troszkę zesrało. Nowa kamera. Będę No zobaczymy, czy będziecie widzieć różnicę. Przestaję, bo wpadnę pod samochód. Przyszedł. Więc najlepszy test dla niego będzie teraz. Zobaczcie, jak sobie daleko mogę wyjechać z nim. A to nie jest jeszcze maksimum. I on naprawdę stabilizuje. Ten najnowszy gimbal firmy DJI, który jest cały czas gimbalem, a on się rozsuwa. Tak. Można sobie zrobić z daleka, panoramy pięknie, nie tylko nos nagrywać, tylko z daleka się można nagrać. Lepiej trafia do mnie, ponieważ ja mało uważny jestem na tych filmach. Bardziej mnie interesowało pokazanie Wam, co mnie otacza, o czym mówię, niż kręcenie własnego nosa. A tutaj, jak mówiłem, opowiedz Panu Bogu o swoich planach, to go rozśmieszysz. No właśnie. No i właśnie zaczął się śmiać. No i opowiadałem właśnie tutaj o tej całej sprawie. Może będą helikoptery latać, może będzie jakaś telewizja, zobaczymy. Chociaż dzisiejszy dzień... I tak, to jest taki bardzo wiele rzeczy. O czym jeszcze tutaj opowiadałem? O własnej dzielnicy opowiadam, chodzę. Też znam historię bardzo dobrze swojej dzielnicy. Mogę opowiadać o bardzo różnych właśnie takich sprawach, które są tu dosłownie u mnie na podwórku. Prowokacja. Mała dygresja. Przypomnę Wam, że całym tematem vlogowania, youtubowania zająłem się dopiero od września, kiedy zacząłem swoje pierwsze materiały nagrywać. Chodziłem dosyć pustymi ulicami i zjawisko obecnych ludzi na ulicy i tych właśnie spojrzeń no było mi obce. Teraz się tego uczę. No niestety, żyję między ludźmi, muszę tego się nauczyć. No przyznaję, jestem bardzo mieszczuchem. Jestem bardzo mieszczuchem, więc prawie... No to opowiadam o takich rzeczach, o których nawet hamburgery tu mieszkające na dzielnicy nie wiedzieli o tych rzeczach, których pokazuję. Ale jak jestem nerdem, tubkiem, czy inaczej tam nazywanym, wiem, że większość z Was wie tyle o własnej dzielnicy, co ja wiem, a w życiu kilka zmieniło. Poręcz schodzi pod ziemię. No, poręcz schodzi pod ziemię, z jednej i z drugiej strony. Ciekawe dlaczego. Tu były schody. Dlaczego schodów nie ma? Jest płasko? No, tajemnica pewnej dlaczego? kamienicy, tajemnica kamienicy. O, świetne. Co jeszcze nerdy robią? Chodzę po całym Hamburgu, zwiedzam go, opowiadam właśnie o Hamburgu, jego ciekawostkach.
Co jeszcze? Balinstadt, o. Muzeum Balinstadt, jak ono wygląda, co sobą reprezentowała. No, oczywiście wstępem tego było nakręcenie pewnych informacjach o zjawisku spod domu. Dojadę do niego i opowiem. No. Co tam jeszcze nerdy nakręcają? Nerd na przykład później był imprezy miał okolicznościowe. Wtedy wylądowałem. Normalnie z Gdańska ją zerżnął i teraz patrzcie tam dalej. Jakie to miasto jest śmieszne, już wcześniej mówiłem. Przecież jak one jest wybudowane. Oni się nie przejmowali tym, że coś jest nierówno. Dom postawili, żeby pasował do ulicy. Tu, o, jest mapa i zaraz tam przejdę. Patrzcie, tutaj Bardzo ładne miasteczko. Każdy centymetr kwadratowy jest na wagę złota i na wagę turystyki i nie będę tutaj straszył ludzi kamerami. Dźwig węglowy. Jest tutaj dźwig węglowy. No oczywiście on służył do wybierania węgla z barek czy ze statków. Jest tego trochę, co? Jak na takiego nerda, który gówno wie o życiu, to coś tam wiem. Czy tu mam po drodze jeszcze jakiś materiał z Gdańska? Tu jest Hamburg, Gdańsk Westerplatte. Tu była szóstka wrzucona, bo to tak na zmianę z Hamburg z Gdańskiem przeplatałem. Bo tego Gdańska mi też wyszło strasznie dużo. Hamburg, opowieści o Jungfernstücku na przykład macie. Są w Hamburgu no świeci na raty, no. Powiem, akurat nie. Efekt Truman Show? Nie, chyba nie. Po prostu jestem dupa. Idę szukać, chcę wysiąść na Jungfernstücku i patrzę, dokąd jedzie to U3, bo oczywiście tam... Opisuję, jak się poruszać metrem, bo wiele osób wpada do Hamburga i mają z tym bardzo duży problem. Bardzo duży problem. Cały Gdańsk był. O, tutaj macie pierwsze mój takie nagrywania z Gdańska materiały, gdzie byłem. Nie pochodzę z Gdańska. Nie mam nic pojęcia o Gdańsku, słuchajcie. Mogę wam każdy centymetr kwadratowy Gdańska opisać. Oczywiście nie te najnowsze rzeczy, które zostały już wybudowane, kiedy nie mam jej od 16 lat w Gdańsku, ale wszystko to, co widzicie, to... Nie wiadomo, czy pan jest z Gdańska. Parady. Tutaj chodziłem na WF, z tyłu jest pływalnia. Pływałem na niej. Nawet rekord mam na niej. Z tego względu, że jestem bardzo dobrze pływającą osobą, jestem ratownikiem. Nie tylko wodnym. Pływałem w dużych maratonach. Politechnika Gdańska, no i cały tu Gdańsk będę opowiadał o własnych doświadczeniach. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to materiał popularno-naukowy. Też nie jestem włoszańskim. Opowiadam to, co mam w głowie, to, co wiem. Wszystko odklepię z głowy. Nie ma żadnych materiałów czytanych. Po prostu tak ja to robię. I koniec. Opowiadam wam o tym, jak ja to widzę, co mam w głowie. Tam jest ileś odcinków z Gdańska, było ich masa. Jeszcze pocięłem to, wyrzuciłem połowę. Tam naprawdę jest tylko liźnięcie tematu. To na przykład gdzie tam... Kiedyś te skróty się lepiej ładowały.
Tu przemycam wam tematy na temat nowej jakości. Tam rzadko kto się Resta nam teraz zasłania opowiadam właśnie o centrum Gdańska. Tutaj jest wszystko, będzie zasłaniany o dworzec, szpitalu, będzie o przeciąg, tym, dalej o więzieniu, dlaczego tak to jest skonstruowane, dlaczego gimbal, więzienie gimbal, jest w centrum gimbal, miasta, czemu ja cię nie wziąłem? dlaczego sąd jest obok urzędu miejskiego. To wszystko ma zależności. Tak właśnie mają ludzie spoza Gdańska, nerdy, które się praktycznie na niczym nie znają. Jeszcze z okolicy. Trafiłem do Stade. No oczywiście od razu wsiadłem w pociąg, pojechałem sobie do Finkenwerder. Można się tam wybrać przy pomocy stateczku takiego. Macie mapę Google'a, włączacie oczywiście online. Mówię, opisuję właśnie jak złapać te tanie wycieczki, bo to można wybrać się na wycieczkę tym stateczkiem, o którym tutaj płynę. Pierwszy przystanek to jest chyba Altona. Na bilecie miejskim, który jest biletem też do metra. Możecie tym statkiem popłynąć. Kupicie bilet na przykład całodzienny, on chyba kosztuje teraz niecałe 9 euro. Od godziny 9 do późna w nocy, chyba do 1 czy 2 w nocy, on obowiązuje ten bilet. Między innymi możecie wsiąść właśnie na ten stateczek, którym ja teraz płynę i popłynąć sobie w taką wycieczkę morską. To wieje. W takim razie, rzeki, który jest lewy, który jest prawy? Proste pytanie? Tak, bardzo proste, ale ludzie nie znają na to odpowiedzi. To jest bardzo proste. Stajemy w taki sposób, żeby rzeka, która płynie, żeby była w kierunku właśnie tam, w którym sobie płynie, a w plecy mamy właśnie przychodzący nurt. I teraz, jeżeli w ten sposób stoimy, to określamy, że to jest właśnie prawy brzeg rzeki i lewy brzeg rzeki. Nawet jak się odwrócimy, że jesteśmy, jakby to powiedzieć, pod prąd, eine minutę. Odwrócimy się pod prąd, to proszę pamiętać, że lewa ręka będzie pokazywała właśnie prawy brzeg rzeki, a prawa ręka będzie pokazywać lewy brzeg rzeki. Tak musicie to pamiętać, bo to jest naturalne, kiedy się poruszamy w trzy... Wiedzieliście o takich rzeczach? Z wielkimi placami, Nerdy wiedzą, budynkami. a nie nerdy to wiedzą, jeszcze więcej wiedzą. Sami produkują paliwo do rakiet kosmicznych. Tutaj już mi choroba teraz na Stade trafiłem. Tam są materiały uzupełniające. Mój fajny poranek, to jest miła rzecz. Jak się budzi człowiek z dobrym humorem, jak mówi, życie nie doskwiera, to na takie dobry dzień to się chce podzielić takim dobrym humorem ze wszystkim. A to był chyba wybory, to był dzień po wyborach chyba. Poranek po wyborach w Polsce. Nawet linie lotnicze tańczą Jeruzalem. Ale nie od razu. Pojechałem na temat wyborów. Miałem dobry humor, podbudowaną fajną muzyką. Postanowiłem się też pobawić. Wierzcie mi, że te chodzenie przypłaciłem prawie życiem. Zresztą widać, że idę trochę jak kaczka. Wtedy chodzenie mnie strasznie bolało. Dziś jeszcze na wózku, dlatego że po prostu w dużym skrócie chodzenie mnie zabija. Sorry, że tak spoglądam na zegarek, ale nie to, że się umówiłem, a parę godzin na dupie chcę się przewietrzyć nawet. Taki wieczór zapadł. Tu mam lampy na dole. No sorry, że tak się rozglądam, to nie to, że coś mi upadło. Mam po prostu 3-4 czaty pilnuję. No i to jest właśnie... A czemu nie multi-streaming? No dlatego, Jest tu czego pilnować, uwierzcie mi, jest tu czego pilnować. Cały czas coś tam podszlifować, kliknąć. 3 czaty czytać, 4 Discord. Na człowiek dobry humor to budzi się właśnie z taką muzyczką. Też same słowa muzyki Jeruzalem
Nie jest to żadna chrześcijańska muzyka, ani tym bardziej. Bardzo często się przypisuje ten utwór do tego, że to jest katola. Nie. Wręcz odwrotnie. Jerozolem jest to utwór mówiący o gromadzeniu w Jerozolimie różnych grup społecznych, wyznaniowych przede wszystkim, kiedy oni tam sztamy trzymali, kiedy oni tam było w porządku. Dopiero później przyszli papieże, biskupi i to rozpieprzyli. Później ten cały cyrk powstał, tak? Wojny, najazdy krzyżowe. Później to spieprzyli, jak się za to zabrali ludzie. Dopóki byli tam normalni ludzie, normalni, żyjących koło siebie, było to bardzo bezpieczne miejsce. Cała Afryka wspominała o Jerozolimie, że to było dom ich. A później się stało, jak się stało. Tak mniej więcej głupi jestem, jak mam dobry humor, trochę do nic nie wolno. Tak się bawi. Dlatego mówię, jest to film ciągle materiał, który jest autoprezentacją, do którego będę cały czas usilnie wszystkich odsyłał, to będzie który będzie miał problem z kontentem mojego kanału albo moich filmów. Obejrzcie ten film, zrozumcie go. Wtedy będziemy gadać. Bo tak to się nie zrozumiemy po prostu. Ja specjalnie nie żuję gumy, nie czytam materiałów z ręki, bo to powstało dokładnie 4 sierpnia 1800... Nie, mam to w dupie. Wygooglajcie sobie, jeżeli macie taką potrzebę takich informacji. Ja mówię tyle, że mam w głowie. Nie wiem, czy mam dużo, czy mało. Coś tam jest. Trochę. Muszę się napić. Trochę ogłosnę. I ten dobry dzień. No a teraz zacznę opowiadać, jak jestem głupi. Bardzo. A tu właśnie pozdrawiam bardzo ludzi, którzy myśleli bardzo podobnie jak ja. Oj, co tu się tak niebiesko zrobiło. To jeszcze mogę wam pokazać bardzo szybko. Na przykład, to jest już o mojej dzielnicy. Tinkenwerde właśnie opowiadam dalej. Bez tego czy z tym. Tam też jakieś na pewno pytania miałem. Bo to było, że za długo jedni mówili, drudzy za krótko. No to postanowiłem pokazać, ile rzeczy ja wycinam i się pytam czasami, czy warto to puścić. Później kolejny Gdańsk jest, opowiadam już. W Gdańsku już widać, że jest słoneczko. To już trafiłem do Gdańska, było zielono. Trochę słońca, trochę zieleni i to się zmienia. Opowiadam właśnie o cenach, o budach. Pomyliłem się. Gofr z bitą śmietaną 17 zł. Ostra. Okay. To był zupełnie początek sezonu. Już był sezon przygotowany, ale jeszcze nie wystartował. No. No, tutaj przemycają się turyści, ale czy oni są szczęśliwi, to ja nie wiem. Ale jesteśmy nad morzem. To jest po prostu żyją. Tak to działa, tak to wygląda. Tak ma być. No. Tutaj no tych obrazków tam ze szpitala nie będę wam pokazywał, bo się nie będę nad sobą użalał, ale między innymi Harley Davidson, St. Pauli, opowiadam też o St. Pauli. Budynki. Tutaj jest tylko polska misja katolicka. O polskim kościele opowiadam. O uliczkach, gdzie można wchodzić w nocy, gdzie nie powinno, to znaczy nie, można tam wchodzić, oczywiście, ale trzeba znać pewne zasady. Można w łeb dostać z Afryką. O, to właśnie była żelazna brama. Czerwona brama, żelazna. Dobra,
Nie wolno tu kręcić. Tak. To jest właśnie ta żelazna brama. Czerwona brama, żelazna brama. I generalnie od tego gościa, który wychodził po lewej stronie z browarem, mógłbym dostać w ryj. To jest właśnie to. To jest tutaj. Napis mówi, że gówniarzom wchodzić nie wolno ani kobietom. Dobra, spadam, żeby nie podpaść. No niestety podpadłem, zaraz zobaczycie. No, długo nie było trzeba czekać. Zrobiłem dosłownie może ze 100 kroków. Podszedł taki duży pan i się zapytał tylko mnie, czy jestem turystą. Powiedziałem, że tak, że jestem turystą. Powiedział, żebym się tutaj z telefonem i z kamerą nie kręcił i mam sobie stąd iść. Więc jak widzicie, nawet to już o godzinie 18 zaczyna działać, więc dlatego mówię, nie wypuszczajcie się. Za mną, widzieliście posterunek policji? Zaraz go pokażę. Komisariat 13, Czarek tutaj pracuje. Tym się z tą całą bandą materiałów, które oglądacie, dzielę się z wami. Po prostu nie na zasadzie jakiejś wyssanej wiedzy z Google'a albo z innych informatorów turystycznych. Nie, no po prostu dzielę się z tym, co mam w głowie. A później, czy ktoś mi dopieprzy, czy to było w XVI czy XVIII wieku budowane. Tutaj interesu jest po prostu Fajnie, że wiecie. Policja, jak najbardziej. Sprawdźcie sobie to w Google'a. Tutaj jeszcze materiały jeszcze z pobytu, to jeszcze z tego lata, nie? Zaznaczyłem, że to są materiały właśnie, które były nagrywane jeszcze przed pobytem moim w szpitalu. Tutaj już kończę wycieczkę po tym. Opowiadam o Altonie. Dobra, więc to jest historia żółtej koszulki, która jest dosyć świeża. Ona będzie mi służyła raczej tylko i wyłącznie do zabawy na desce. Jest fajna, luźniutka, nie jest za ciepła, daje mi takie ciepełko. Fajne, tamta no niestety wysłużyła się. Poszła na szmateczki, pożegnałem ją. Swoje lata wysłużyła, teraz jest żółta. Tak jak mówiłem, kolory, wchodzimy w kolory, zaczyna być kolorowo. Dobra, na razie. Właśnie będą takie... Opowiadam o domie, między innymi. Dom to jest taka karuzela, która 3 razy czy 4 razy na pewno. Jeżeli nie 4 razy, ale 3 razy na pewno do roku przyjeżdża do Hamburga na okres jakichś niecałych 2 miesięcy, czy 1,5 miesiąca. Rozstawia się na takim wielkim placu. Jest tam 1 000 000 atrakcji. Miałem iść tam w nocy z kamerą, ale niestety już nie zdążyłem. Z tym koszem Niestety nie zdążyłem. i ten kosz lata. Od razu po tym jakoś krótko zachorowałem, trafiłem do szpitala. I spada, w dół. Może... Dlatego mówię, no uważny, kto śledził moje wideo, wie, że coś się wydarzyło, coś się zmieniło w moim życiu. Później, czy jestem nerdem. Zobaczcie, jak nerd działa dalej. Nerd funkcjonuje, nagrywa, robi filmy, streamy. Będzie się starał poruszać. Dostanę pewne udogodnienie, ale to niespodzianka. Trzeba poczekać. Ja też czekam. Trochę to mi ułatwi życie. Mógłbym tu jeszcze zasypać długie godziny was nerdowskimi materiałami. To jest na temat. Już przestaję o AI rozmawiać. Po drugiej stronie lustra, by patrzyli na nich, o wariaci, pływają na kejcie, co jest z nimi nie tak. No właśnie, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To znaczy, dla mnie 23 kilo temu pogoda była super, wręcz czekałem na tą pogodę. Inni strapienie. Brak możliwości wyjścia na plażę, chociaż możliwość jest zawsze. Ale no powiedzmy, poplażować się nie da, a to ciemno, a to szaro. Prawda? Ja byłem szczęśliwy. Większość była nieszczęśliwa w tym momencie.
Co mnie skłania do kolejnej refleksji, drugi temat dzisiejszego filmu to hipokryzja czy własny biznes. No właśnie, siedziałem sobie rano, jedząc jakieś tam śniadanko, przeglądając newsy, materiały, no po prostu interesuję się tym, co jest w internecie i co jest na świecie. Dostaję reklamę rowerów elektrycznych Gazela. Bardzo dobra marka, niemiecka. Jest się czym pochwalić między znajomymi. Kurwa, tanie nie są. Patrzę na cenę 4500 euro. No, fiu. Za tyle to chyba można już jakiś samochód kupić tutaj w Niemczech. Okej. Zaczynam sobie obczytywać. Co zaś z tym rowerem? No oczywiście ma akubaterię, jeździ do przodu. Co tam ma jeszcze w menu? Rozwija jakąś prędkość. No zasięg ma 70 lub 80 km, zależy od stylu jazdy. I wiele jest właśnie takich rzeczy. No taki rower elektryczny, co tam dużo o nim pisać. Waga, rozmiar kół i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, no ze względu na tą deskę, co kupiłem, rolkę elektryczną, gdzie się napotkałem pewne problemy, ponieważ ona jeździ szybko i wbrew pozorom tutaj panującym przepisom powiedzieli, no, ona jest B. Oczywiście są pewne wyjścia z tego tematu i z nich skorzystałem. I powiedzmy, jesteśmy na takim warunkowym, ok? Działa. Ale dalej jak to wygląda? Teraz taki rowerek. No 25 km na godzinę, czyli powyżej tej granicy 20 km już jest. Czyli nie powinien być dopuszczony do ruchu ulicznego. A rower jest dopuszczony. Jest elektryczny, pędzi bardzo szybko do przodu. I w tym momencie, no, można sobie na nim zrobić krzywdę? Oj, można. Dużo z wcześniejszej rozmowy z kolegą, który miał taki rower elektryczny, zapewnił mnie o tym, że 25 km na godzinę, człowieku, to ten rower się dopiero rozpędza. A dopiero co, jeżeli ten rower jedzie 60 lub nawet 80 na godzinę? Aha. Moja rolka, która się rozpędza w porywach do 40, jest B. Rower Gazela, wyprodukowany w Niemczech, kosztujący 4500 euro, który ma podobną, dużo większą prędkość, jest dobry, bo on jest tu wyprodukowany. On tu jest sprzedawany. Dobra. Sam się zaciekawiłem własnym tematem. Dobra, nieważne. Między 300-900 euro, powiedzmy jaki model. Będę dalej nagrywał, będę robił to, co robię. A czemu czasami jestem bardzo pryskliwy, jeżeli ktoś mi stanie na odcisk? Ponieważ nie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają pełnego wachlarza informacji, pełnej wiedzy na temat tego, co robię, a starają się wydawać jakieś opinie. Najpierw przeczytaj książkę do końca, a później opowiadaj o tym, czy ona jest dobra lub zła. Tak? Bo samo wejście na pierwszą stronę albo środkową stronę, gdzie Afroamerykanin pije wodę z rzeki, nie mówi o tym, że czytasz w pustyni w puszczy, a był taki moment. Więc co mógłbyś powiedzieć, że to jest książka opisująca plemienne życie Afroamerykanów na sawannach? Nie, w pustyni w puszczy nie mówi o tym. Tak samo tutaj. Wskakujecie w bardzo malutki, odrębny etap mojego życia, a staracie się wydać wyrok na całe życie moje. Nie, gówno wiecie o mnie. Naprawdę, jak się mówi, żeby kogoś poznać, trzeba beczkę soli znieść. Gdybyście chcieli mnie poznać naprawdę, to załatwcie sobie kilka beczek soli. Kilka, nie jedną. No i też ten... Jak on jeszcze powiedział? Jestem nerdem. A później jeszcze dodał, bo każdy nerd o 6 rano streamujący to jest alkoholik. Człowieku, dziwne masz doświadczenia w życiu. Oj, dziwne. To się mówi, w dupie byłeś, gówno widziałeś.
A ja byłem w bardzo wielu dupach i wiele gówna widziałem. Ale też widziałem kawał fajnego świata. Trochę coś o nim wiem i po prostu dzielę się z tym. Nie jestem naukowcem. Naukowcem jestem informatykiem. A reszta to jest życie, o którym po prostu opowiadam. A jeżeli coś mnie wpieni, chcę o tym powiedzieć, nagrywam o tym materiał. Teraz już się będę żegnał, bo jest 6, będę kończył tutaj stream. Multi-stream. Sorry Facebook, że oglądacie tylko od połowy, ale mój błąd. Mój błąd. Po prostu kanał Stary Wie nie ma uprawnień streamingowych. Po prostu nie dałem. Nigdy nie nadałem temu kanałowi, tylko mój główny kanał ma uprawnienia streamingowe, więc podkanał chciałem puścić. O dziwo jest zarejestrowany na platformie. Musiał dostać potwierdzenie, że jest taka możliwość, ale chyba tam, może ja nie uruchomiłem, albo uruchomiłem źle. Myślałem, że idzie stream, ale nie przeczytałem komunikatu, że nie. Jest tylko na głównej platformie. Ale to starczy. Jeszcze na 2 pozostałe platformy. A czemu na TikTok nie nadajesz? Nie nadaję na TikTok. Można nadawać. Tylko co tam muszę mieć 1500 subków, to by nie było tam problemem. Ale no nie mam tego 1500 subków. Są na to metody, ale nie będę tego robił. Tak bardzo mi na tym nie zależy. Może kiedyś. Nie wiem. Może. Na razie nie. Na razie chcę się przewietrzyć, napić się z kolegami maty. Ja będę pił matę. A później koło 8 usiądę do gameplaya. Oczywiście Destiny 2. Dzisiaj będzie mniej. To znaczy dzisiaj będzie nie będzie taki mocny spięty odcinek na mega zbrojach i mega pokonywanie takich wysokich barier. Będą niższe bariery. Tu zakończę. W razie pytań zapraszam na privy, zapraszam. Dostęp do mnie macie. Wszystkimi kanałami. Nawet nie wysyłać mi gołębi. Nie wysyłać mi gołębi. Nie. Dziękuję. Oczywiście na gameplayu, jak gram, są czaty otwarte. Możecie wejść na Twitcha lub na YouTube'a, bo już wtedy nie ma multistreama. Jest tylko Twitch albo YouTube. Przełączam się między nimi tak w granicach od 4 do 6 godzin. Przełączam się między nimi. Dzisiaj zacznę od YouTube'a. Będę tam kontynuował Twierdzę Cieni. Oj, muszę jeszcze tam kupę rzeczy zrobić. Ale już będę w takiej lżejszej zbroi, takiej bardziej do figlów, Fajne efekty walki są, bo są takie rozbłyskowe, jak burza. Nie takie typowe strzałanie, są takie piorunki, nie? Tam też oczywiście możecie do mnie napisać, jak najbardziej. Jeżeli będzie miał to ręce nogi, będę odpowiadał. Można często słyszeć moją rozmowę na przykład z kolegami, z którymi gram. Za ich zgodą oczywiście zaznaczam. Nie ma tam jakiejś takiej wolnej woli. To znaczy nie, no wiedzą o czym, że streamuję, że ich słychać, ale nie mają z tym problemu. To by było chyba wszystko. Co, puścimy jakieś pożegnanie, co? Tak, ładne. Goodbye. A to starczy na pożegnanie. Już koledzy nie będziemy robić z drona reklamy. Dobra, ja się tu żegnam. Ja, to będzie wszystko.